tej strategii robimy takiego potworka, takie coś, co jest trudne. Chciałabym, żeby ta wiedza nie była jakaś tajemna. To ktoś, kto ponad 2 dekady pomaga zarządom firm ze Stanów i Europy w myśleniu strategicznym, a dokładniej budowaniu i egzekucji strategii właśnie. Wspieramy liderów, powodujemy to, że łatwiej im jest z większą pewnością podejmować decyzje. W tym roku myślę, że do 1 miliona dojdziemy. Jakie cechy musiałaby spełniać strategia, żeby była dobra i równocześnie była rozpisana na przykład na 10 lat? Cześć. Jeśli denerwuje Cię mój śmiech, polecam wyłączyć ten odcinek na starcie, bo mimo, że będzie to poważny kawał wiedzy, to nie wierzę, że będzie podany w poważnym stylu. Mój i Twój gość to jedna z niewielu osób, jakie znam, która kiedy słucha, to słyszy, co ktoś naprawdę mówi, a nie jakie słowa wypowiada. I to często w bardzo skomplikowanych układach zależności. Tego, jak to się robi, postaram nas dziś od niej nauczyć. Jest tu dlatego, że ma nie taki standardowy growth mindset jak większość ludzi, tylko to jest wręcz zuchwałe podejście rozwojowe, ale bez cienia zaburzającej soczewki, którą często jest ego, bo mam wrażenie, że potrafi pod wpływem solidnych dowodów, błędnego myślenia przebudować swoją mapę niemalże w locie. Jeszcze nie umiem tego do końca nazwać, ale to również jedna z rzeczy, którą chciałbym Ciebie i mnie nauczyć. To ktoś, kto ponad 2 dekady pomaga zarządom firm ze Stanów i Europy w myśleniu strategicznym, a dokładniej budowaniu i egzekucji strategii właśnie. Oddaję Ci mojego gościa, przedsiębiorczyni, mentorka, wykładowca, współtwórczyni firmy doradczej OKR Poland, prelegentka na wielu wydarzeniach branżowych, chyba na całym świecie, liderka transformacji oraz nauczyciel liderów w kontekście procesów transformacyjnych w małych, jak i kilkutysięcznych organizacjach. Prywatnie przesympatyczna osoba, która potrafi Ci udowodnić, że masz kompetencje tam, gdzie ich nie ma, ale w taki sposób, żebyś następnym razem już je miał. Przed Tobą Elena Żukowa. Cześć Lena. Dzięki, że wpadłaś. Cześć. Wow, okej. Dobra, ten poprzedni śmiech już nie miał znaczenia. Wow, dziękuję Ci bardzo. Za nie mówiłam. Co mnie bardzo dziwi, bo to nie są częste momenty, kiedy zaniemawiasz, prawda? Zaniemawiasz? Można tak powiedzieć? Możliwe. Lena, co myślisz, że ludzie zyskają oglądając ten odcinek, twoim zdaniem? Jeszcze nie wiedząc oczywiście, co tu się wydarzy. No właśnie, nie znam pytań. Wiesz co? Tak zasadniczo to cokolwiek robię i wiem, że to może zabrzmieć tak bardzo pompatycznie, ale wolałabym, żebym cokolwiek mówię i cokolwiek robię, służyło innym, ale służyło w takim rozumieniu, zainspirowało, spowodowało refleksję, połączyło kolejne kropki, spowodowało, że ktoś się poczuje lepiej, albo spowodowało to, że będzie ktoś chciał się czegoś nowego dowiedzieć, sprawdzić, zweryfikować swoją wiedzę i może na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, co dalej? Fajne. A na czym czujesz, że to tak naprawdę dobrze rozkminiłaś? Gdzie widzisz swoją taką główną kompetencję? Jak byś to nazwała, opisała? Grube pytania tak na początek. To takie na rozgrzewkę. Główna kompetencja. Wiesz co, kiedyś bardzo lubiłam o sobie mówić, że potrafię z bardzo złożonych rzeczy zrobić rzeczy bardzo proste. Takie, które się wydają, że można, wziąć i zacząć robić. No bo, nie wiem, tak często zauważam, że ludzie mają taki sposób myślenia, trochę komplikują rzeczy niepotrzebnie, albo wchodzą w takie bardzo... I nie mówię o tym, że to jest złe, tylko chodzi mi o to, że w pewnym momencie człowiek znajduje się na takim momencie, że
to wszystko się wydaje nie do pokonania, wszystko się wydaje tak dużo tego, szczególnie przedsiębiorcy, ludzie myślący, zawsze mają bardzo dużo tych faktów, informacji, łączą, inspirują się, słuchają innych. I ja myślę, że to jest taka rzecz, z którą do mnie najczęściej przychodzą ludzie, nawet jeśli nie jest to usługa, to jest po prostu ułatwianie i robienie z trudnych rzeczy łatwych, prostych, albo przynajmniej znalezienie tego pierwszego, małego kroku, z czym możemy pójść dalej. I jak nazwać tą kompetencję? Przyznam się szczerze, że nie wiem. Mam taką koleżankę, z którą też współpracuję. Ona ostatnio ją zapytałam coś o jakąś informację zwrotną i ona powiedziała tak, że Lena, po rozmowach z tobą ja często wysyłam ludzi do ciebie, dlatego że ty nie tylko potrafisz to ułożyć, ale też spowodować, że ta osoba chce jej się robić. I chciałabym tak myśleć o sobie, że rzeczywiście, że te osoby, z którymi ja mam do czynienia, z którymi ja wchodzę w interakcję, że im się chce robić. Czyli trochę, jeśli jestem w stanie przekazać ten swój chociaż kawałek pozytywnego podejścia do życia, to chciałabym, żeby to było. I jakby to niezależnie od tego, o jakich tematach rozmawiamy. I być może dlatego lubię ten temat zarządzania organizacją, budowania firm, bo wydaje mi się, że ten temat jest stosunkowo trudny, złożony i zależy od wielu rzeczy, ale jakby przy odpowiednim mindsetie, przy odpowiednim podejściu możemy robić rzeczy naprawdę piękne. Więc jakbym tak miała skrócić do tego, co jest moją kompetencją taką, o której lubię mówić, to chyba to jest robienie rzeczywiście łączenia kropek, robienia takich rzeczy, które z trudnych łatwe i powodowanie to, że po prostu ludziom się chce. Tak sobie jeszcze gadam. Dobra, obiecałeś mi, że mogę mówić, tak? Bez przerwy. Nie, to nie ten format. Mam kilku takich klientów, które do mnie przychodzą, zarządy, i ich potrzeba zaczyna się od tego, że Lena, straciłem radość z prowadzenia firmy. Albo nie czuję już, że to, co, nie wiem, zaczynałem robić x lat temu, dzisiaj sprawia mi taką radość. Czuję, że już mam ten obowiązek, że mam te zespoły. Czasami wiem, co robić, czasami nie wiem, ale straciłem radość. I ja kiedyś się zastanawiam, no dobra, fajnie, zaczęłam się zajmować strategią, a tak naprawdę wylądowałam, nie wiem, na kozetkę właściwie, ale większość prezesów, z którymi pracuję, to są ludzie, którzy wydaje mi się, że poszukują takiej chwile iskry, powrotu motywacji po prostu z początków zakładania biznesu. Mhm. Kropka. To była bardzo długa odpowiedź na proste pytanie. No, prościzna, bym powiedział. Ja bym odpowiedział w 3 słowach. Nie no, żartuję. No wiesz, ja ci mogę podać listę kompetencji, czy tam, nie wiem, umiejętności, ale to nie o to chodzi. Takie kompetencje to, wiesz, sobie możesz na LinkedInie przeczytać. Wiem. Nie muszę jechać do Warszawy. Wiem, nie? Tak. Czemu każdy mówi, gdzie jesteśmy? Nie jesteśmy w Warszawie. Okej, dobra. Ojej. Dobra. Fajną rzecz powiedziałaś, tylko ja zgaduję, że żeby przedsiębiorcy, liderzy, CEO-si, prezesi, ownerzy, bo często to są, no, przeważnie to są zarządy, tak? Ludzie, którzy są gdzieś wysoko postawieni, żeby powiedzieć ci taką rzecz, muszą czuć się mega bezpiecznie i ufać ci, no bo nie każdemu mówi się takie rzeczy, więc może to, że właśnie tobie mówią takie rzeczy, właśnie jest też podszyte tym, że masz trochę kompetencje właśnie oddawania przestrzeni. Ja to trochę tak widzę, że no, jak mogę ja cię zdiagnozować. Okej. Bo ja to trochę tak widzę, że ty dajesz po prostu przestrzeń, ale w pewnych granicach i jesteś w stanie zauważyć właśnie takie no, dosyć skomplikowane zależności, kto co rzeczywiście mówi w grupie, a nie to, co wszyscy słyszą. I powiedzieć, nie, słuchajcie, temu chodzi o to, temu chodzi o to, tamtemu chodzi o to,
a mówicie to i to, tak nie jest. I masz Wiesz, coś takiego? wiesz co, chciałabym ci powiedzieć, że to jest, wiesz, coś takiego bardzo skomplikowanego, co nikt nie może mieć, ale to jest tak naprawdę w gruncie rzeczy bardzo proste, bo tak jak ty o tym Dawaj. mówisz, to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, że ja po prostu widzę w człowieku człowieka. Jakby to jest tak, ogólnie przynajmniej mam bardzo głębokie przekonanie, że Mhm. każdy z nas jest na tyle unikalny. Kurde, jakie w ogóle tematy. No dobra, powiem ci, że naprawdę zaskoczyłeś mnie. Myślałam, że my tutaj o OKR-ach będziemy rozmawiać, no ale dobra, niech, No, jak ci będzie. Będziemy, no masz tylko 5 Dojdziemy do godzin, tych więc OKR-ów, nie tak? wiem, czy dojdziemy do nich, no ale zobaczymy. Stay tuned. Wiesz co, mam tak głębokie przekonanie i nie wiem, czy ono jest słuszne, czy nie, ale to jest po prostu jedna z moich wartości, w ogóle sposób życia, bycia, że uważam, że po pierwsze każdy człowiek jest unikalny i każdy człowiek ma ogromną wartość. I jak ja o tym mówię, to dla mnie to jest takie, bo ty mówisz o tym, że słyszę ludzi, że ufają mi. Być może to jest tylko i wyłącznie konsekwencja tego, że jakby jak z kimkolwiek rozmawiam, to ja widzę w tym jednostkę, która po pierwsze samostanowi o sobie, ma doświadczenie, background, ma swoje myśli, ma swoje przeżywania, ma cały kontekst, o którym my nie mamy zazwyczaj pojęcia. Ale wy jesteście teraz w interakcji, tak? My z tobą jesteśmy teraz w interakcji, wykonujemy czynność, dobra, ten wywiad, fajnie. Ktokolwiek przychodzi, mówi, opowiada ci o swojej firmie, opowiada ci o swoich problemach, opowiada ci o swoim zespole. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie widzisz. I teraz z mojej perspektywy, nie wiem, z kimkolwiek rozmawiam, dla mnie wychodzę zawsze z pozycji ciekawości. Nie oceniania, nie stwierdzenia, o, tamten to nie umie planować spotkań, o, ten zespół to się nie nadaje, nie, no bo jak mógł zatrudnić tych ludzi, którzy nie ogarniają, nie? Wychodzę z pozycji ciekawości, co tak naprawdę się dzieje na ten moment, co się dzieje w tym człowieku, w tej osobie, w tej firmie, w tych zespołach i co możemy z tym zrobić, albo czy ja jestem w ogóle właściwą osobą, która może albo pokierować, albo, nie wiem, poradzić coś, albo, nie wiem, porekomendować jakąś inną osobę. Wiesz co, i mi się wydaje, że dobra, może ja powiem to znów górnolotnie, bo że jak na tą godzinę to jest dziwne, ale okej. Masz mnie, zaskoczyłeś mnie, naprawdę mnie zaskoczyłeś. Że my bardzo często w obecnym świecie poruszamy się na bardzo powierzchownych rzeczach. My niby rozmawiamy ze sobą, niby budujemy te relacje, ale tak naprawdę nie budujemy. My bardzo często o sobie nie wiemy nic. I często boimy się zapytać, no bo wchodzi jakaś, nie wiem, poprawność polityczna, albo się obawiamy reakcji, albo się obawiamy, że kogoś obrazimy, ale tak naprawdę bardzo często my w ogóle nie mamy tych relacji między sobą. Takich, wiesz, głębokich relacji. Ja mimo, że nie wiem, według Galupa mam zarówno W, jak i tego relatora, tak? Czyli jakby potrafię ogarnąć przestrzeń, powiedzmy, nie wiem, wiesz, w grupie ogarnę się, natomiast ja nie lubię powierzchowności. W sensie ja nie lubię takich relacji, które są o niczym, które nie służą nam wzajemnie. Wierzę, że osoby, jak się spotykają, to są po to, żeby siebie nawzajem wspierać, wymieniać się tą energią. Wiem, wchodzę w takie grube wątki, ale naprawdę w to jakby mam bardzo głębokie przekonanie, że my jesteśmy po to, żeby sobie tą energię oddawać wzajemnie, żeby się tą energią wymieniać i żeby powodować, że możemy razem rosnąć. U ciebie był Mariusz, nie? To właśnie z Mariuszem się znamy tam od jakichś 15 lat chyba. I właśnie Mariusz to był taką pierwszą osobą, która w sumie we mnie zaszczepiła tą myśl, w sensie nazwał właściwie mi to, o co mi tak naprawdę chodzi. I zawsze szukałam tej nazwy, że to właśnie chodzi o to, żeby zadbać, być ciekawym drugiego człowieka i naprawdę na bardzo głębokim poziomie wierzyć i myśleć i chcieć,
żeby ta osoba coś wzięła od tego, tak? Ty mnie zapytałeś, z czym kończymy dzisiejszy odcinek i to jest, dopiero go zaczęliśmy, ale to była taka moja pierwsza myśl, żeby rzeczywiście można było w ogóle z tego coś wziąć, żeby nastąpiła ta wymiana i jak pytasz, dlaczego ufają, ja nie wiem, czy mi ufają. Myślę, że na początku nikt nikomu nie ufa, zawsze jest takie, wiesz, trochę obwąchamy się, sprawdzimy, jest też pierwszy ten moment, tak, kiedy, nie wiem, jest rozmowa ofertowa, zazwyczaj my rozmawiamy z klientami, jak wchodzimy w ogóle w jakąkolwiek współpracę, no to jest to pierwsze spotkanie, jest pierwsza godzina, pierwsze pół godziny, gdzie próbujemy wyczuć, czy nadajemy na tych samych falach, tak, czy damy radę się dogadać, czy ta druga osoba słucha. Ja myślę, że to jest w ogóle taki pierwszy moment i w tym momencie następuje już ta, powiedzmy, dobra, okej, to jest osoba, której będę w stanie zaufać, będę w stanie jej powiedzieć, ale to też nie jest tak, że ja wchodzę do organizacji, pracuję z zarządem, pierwsze warsztaty strategiczne i oni mi wszystko wysypują na dzień dobry. To tak w ogóle się nie dzieje. Bardzo często tam jest jeszcze to, wiesz, takie, no to tak jak w randkach, nie? Najpierw sobie tak trochę, To nie wiem. Nie pamiętasz? Opowiem ci, dobra. To tak mniej więcej to wygląda, że tak, wiesz, sobie się przypatrujemy, pokazujemy się z najlepszej strony, jeszcze nie wiemy, czy wszystko możemy powiedzieć, jeszcze nie wiemy, czy możemy się zachować w sposób naturalny. Dopiero, no bo jakby w którym momencie zaczynamy umieć zachowywać się w sposób naturalny? Kiedy czujemy, że druga strona bierze w 100% nas, nie ocenia nas, nie wiem, nie oczekuje czegoś ode mnie, tylko po prostu biorę takiego Szymona w 100% i ja z nim rozmawiam z takim Szymonem, jak on jest. Ja nie oczekuję, że, nie wiem, nagle zaczniesz mnie tutaj, wiesz, nie wiem, robić coś innego, herbatę mnie zrobisz, kawę mnie zrobiłeś, tak? Zamiast kawy zrobić nie, No. zioła. No dobra, ale wracając jakby do meritum, bo już odpłynęłam bardzo mocno, to wydaje mi się, że to jest taki moment doświadczania. Dobra, ja otwieram, wiem, że bardzo dużo wątków, ale mi się otwiera, wiesz, od razu kultury organizacyjne, informacje zwrotne, że jak liderzy, zarządy, jakby, nie wiem, to tak naprawdę dlaczego, nie wiem, my czasem nie potrafimy dogadać się później z zespołem, bo zespoły doświadczają czegoś i w pewnym momencie przestają próbować, no bo doświadczyli czegoś. I teraz ze mną bardzo często i tak chciałabym, żeby było. Oczywiście ja nie jestem żadna idealna, nigdy to się nie wydarza w 100%. Też potrafię się wkurzyć, potrafię się zdenerwować, wywrócić oczami. To wszystko Wywrócić też potrafię. oczami, wow. Tak, oczywiście. Brzmi groźnie. Nikt tego nie robi, prawda? Ale wiesz, też przychodzę czasem na warsztaty zmęczona, potrafię zareagować z irytacją. Wiem, o co chodzi. Ja też jestem tym człowiekiem, ale potrafię powiedzieć, o co mi chodzi, dlaczego tak reaguję. I to chodzi o doświadczanie tak naprawdę, że jeśli człowiek doświadcza ze mną tego, wiesz, tego komunikatu, że tam to nie trafia w próżnię i mi nie chodzi o to, żeby przekazać jakąś informację albo jakiś framework, który ja przynoszę mu, czy nie wiem, wydaje mi się, że ten mój najlepszy sposób jest najlepszy, tylko ja najpierw go słucham. I zdarza się, że takie zaufane rozmowy zaczynają być dopiero po miesiącu, kwartale, w środku kwartału, czasem po roku, bo to też zależy od osoby. Nie wszyscy się otwierają, wiesz, od razu, nie? Ale tak naprawdę w momencie, kiedy to klika, kiedy zaczynamy sobie wprost mówić, co nie hula, co nie działa, dlaczego jest źle, im szybciej to następuje, uważam, tym lepiej. I to jest też moja praca, żeby to nastąpiło. Natomiast ty nazywasz to zaufaniem, ja to nazywam taką prawdziwą, otwartą, szczerą relacją. Ale to była, jak to się mówi, coś tam słowne. Ja to czasem, jak już wyjdę, to nie potrafię przestać. Dobrze. Możemy ustalić jakieś limity na odpowiedzi? No tylko limit jest tylko czasu, nie? Więc jakby i to nałożone przez ciebie, więc to nie wiem, co mam zrobić. Okay. No. Możliwe, że 2 pytania zadam, nie? A mam ich set. Okay. Czy więcej niż w teście Galupa nawet? Myślę, że więcej. Dobra, brak oceny. Ja tam wyciągnąłem. Myślisz, że to jest właśnie takie clue, żeby ludzie czuli się dobrze i ufali nam i w ogóle, żeby był jakiś wzrost?
Ja myślę, że tak, jakby z przełączenia tej oceny, co jakby jest naturalną, Mhm. wydaje mi się, że wiele z nas nawykowo ocenia, porównuje, filtruje przez swoją perspektywę. Wiadomo, tak działa Mhm. nasz mechanizm, ale przynajmniej próba w głowie zauważenia, dobra, to jest ten moment, zaczynam oceniać, co mogę zrobić, żeby robić to inaczej. Przyłączenie perspektywy, ale ty w ogóle ciekawe zaczął, bo ty często mówisz o ego, ty często mówisz o tym właśnie co blokuje ten growth mindset. I ja tak sobie myślę, że jeszcze ta ocena to często wynika z tego, że skupiamy się na innych, ale nie na swoich reakcjach, nie? I ja też głęboko wierzę, że żeby nie oceniać, to w sensie, nie wiem, czy to można gdzieś przeczytać w jakichś książkach, ale tak ja sobie to Mhm. wydedukowałam z różnych rzeczy, że im lepiej znasz siebie, im lepiej rozumiesz swoje reakcje, co powoduje w tobie, że nie wiem, to zdanie, to zachowanie i jaki tam mam, wiesz, film buduję, no bo każdy z nas buduje sobie tam filmy różne, nie? Już tam historie, tam są różne poziomy zaawansowania tych historii. To mi się wydaje, że tak, że nie ocenia, ale ciekawość i bardziej próba zobaczenia tej innej perspektywy, tej drugiej osoby, która jest po tamtej stronie. Mhm. To jest niezbędne, żeby wejść w taką otwartą relację, żeby móc pomóc organizacji? Czy da się pomóc organizacji, nie pomagając ułożyć psychicznie? Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie. Wracam gadać. Wiesz co, to jest ten moment, w którym u mnie się zaczynają triggerki, nie? U mnie słowo nie da się triggeruje, jak to się nie da, wszystko się da. Nie ma takiej opcji, żeby się nie dało. W sensie jak ja słyszę, to jest moje zachowanie, że ja wiem, że u mnie to słowo wywołuje. Więc jak mnie pytasz, czy się da, wydaje mi się, że się da. Wszystko się da, tak? Można robić mechanicznie coś, a można robić coś głęboko. I teraz my możemy mechanicznie wprowadzić zmianę w organizacji, możemy mechanicznie wprowadzić zmianę w zespole, nawet w twoich nawykach. To będzie mechanicznie, natomiast nie stworzymy przy tej mechanice odporności na zmiany. No bo tak naprawdę, co jest często dużym wyzwaniem, że wprowadzamy sobie mechanikę, załóżmy, nie wiem, wprowadzamy jakiś, znów to z tego słowa użyję, tak, framework, narzędzie, niech będą te OKR-y, albo zarządzanie projektami, albo w firmach software'owych najczęściej, tak, jakiś Scrum, Kanban, cokolwiek, co jest mechaniką pewną. I teraz, jeśli nie wprowadzimy na tą mechanikę czegoś głębszego, i tak samo ty zapytałeś też o liderów, tak? Można mechanicznie coś zmienić, to w momencie, kiedy będzie jakiś, moim zdaniem, bodziec z zewnątrz, który, nie wiem, naruszy, wiesz, to te podstawy mogą nie być tak silne i one mogą cały czas z tobą wahać w prawo, w lewo i tak naprawdę jest duża szansa, że nie utrzymasz albo też się nie nauczysz dopasowywać się do zmian, więc znów otwieram kolejny pewnie u ciebie wątek do tego 158 pytania. Natomiast dla mnie taka rezyliencja, czyli taka umiejętność dostosowywania się do zmian, taka realna umiejętność,
jest ważna i teraz czy można robić zmiany bez wchodzenia, tak, w te relacje? Czy można zrobić zmianę bez wchodzenia w tą głębię? Można, ale uważam, że nie będą trwałe i nie będą takie przyszłościowe, czyli nie wiem, może za abstrakcyjnie mówię w tej chwili, Nie, w sumie nie wiem. tutaj się tak mówi, no. Tak? Tu się tak mówi? Dobra, okej. Bo tak już czuję, że odlatuję w jakieś takie zupełnie inne rejony. Nie wiem, czy wy coś z tego sklepiecie, no ale dobra. A To już pomontujemy, nie wiesz, jest problem. zmontujemy inaczej. Hubert to zrobił, rozumiem. Tak, Zmontujemy inaczej. Wiesz, przerzucimy szyk zdań, żeby miał sens. Nie, jakby dobry poziom mówiąc o jakiś. tym, czy da się to zrobić bez relacji, to się pewnie da, no bo jakoś tak, nie wiem, pierwszy bieżący problem, wiesz, można ogarnąć szkoleniem, nauczyć, spoko. Natomiast czy to spowoduje, że ta osoba, a na tym mi najbardziej zależy zazwyczaj, że ta osoba, która zarządza tą organizacją, która buduje tą organizację, będzie w stanie to robić samodzielnie sama i nie w rozumieniu, że ona wcześniej tego nie umiała, tylko będzie miała na tyle silny trzon takiej pewności siebie, zupełnie, wiesz, takiego braku reagowania na zewnętrzne te takie zachwiania, bym powiedziała, że będzie w stanie sama prowadzić dalej zmiany. Bo jakby moim celem nie jest wiecznie, nie wiem jak to się mówi, tak? Terapia, jak ktoś robi terapię przez 5 lat, no to nie jest chyba takie super dobre. W sensie, nie wiem, może nie wchodzę w te wątki, ale chodzi mi o to, Myślę, że niektórzy w pewnym momencie już traktują terapię jako taki rozrywkę trochę. Okej, tak, Jak tylko już- ja nie chciałabym być Okej, taką no, rozrywką rozumiem. dla zarządów. Wiesz, jakby jakkolwiek to brzmi. No mam nadzieję, że to wytniesz. Nie mam mowy. Ale Shorta z chodzi tego mi o to, zrobimy. żeby... Ja lubię też szybko, tak? Jakby ja jestem z tych osób, że ja lubię po prostu szybko. Ja naprawdę lubię szybko, ja lubię zobaczyć efekt. Ja nie lubię się tak rozwlekać. Jakby mimo, że ja tutaj, nie wiem, zaczęłam z takiego wysokiego C i rozmawiamy tutaj o jakichś naprawdę wysokopoziomowych rzeczach, to ja jednak jestem z tych, co po prostu lubią szybko zmiany. I ja bardzo lubię widzieć szybko efekt, więc wolałabym, dlatego mi ta relacja jest potrzebna często, żeby coś zrobić szybko, bo wtedy ja mam mniejszy opór. Mniejszy opór przy tym, że czy próbujemy, czy nie próbujemy, czy to na pewno pomoże. Nie, dobra, rozluźnijmy się i próbujmy, nie? To jest jakby trochę na tej zasadzie, Boże, jak to brzmi. Mam nadzieję naprawdę, że to wszystko powycinacie. Tak, wszystko wytniemy, co mówisz. Dosłownie. Jasne. Oj, no nieźle. Fajne. Brak reakcji na zewnętrzne elementy. Jak to się robi? Nie mam pojęcia. Mówiłaś, że się tym zajmujesz. Wiesz, że się tym zajmujesz, że uodparniasz ludzi na to, żeby mieli tak mocny trzon, cytując ciebie, żeby nie reagowali na to, co się dzieje w otoczeniu. Nie, że nie reagowali, tylko sensie reagowali tak, Jak chcą. Tak? tak chcą, tak żeby im to sprawiało radość, spokój, większą pewność siebie. Ostatnio wydaje mi się, że znaleźliśmy w końcu dobre zdanie, czym my tak naprawdę się zajmujemy. O, dawaj. O, przydałoby się, no. Wiesz co, ja naprawdę nie umiem tego nazwać dobrze i ja wiem, że to każdy tutaj spec od marketingu mi powie, to co ty w ogóle sprzedajesz wtedy, nie? Oj. Nie działa, no. Trudno. W kampanii tego nie wsadzimy facebookowej. Nie wsadzimy tego w kampanię, jest to trudne. Nazwaliśmy ostatnio, ja nawet testowałam na jednym z zjazdów przedsiębiorców, po prostu opowiadałam w różny sposób, co ja robię i tak trochę brałam, wiesz, informację zwrotną. To, co robimy, to wspieramy liderów, jakby powodujemy to, że łatwiej im jest z większą pewnością podejmować decyzje. Okej. I ja myślę, że to jest poniekąd trochę clue tej reagowania na zmiany, czyli jeśli wchodzi mi zmiana, jakakolwiek, z rynku, z klienta, z zewnętrzna, prywatna, to ja umiem po pierwsze nazwać, co mnie ta zmiana robi, umiem nazwać, jaki wpływ jest tej zmiany na to, co ja robię i umiem podjąć dobrą decyzję, ale nie taką, że o matko, robimy cokolwiek, dopóki się zorientujemy, że to bez sensu, tylko po prostu
wiem dlaczego i co ważne, potrafię to uzasadnić, potrafię o tym opowiedzieć swojemu zespołowi, potrafię na ten temat podyskutować, ale potrafię też podjąć to ryzyko, jeśli ta zmiana, czy tam ta decyzja, którą podejmuję, nie będzie właściwa. Niektórzy w prostych słowach nazywają to eksperymentowaniem, ale trochę tak ładnie opisałam, czym dla mnie jest to eksperymentowanie. Brzmi, jakby trzeba było włożyć do głowy takiego przedsiębiorcy strasznie dużo informacji po to, żeby on lepiej podejmował te decyzje, właśnie dzięki temu będąc pewnym siebie, czy zaopiekować bardziej szczątki informacji, bo nie da się włożyć aż tak dużej liczby informacji do jego głowy, a zapewnić to, żeby on czuł się bardziej pewny siebie, bo czuje się po prostu, nie wiem, bardziej spójnym człowiekiem, poukładanym i tak dalej. Jeżeli mielibyśmy suwak, to gdzie byś go postawiła? Chciałam powiedzieć, że mamy przewagę, nie? Ty masz przewagę, bo masz notatnik, ja nie. Totalnie. Ja wiem, ten format jest tak totalnie niesprawiedliwy. Wiem, on jest straszny. Mało tego, ja jeszcze mogę... Ty znasz te pytania, ja nie. I jeszcze mogę się nad tym pastwić i jeszcze, wiesz, przygotowywałem się do tego. Pamiętaj, że energia we wszechświecie jest... ona się wymienia, nie? Kiedyś będę w piekle za to, moment, wiem. Dokładnie. Słuchaj, będzie taki moment, że zaproszę cię do swojego podcasta. To będzie to. A wracając do twojego pytania. Żeby to rozładować, jeszcze kontynuując ten wątek, zrobimy coś takiego jak walki w klatce przedsiębiorców. I będziesz mi mogła dojebać po prostu. Tak, to w ramach tego mojego bardzo empatycznego podejścia do człowieka, walki, to jest coś, co naprawdę... Tak, no. Widzę to. No, ten format się tutaj sprawdzi. Tak, no. ja myślałam, kurde, jakie wydarzenia wymyśleć dla przedsiębiorców. To jest to. To jest idealne, no. Bierzemy to. Wytniecie i zawsze można to sprzedać, że ona to wymyśliła, nie? To wracając do tego, co włożyć do głowy. Wiesz co, ja w ogóle nie lubię tego określenia. W ogóle wszystko, co powiedziałaś, było brzydkie i nie podoba mi się. W sensie nie powiedziałabym to w taki sposób, bo dla mnie w ogóle stawianie się w pozycji, że ja jestem mądrzejsza od kogokolwiek, a komukolwiek coś wkładam do głowy albo nie wiem, w ogóle to jest tak bardzo ze mną nie rezonuje, że to jest tak jakby w przeciwności do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać na samym początku. Dla mnie partnerska relacja na równie. Jakby staram się zrozumieć, o co tej drugiej osobie chodzi, jaki jest tam kontekst, jaki tam jest problem i dobieramy narzędzia, dobieramy wiedzę lub kompetencje lub czasem po prostu fizyczne wykonanie czegoś do przypadku. I teraz dla jednego to jest pokazanie, jak, nie wiem, czasem z lotu ptaka wygląda twoja organizacja, jak są powiązane klocki. Dla innego to jest pokazanie na pracy na przykład z zespołem, jakich kompetencji brakuje. Dla jeszcze jednego to jest pokazanie, dobra, to tak naprawdę jak w ogóle mogę te cele pisać. Dla jeszcze innego to jest napisanie albo podjęcie decyzji, albo wręcz zadanie czasem trudnego pytania o to, czy te decyzje strategiczne są ok albo nie. Dla jeszcze innego to jest porozmawianie, bo kolejny wątek otwieram. Możesz zapisać, ja niestety nie. Najgorzej. Ogrom przedsiębiorców. Ogrom. Ci nawet, co mają wspólników, są po prostu zwyczajnie samotni. Samotni w rozumieniu nie mam z kim zderzyć myśli. I to jest nie tak, że ja sobie idę na spotkanie. Oczywiście mamy mnóstwo świetnych inicjatyw, foundersów, willy przedsiębiorców, zjazdy ty też organizujesz, nie całkiem niedaleko. To wszystko jest wartościowe, natomiast to dalej jest poza kontekstem, bo ja przychodzę na takie mastermind, to ja muszę przejść parę takich mastermindów, żeby ta ekipa, z którą ja rozmawiam, w ogóle rozumiała mnie i mój kontekst. Oni bardzo często nie mają w ogóle nikogo, z kim mogą pozderzać myśli bez konieczności opowiadania tego całego kontekstu, a co tu się wydarzyło. Więc często w naszych przypadkach to jest to, że my
w związku z tym, że my poznajemy tą organizację, my rozumiemy tą firmę, rozumiemy, jak ona jest złożona, rozumiemy, z czego ona się składa, rozumiemy, w jakim kierunku idziemy, bo wcześniej zrobiliśmy x warsztatów i pracowaliśmy z nimi. I to jest taka możliwość zderzenia myśli. Więc jak pytasz, co jeszcze trzeba czasem zrobić, no to czasem to jest po prostu rozmowa i zderzenie myśli. Właśnie a propos znów nazywania tego, co robimy. My czasem jesteśmy trochę radą nadzorczą, taką wiesz, wirtualną. Czasem jesteśmy lustrem, które nie słodzi, nie opowiada, no tak, dobrze zrobiłem. Tylko mówiliśmy, no sorry, ale to się nie uda. Bo w tym przypadku to się nie udało, więc jakby nie powtarzajmy po raz trzeci kwartał tych samych błędów. Więc to jest często wprost krytyka, ale krytyka konstruktywna, która powoduje, że ktoś powie, no dobra, okej, to jednak może ja powinienem to w inny sposób zrobić. To są tak bardzo różne rzeczy, dlatego mi jest tak ciężko to ułożyć, wiesz, w taki jeden boks i nazwać to jakoś doradztwo strategiczne. No nie. Zewnętrzny, operacyjny. No trochę tak, trochę nie. Rada nadzorcza też źle brzmi, nie? Wiesz, lustro dla CEO, no Ameryka, wiesz, jakby okropne to jest, wiem, ale no takie mam wyzwanie po prostu, bo często to są tak różne rzeczy, ale zapytałaś mnie na początku, to teraz jakby zamknę trochę klamrą o te kompetencje, to się i tak sprowadza do pewnego setu rzeczy, które robimy, nie? W sensie jakby mam, wiesz, jasne, wyraźną listę rzeczy, które i tak robimy z zarządami czy w firmach i ona najczęściej w różnych konfiguracjach, ale bardzo, bardzo się powtarza. Tam w zależności od obszaru. Dobra. To, co powiedziałaś a propos tych różnych haseł, które mówisz, że są typu, nie wiem, psycholog dla CEO na godzinę albo i tak ja dalej. nie mam żadnego wykształcenia, tak? Psychologicznego, umówmy się. Jasne. I nie sprzedaję tego, no nie. Ale dużo takich fajnych haseł padło typu, nie wiem, zewnętrzna rada nadzorcza albo rada nadzorcza, ale bez udziałów. Nie wiem, nie? Strzelam, ale to aż... Przyjaciel zarządu. Dobra. Mogę tak wymieniać długo, nie? Dużo dziwnych skojarzeń może tu powstać, ale aż się prosi, przynajmniej z mojego punktu widzenia, żeby puścić bardzo dużo takich właśnie prostych kampanii na Facebooku i zobaczyć, co się przyklei do kogo. Wiesz, dobrze stargetowane na przykład na właścicieli firm i zobaczyć jak to oceni rynek, no bo nie wiesz, co się tam doklei. Nie? No, Sama mówisz, że testowałaś na tak, przykład. wiesz, my to też pitche. testujemy na różnych kulturach. My, nie wiem, mamy ostatnio, wiesz, przykład tam jednego z takich najświeższych klientów, który ma szwedzką, na przykład amerykańską kulturę, wiesz, to jest zupełnie inne podejście, oni też chcą inaczej rzeczy nazywać. Amerykanie w jeden sposób, Szwedzi w inny, Niemcy jeszcze inaczej. Okay. Tu w ogóle nie ma... Polacy to już jeszcze inna bajka, nie? Więc... Polacy nie wiadomo, czego chcą. Ja myślę, że wiadomo, tylko czasem się boją, nie wiem czego, ale boją się powiedzieć, że potrzebujemy tego i tego, albo boją się powiedzieć, że kurde, dobra, to mi pomaga. Tak? Widzisz, że to jest polskie? Ja pierdzielę. Nie robimy tutaj analizy kulturowej, dobrze? Ja nie jestem ekspertem, bo ja mogę ci powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia firm, z którymi Tylko pracowałam, o to mi chodzi. A nie teraz jakąś statystykę na temat tego, czy Polacy coś tam. No nie, no bo są tak bardzo różne. Moim zdaniem trochę tak jest. Ja bym się wcale nie bał tego Jak ja nie stwierdzenia. lubię generalizowania, to oczywiście, jest po prostu wyjątkowe u mnie. W sensie Rozumiem. naprawdę bardzo nie lubię generalizowania, bo... Ty to powiedziałaś, że to Polacy, nie ja. Ja powiedziałam tylko ciągnę wątek. że są różne kultury, które różnie to nazywają i dla jednego, wiesz, trafia OKR coach. Nie wiem, Niemcy bardzo lubią OKR coach, w ogóle słowo coach. No ale jak w Polsce powiesz przeszło, coach, to powiedzą, że chyba cię skoachowało, dokładnie. A w przypadku, nie wiem, na przykład
Amerykaninów, no to w ogóle to słowo nie wywołuje Żadnej emocji. żadnej emocji, to po prostu jest osoba, która ma doświadczenie. Albo umie zadać dobre pytania, więc to naprawdę mocno zależy od kultury. Mhm. Mówiłaś, że te wszystkie networki, samotność przedsiębiorców, mówiłaś, że te networki nie są kontekstowe i przez to są takie płaskie? Z tego, może nie płaskie, Nie. ale dużo trzeba czasu, żeby kogoś wprowadzić i jak to zrobić dobrze, żeby nie trzeba było wprowadzać tego kontekstu. Dam ci przykład, o czym myślę, No. bo Franek teraz robi na przykład właśnie taką grupę, w której tam doradzają, ale tylko firmom usługowym i nie wiem, właśnie. prawdopodobnie większość tam jest agencji marketingowych i tam się rozwijają. Oni mają podobne problemy, mają podobne zagwozdki, etapy. Tam nie trzeba wprowadzać nikogo. Wyobrażam sobie, że im bardziej zróżnicowany network, tym więcej wartości, żeby sobie sprzedawać różne rzeczy, które w branżach nie są normalne i przenikało, ale rzeczywiście, że trzeba mocniej wtedy tłumaczyć ten wątek. Da się to jakoś twoim zdaniem zaprojektować, żeby to było było optymalne? Znów bez oceny, bez generalizowania mogę tylko powiedzieć, bo wiesz, jak gadam z Frankiem, wydaje mi się, że czy tam na ile gadałam i słyszałam, w jaki sposób robi to Franek, ale znów nie znam szczegółów, to wydaje mi się, że on właśnie robi dokładnie to, czyli on wchodzi, bo on robi chyba jakiś mentoring tam Tak. z tego, co kojarzę, więc on poznaje kontekst. To nie jest tak, że on zupełnie nie rozumie kontekstu i nie wiem, wydaje rady bez zupełnie rozumienia kontekstu, tylko jeszcze dodatkowo ma ogromne doświadczenie właśnie w przypadku firm usługowych, więc jest w stanie doradzić, pokazać gdzieś tam, jak te kropki się połączy, nie? Ja nie mówię o tym. Ja mówię bardziej właśnie o tym, że nie wiem, kiedy wchodzimy na, nie wiem, jakąś randomową grupę przedsiębiorców i wiesz, przez 10 minut próbujemy sobie porozmawiać o jakimś temacie, gdzie okej, to mnie zainspiruje, ale ja zostaję dalej z tym sama i dalej nie mam narzędzia. Więc ja bardziej mówię o czymś takim, że bo jakby ja nie przykreślam ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, bo uważam, że i to, i to, i to jest wartościowe w różnych momentach życia, w różnych potrzebach, na różnych etapach rozwiązywania problemu, bo sama korzystam ze wszystkich form. Okej, czyli remedium byłoby 10 dni w Tajlandii z przedsiębiorcami. Tak, ale wiemy dlaczego nie. W moim przypadku akurat. Nie możemy tego mówić na wizji. Nie możemy. Tak, ja uważam, że na przykład taki wyjazd do Tajlandii byłby super i Franek nam nie płaci za tą reklamę, prawda? No mi płaci, tobie nie wiem. Mi nie. Ale ja widzę po prostu, żartuję. jakich Franek zbiera ludzi naokoło siebie i wydaje mi się, że to jest super, więc jakbym miała strzelać, to bym poleciła. Bo ja mówię o czymś innym. Ja mówię o No to takim super, to już kontekście. możemy kończyć Tak, nagranie. już możemy kończyć, jest załatwiony, tak? Reklama jest. Hubert to wytnie? Wiesz co, ja mówię o czymś jeszcze głębszym. I to jest coś, czego mało firm robi, albo ja nie znam takich firm, w sensie nie rozmawiałam z takimi firmami, które to robią, no bo ja mogę powiedzieć, dobra, że ja robię doradztwo, ale ja nie robię doradztwa. Ja wchodzę i zaczynam, wiesz, jakby podwijam rękawy i ja po prostu robię, czyli ja wchodzę w te zespoły, poznaję tych ludzi, z nimi rozmawiam, z nimi pracuję. Normalnie dzień w dzień ja pracuję z tymi ludźmi. I to powoduje trochę, że jak taka osoba z zarządu ze mną gada, to ona ze mną gada jak ze swoim jakby partnerem z firmy, czyli powiedzmy jakieś tam smaczki, tak, że z kimś z wewnątrz, a jednocześnie ja jestem z zewnątrz, czyli jakby ja nie mam tych powiązań, wiesz, strukturalnych, hierarchicznych, nie mam żadnej zależności decyzyjnej, tak, po prostu ja jestem, ale ja rozumiem, co tam się naprawdę dzieje, no bo fajnie, bardzo często oni opowiadają o tym, ja tyle razy już się nacięłam na tą swoją czasem naiwność taką, że ktoś mi mówi, że no tak, to działa, nie? A jak wchodzisz i przychodzisz na spotkania zespołu i patrzysz, jak oni planują pracę, taka banalna, drobna rzecz.
To Hubert? Bo ja ci... Dobra, nie dałem ci całej No instrukcji. oczywiście, Nie, żadnej olewaj instrukcji takie, mi dać, ale to olewaj nic. takie rzeczy po prostu. Patrzysz, jak oni planują pracę Mhm. i tak naprawdę dopóki tam nie będziesz na tym spotkaniu, dokładnie w ten poniedziałek, od 10 do 10:30, dopóki nie zobaczysz, w jaki sposób oni zadania nawet wpisują, to często czy prezes, czy kierownik, czy dyrektor opowiadają o tym historię po prostu, jak to my nie planujemy pracy. Ale ty tam wchodzisz i wiesz, że ci ludzie nie mają pojęcia, co robią. Tak Że zupełnie ktoś nie mają kłamał. pojęcia. I to nie jest kwestia, że ktoś coś zrobił źle, tylko jakby dlaczego ja mówię, że ja ogarniam to? I to z pełną świadomością mogę powiedzieć, że ogarniam, bo ja przychodzę na to spotkanie i ja potrafię powiązać jakieś pytania tej osoby o coś, z czym to może być, co może być tą przyczyną źródłową, tak? Że na przykład, nie wiem, w sumie to oni nawet celów nie ustalili, albo że ten miernik niby jest, ale no nikt go nie mierzy, albo że go mierzą, ale w sumie nie ustalili dobrze formuły, albo że ta odpowiedzialność jest. Ja po prostu już te rzeczy widzę, bo mi wystarczy, że ja jestem na spotkaniu, dlatego ja często, zanim my w ogóle wchodzimy do firmy, my często w ogóle zaczynamy od shadowingu spotkań, bo jak wchodzisz na takie spotkanie, to po prostu najczęściej widzisz połowę dysfunkcji takich, wiesz, co nie działa i dobra, nie chcę, żeby to zabrzmiało znów jakoś tak za bardzo, że ja po prostu wiem, ale taka jest Ale prawda, trochę że tak ja jest. po prostu widzę te powiązania. Mhm. I nawet jeśli ja się pomylę, bo ja zazwyczaj przychodzę do zarządu i mówię tak, wiedziałam to i to, czy taki robię mini audyt, ale znów tego słowa nie lubię, bo nie robię audytów, tylko no jakby trochę szukam przyczyny źródłowej i trochę proponuję, co można zrobić. I mówię, zaobserwowałam to, znów z ciekawością zadaję pytanie, co to może być, podaję swoją możliwą przyczynę, gdzieś w drodze dyskusji dochodzimy do tego, co to może być, co możemy spróbować, co możemy zmienić, na przykład w pracy tego zespołu, żeby to zadziałało. Więc takie łączenie, czyli jakby fizycznie już zmianę, to każdy może dokonać, ale zidentyfikowanie tego, o co tam chodzi, to ono wynika, no jakby nieskromnie tutaj powiem, że ono wynika z doświadczenia, no bo jak zobaczyłeś, nie wiem, 100 takich spotkań w roku, tych samych, planowania prac w różnych branżach, z różnymi narzędziami, no to po prostu no przynajmniej te 2 z nich to się powtórzą, nie? Więc jakby ja o tym mówię, że i jak ja rozmawiam później z tym zarządem, jakby wracając już do tego wątku, który ty zacząłeś, to ja po prostu trochę jestem w stanie rozmawiać ich językiem o ich firmie, więc mu łatwiej jest poczuć, że to, co ja mówię, to nie jest teoria z książki, czy jakaś inna firma tak zrobiła, czy tam wiesz, jak to się mówi, te wszystkie cargo kulty, modele Spotify'a, Google'a i tak dalej, co my wdrażamy w wszystkich organizacjach, bo przecież działają. Tylko ja im mówię o ich konkretnym kontekście, o ich konkretnym problemie, używając doświadczenia z innych firm. I wydaje mi się, że to jest ta różnica i możemy to nazywać mastermindem, lustrem, dzieleniem doświadczenia, konsultingiem, doradztwem strategicznym, nauką, mentoringiem, nie wiem jak zwał, tak zwał, coachingiem, bo to trochę wszystko jest w jednym. To nie jest jakaś jedna taka rzecz, dlatego dobra, zapłacę dużo pieniędzy, jak ktoś nazwie to dobrze. Naprawdę, możemy tutaj Nie ma problemu. ogłosić. W sensie, Tak. naprawdę, jak ktoś potrafi to nazwać tak, żeby to siadało i żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, to bardzo chętnie to kupię. Zachęcam. Taki mały challenge. Nawet miałem o takie rzeczy pytać. Fajnie, że zaczęłaś takie wątki. Będziemy mieli ich po prostu 200, no i tyle. Świetnie, wspaniale, fantastycznie. Brzmi, to co powiedziałaś, brzmi tak, jakby się tego nie dało skalować. Myślę, że to jest trudne do skalowania. Mhm. I mam rozkminy razem z Mateuszem, co skalować, w którym miejscu. Mamy kilka pomysłów, ale myślę, że na ten moment jakby w całości takiego, wiesz, w 200% nie będziemy tego skalować. Mhm. Będziemy skalować tylko takie elementy typu wykonawcze,
jak już to zidentyfikujemy, jak wiemy, co zrobić, to rzecz rzeczywiście do naprawienia tego. Natomiast ta identyfikacja, i myślę, no pewnie nie wiem, na rynku byś to nazwał doradztwo, identyfikacja problemu. Tego jeszcze nie będziemy skalować. No zobaczymy. Na razie trochę testujemy różne rzeczy i na razie patrzymy, co jesteśmy w stanie wyskalować, nie? Bo to też nie jest wiedza, nie wiem, jakaś tajemna, tylko to jest po prostu Tylko jest jej zbiór, dużo. to jest po prostu zbiór doświadczeń. Zbiór jakichś unikalnych doświadczeń, które powoduje, że potrafimy pomóc. Ale to jest znów, to nie jest wszystko. Ja też nie wiem, nie mam całej wiedzy świata, choćby jakkolwiek bym Szkoda. nie zrobiła. No, ale wiesz, jakby potrafię korzystać, bo mam, nie wiem, partnerów biznesowych, z których wiedzy potrafię korzystać. Jakby dla mnie to jest takie trochę łączenie kropek na szerszą skalę, na większą skalę, taką, wiesz, takie trochę jaranie się. Dlatego właśnie myślałem o tym, że to jest to, co ty powiedziałeś, że ci nie siada i No. nie lubisz tego, co powiedziałem a propos tego, że trzeba włożyć ownerowi bardzo dużo wiedzy, no bo ty tą wiedzę masz. Dla ciebie ta wiedza nie jest jakaś super ogromna, Albo nie mam. albo nie masz. Zaraz to sprawdzimy. Dokładnie. Jeszcze jest trochę czasu. Masz 5 minut. Zrobimy test ABC. Nie, ale ja i- w ogóle właśnie, ja nie chcę twierdzić, jakby wręcz ja tej wiedzy nie wiem, mogę nie mieć, ale ja wiem, skąd ją wziąć. Okej. Wziąć. I to jest fair enough. Po nie? polsku. Wziąć. Fair enough. Teraz powtórz kilka razy wziąć, to Wziąć. tam powklejamy w te miejsca, w których... Proszę to wziąć i wkleić. To jest tak, że dlatego mówiłem o tym, że to jest takie szerokie i dlatego, żeby chyba, że nie jest i ponowię to pytanie, czy jest, czy nie jest, po to, żeby, bo ty mówiłaś o tym, że owner fajnie by było, gdyby się poczuł pewny ze swoimi decyzjami. I teraz, czy to jest tak, że rzeczywiście jemu trzeba, brzydko mówiąc, wtłoczyć w głowę bardzo dużo wiedzy, czy patrząc na jego organizację, może to być totalny kawałek, który właśnie wynika z tego, że wy coś diagnozujecie i powiedzieć mu, słuchaj, tutaj, nie wiem, jest trochę inaczej niż ci się wydaje, albo nie wiem, tu ci rozszerzymy trochę postrzeganie tego, jak wygląda rynek, albo jak się to robi w innych firmach. I czy to jest kawałeczek wiedzy i on dzięki temu już się upewni, ale przez to, że wy macie tą diagnozę, to może być kawałek wiedzy, czy właśnie to jest rozszerzone, tak jak ja myślałem przed chwilą? No właśnie mi się wydaje, że to bardziej jest pokazywanie schematów i metod, jak można myśleć o tym, jak się pojawia problem albo coś nie działa. I chyba najbardziej by mi zależało na tym i to, z czego ja się najbardziej cieszę, że jak przeskakujemy już przez te takie, powiedzmy, kamyczki, problemy, które się wydają, które po prostu rozwiązujemy. Dobra, taki przykład powiem. Też w sumie sprzed paru tygodni z jednym z prezesów akurat robiliśmy przegląd strategii, czyli tam, wiesz, założeń strategicznych, polityk, rynku, w ogóle trendów, problemów obecnych, produktów, na czym się skupiamy, na czym się nie skupiamy. I powiedział coś takiego, co wydaje mi się właśnie oddaje to, o co mi chodzi, że mówi się tak, Lena, kurde, cytat, Lena, kurde, my teraz, to już jak mamy to wszystko poukładane, to jak my to napiszemy, to świat stoi przed nami otworem, że on jakby był tak zajarany tym, że on już wiedział, że on jak już napiszemy te cele, to on po prostu wie, że on ma całą organizację, która jest tak pokładana, że ona jest w stanie mu te cele dowieść jeszcze z motywacją, bo akurat to jest taka firma bardzo z fajną zajawką. I on wie już po prostu, co robić dalej. W sensie on ma tą wiedzę, umiejętność, pewność, co robić dalej, gdzie poszukiwać wiedzy i nie skupia się na tym, że o kurde, coś mi nie działa, tylko właśnie nauczył się widzieć rozwiązania, nie problemy. I sposób, framework testowania. I że to nie trzeba, bo ja często widzę jakieś takie właśnie obawy, że nie wiem czy ja mogę zrobić tak, nawet u prezesów. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite. Ludzie, którzy tworzą firmy, które robią tak zajebiste rzeczy, tak genialne rzeczy,
obawiają się, czy oni mogą zrobić to, czy jak wdrożą. No bo ludzie ich oceniają, bo wszyscy od nich czegoś oczekują, bo te zespoły tam z dołu to jest po prostu najgorsza rada nadzorcza, no bo przecież co pomyślą ludzie? I Czyli to jest największa obawa. może tak jest. Mhm. No bo to są dalej ludzie, tak, z którymi chcesz Któryś pracować, raz to już słyszę. dla których chcesz być autorytetem, a jednocześnie jesteś takim samym człowiekiem, tylko po prostu z inną rolą. To jest tak, moim zdaniem, to jest tak trudne ogólnie, w sensie to jest proste i trudne, więc ja jestem w tym trudnym. Chciałabym w tej trudnej drodze po prostu pokazywać, że można robić fajne rzeczy z przyjemnością i mieć przy tym jeszcze naprawdę fan. Żeby to nie było, wiesz, jakieś takie po prostu krzyż i nie wiem, ta praca syzyfowa, że robimy, to w ogóle nic nam nie przynosi, tylko po prostu trochę... No właśnie, może znaleźć po prostu tą taką iskrę chęci i radości. Tak sentymentalnie wyszło. Wytniemy to, prawda? Tak, W tak. zależności od tego, jak to się mówi, w jakim nurcie pójdzie ten odcinek, tak? Tak, Czy będzie na tak, tak. smutno, czy na Tak, wesoło? Czy dzisiaj Na pewno na smutno na będzie. słodko, czy na słono? Na smutno to na pewno, a na słodko to jeszcze zobaczymy. Jak ty, Lena, zaczynałaś? Bo skąd ty to wszystko wiesz? I czy jesteś w stanie... Dobra, opowiedz swoją historię, ale to w takim szczególe, jaki uważasz, że jest potrzebny do tego, żeby zarysować cały kontekst, albo w takim, jakim lubisz. Okej. Tak, wiesz, postaram się, bo często akurat na to pytanie często odpowiadam. I wiem, To że wytniemy. potrafię odpłynąć, No. bo nic nie jest oczywiste. Właściwie to ja jestem po studiach z Wydziału Automatyki i Robotyki i Sieci Wyliczeniowych, więc jakby ja jestem formalnie z zawodu informatyk, ekonomista, inżynier i moja pierwsza praca to Tak było... brzmisz. Dzięki. To był komplement. To był mój komplement, okej. I moja pierwsza praca to było montowanie sieci, naprawa komputerów. Jeszcze moja w ogóle mój pierwszy kurs, który zrobiłam, to było uczenie ludzi, pamiętam, to wtedy była taka firma i my przechodziliśmy z Norton Commandera na Windows 95. I ja uczyłam ludzi, pamiętam takie panie akurat z dyspatcherowni, bo to było pogotowie, jak korzystać z myszki na przykład, albo jak, wiesz, obsługiwać... Kiedyś uczyłem moich rodziców, jak korzystać albo z na myszki. przykład, wiesz, jak złożyć komputer stacjonarny. To takie rzeczy na początku robiłam bo trafiłam do takiego software house'u, który robił oprogramowanie dla medycyny akurat. I programowałam Fox Pro 2.5 i w Delphi 6 i w Delphi 7. Delphi to znam. No. Jeszcze takie języki tak. pamiętasz? Tak, no, pamiętam, że kiedyś kupowałem gazety, w których były płyty i instrukcje, jak się programuje z tym Delphi. A jak się instalowało Windows 95 czy 98, później wchodził ten XP, to było wielka porażka. Tak. Jeszcze był Millennium w ogóle. No to były Windows, moje czasy pamiętam. i ja wtedy zaczynałam pracować. I tak w ogóle się zaczęła moja przygoda, a to też jest, myślę, że istotne, że zanim poszłam na studia, to zastanawiałam się, czy iść na ASP, czy iść na studia informatyczne. I gdzieś tam myślę, że mój dualizm taki, że jestem trochę duszą artystyczną, ale też bardzo ustrukturyzowaną, zorganizowaną, techniczną osobą. On cały czas we mnie jest i w sumie tak się zaczęła trochę firma nasza OKR Poland od tego mojego dualizmu. To zaraz do tego dojdę. No i tak naprawdę pracując właśnie w tym tam software house'ie, powiedzmy takim dość malutkim, trochę szukałam swojej drogi i szukając swojej drogi trafiłam w zupełnie inny wątek przez prawie 2 lata.
nie wiem, czy tak można powiedzieć, zrobiłam skok w bok i robiłam pisałam projekty transgraniczne dla różnych krajów, też dla właśnie Unii Europejskiej. Zajmowałam się ochroną krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach. Mieszkałam wtedy w Olsztynie. No i te 2 lata w sumie to były takie moja artystyczna dusza, która mi powiedziała: fajnie, ale nie, ja jednak lubię bardzo IT, ja lubię produkcję softu, chcę wrócić. No i pamiętam, zatrudniłam się wtedy na etat, bo przez lata pracowałam na etacie, do takiej firmy, która też robiła programowanie dla jednostek samorządowych, dla urzędów, miast, gmin, jako analityk biznesowy. I tak naprawdę jako ten analityk biznesowy ja pracowałam przez w sumie dość długi czas, ale a propos tej strategii, no bo tak się zaczęła tak naprawdę moja przygoda z tą strategią, z tymi organizacjami, bo to były takie momenty, kiedy ja, no dobra, fajnie pracuję, ale ja zawsze chciałam czegoś więcej. Więc robiłam freelancing, jakieś robiłam konferencje, w międzyczasie napisałam książkę, tego nie wiedziałeś, bo też jestem współautorem takiej książki właśnie Wiedziałem. analizy biznesowej. O, to ciekawe, okej. Dobra, nie wiedziałem. Tak, ale i bardzo chciałam się rozwijać w tym obszarze analizy biznesowej, modelowania procesów, usprawniania organizacji, budowania softu. Ja to przez lata robiłam i zawsze natykałam się na ten moment, dobra, ale tak naprawdę co my chcemy robić, nie? W sensie jakby po co my to robimy, dla kogo my to usprawniamy, wiesz, kto jest personą, jaka jest ścieżka użytkownika, w ogóle czy to na pewno nam usprawnia proces, czy my tylko tworzymy soft, gdzie jest ta strategia? Nigdy nie zapomnę, wiesz, te dziesiątki rozmów wtedy z przełożonymi o tym, no dobra, słuchajcie, ale jaka jest nasza strategia, w którą stronę idziemy, nie? I zawsze, wiesz, dostawałam miliony różnych, zupełnie odjechanych odpowiedzi, nawet w przypadku jednego zespołu. No i był taki moment, gdzie ja właśnie poszukiwałam po prostu czegoś więcej, cały czas więcej, bo chciałam patrzeć na to trochę z szerszej perspektywy niż tylko z perspektywy projektów. I w jednej organizacji, w której pracowałam, już wtedy byłam przełożoną, powiedzmy, nie wiem, miałam swój zespół analityków biznesowych, po prostu byłam kierownikiem, można tak powiedzieć. To były czasy, kiedy było modne przejście z Waterfalla na Agile'a. To były tamte A który to rok? Pamiętasz? 15 lat temu i to wtedy, kiedy właśnie poznałam Mariusza Hrabko, więc pozdrawiamy Mariusza, był też u ciebie. Mariusz był pierwszą osobą, z którą zrobiłam transformację na Scruma w organizacji i tak naprawdę dzięki Mariuszowi trochę liznęłam tego wątku, że o kurde, jest coś takiego jak change management, jest coś takiego jak transformacja organizacji. Można to robić w fajny sposób. A co to była za firma? To był Software House? To był Software House, tylko oni mieli... To była firma produktowa, niestety bez nazw, dobrze? To była firma produktowa, tak, Software House na rynek ubezpieczeniowy, takie bankowości, ale coś. I na jaką literę się zaczynał? Nie, żartuję. Nie wierzę. I tak naprawdę to były takie moje pierwsze doczynienia z transformacją organizacji, czyli jakieś 15 lat temu, gdzie ja poczułam smak, że to jest takie miejsce, że ja mogę mieć impact, że ja mogę mieć wpływ. Ja chcę robić rzeczy, ja chcę zmieniać organizację i zobaczyłam narzędzie, jak to można zrobić. No i tak naprawdę cała później dalsza ścieżka, już jak ja zobaczyłam, wiesz, przed oczami, o kurde, można to tak robić, no to się zaczęłam interesować właśnie zarządzaniem zmianą w organizacji, zaczęłam się interesować, jak rzeczywiście w ogóle organizacja jest zbudowana, jakie są modele biznesowe, jak to wygląda, jakie mogą być struktury organizacyjne, co od czego. Wtedy też bardzo mocno weszłam w
takie tematy jak facylitacja, praca z zespołem, no jakby z racji tego, że po prostu prowadziłam ten zespół, dość dużo analityków, no to też zaczęłam się interesować, dobra, jak właściwie budować te zespoły, jak to robić tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było powiązanie od strategii do operacji, jak to wszystko działało. No i tak naprawdę był taki moment, że jak już to wszystko zaczęłam robić i o tym też zaczęłam właśnie w sumie opowiadać, to trafiłam też do organizacji, która mnie zatrudniła celowo do zarządu, do tego, żebym rzeczywiście zaczęła wspierać ich w strategii. Zaczęłam wtedy się zajmować analizą strategiczną, co też było zupełnie, to było akurat dla kilkunastu takich dość dużych spółek europejskich, nie polskich. I wtedy też tak naprawdę w tamtym momencie pojawiły się OKR-y, bo OKR-y mi się pojawiły tak jako, wiesz, jakiś tam taki wycinek, mały kawałeczek tego, co ja robię normalnie, więc ja pamiętam, że tam, wiesz, w tym zespole strategicznym taki kolega z Australii przyniósł po prostu te OKR-y, powiedział, bo my wtedy szukaliśmy takiej metody na to, bo zmienialiśmy akurat wizję, zmienialiśmy strategię i mieliśmy około 1000 osób, wiesz, z 5 krajów, po prostu szukaliśmy jakiejś metody, która nam ogarnie to w taki sposób, że nie trzeba będzie tym mikro zarządzać, tylko po prostu, żeby to miało ręce i nogi. Szukaliśmy jakiejś metody. No i wtedy ja pamiętam, że ten Australijczyk przyniósł, nie podlinkujemy go, bo i tak nie zrozumie. Tłumaczymy te odcinki. Aczkolwiek, Niedługo będzie dubbing. tak, bardzo, bardzo, bardzo dobrze go wspominam. On przyniósł te OKR-y i powiedział, to jest taka fajna metoda do zarządzania poprzez cele, do, wiesz, iteracji i strategii w organizacji. No fajnie, ale sprawdzimy, nie? No i tak naprawdę zaczęliśmy to wdrażać. I to już był taki moment, że jak my zaczęliśmy w to wdrażać, ja już też zupełnie inaczej patrzyłam też na organizację, no bo to wiesz, jednak ileś tam lat doświadczenia pracy z tym. No i co? No i tak się zaczęło właściwie z tymi OKR-ami, bo później już jest tak zwana historia nie ta antyczna, tylko nowoczesna, jak ja tu mówię, czyli przyszedł, w sumie to było trochę przed COVID-em, ja już chciałam trochę wychodzić, trochę szukałam też czegoś swojego zupełnie, nie chciałam pracować już i na freelancingu, wiesz, i w organizacjach, tylko po prostu potrzebowałam trochę wyjść na wolne wody, bo tego mi zawsze brakowało, ale zawsze była taka niepewność, a czy dam radę, a czy na pewno, a czy wiem wystarczająco, a czy... Wow, u ciebie takie Cały rzeczy? czas. No, okay. Dalej to jest. Nie widać na zewnątrz. Fajnie, dzięki, okej. Ale no dobra, jakby wracając do tej historii, po prostu zaczęłam trochę szukać takiego upustu do tego, co wiem. W sensie mówię, dobra, może wrócę trochę do tego rysowania, malowania, zacznę też może rysować, malować, wyrażać siebie, ale będę, no jakby dobra, fajnie, ale co mogę robić, nie? No i wtedy jakby, że się zajmowałam tą strategią, zajmowałam się tą transformacją organizacji, to zaczęłam po prostu o tym rysować. Pamiętam, poszłam na taki kurs facylitacji graficznej i zaczęłam, wiesz, na tym tablecie, na iPadzie rysować takie infografiki o OKR-ach. No i się odezwał Mateusz, z którym się znamy też myślę, że już ponad 10 lat, bo kiedyś robiliśmy razem jakiś freelancing też, i powiedział, OKR-y robisz. Ja mówię, no robię OKR, ale wiesz, jakby mi się wydawało, że co to jest OKR? No Boże, narzędzie jak każde inne, tam jeszcze mam 15 innych w narzędziowniku, więc jakby na mnie nie robiły wrażenia te OKR-y na samym początku zupełnie, no bo po prostu było coś nowego, ciekawego, to się podzieliłam. No i mówię, tak, ale ja też to robię u siebie w Neuteriku. Ja mówię, fajnie, pogadajmy. Ja mówię, pogadajmy, dobra, dlaczego nie? Ja mówię, a możemy to zrobić na wizji, bo ja wtedy też zaczęłam się właśnie uczyć wszystkich narzędzi, jak to tam robić, te live'y, nie live'y, no bo też chciałam wyjść w internet. I pamiętam, że zrobiliśmy, to już było w sumie prawie 5 lat temu, zaraz będzie, z Mateuszem pierwszy wywiad po angielsku to był o tym, jak Mateusz używa OKR-ów i trochę jak ja używam OKR-ów. Zrobiliśmy to po angielsku, zrobiliśmy takie, gdzieś nawet jest chyba to na YouTubie jeszcze. No i tak się nam dobrze gadało o tych OKR-ach, że stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze kawkę z OKR-ami, taką 5 edycji
o tym, czym są te OKR-y i jak się je używa i w ogóle jak to jest fajne. No i tak się pojawiły nasze pierwsi klienci. Z Czyli tego to było źródła, tak? takie zupełnie, Dobra. absolutnie, powiedziałabym, przypadkowe działanie. Ty, Lena, jesteś przedsiębiorcą? Tak, myślę, że tak. Kiedy postanowiłaś, że zostaniesz tym przedsiębiorcą? Pamiętasz jakiś moment, czy to było płynne? Wydawało mi się, że ja zawsze jakby odkąd siebie pamiętam, to zawsze chciałam robić rzeczy sama. Sama, po swojemu, niezależnie, bo jedną z moich wartości jest autonomia, samostanowienie o sobie, wolność. Sytuacja była różna, wiadomo, człowiek jest... No dobra, może tak. Historycznie u mnie to było w głowie cały czas, natomiast wydaje mi się, brakowało mi mocno takiej pewności siebie, żeby powiedzieć, dobra, zaczynam, dobra, wychodzę na światło dzienne i mogę o sobie tak powiedzieć. I myślę, że taki moment to było bardzo mocno płynne i trwało tak parę lat. To jest takie trochę, wiesz, że jak sobie opowiadasz tą historię, nie wiem, czy znasz właśnie tą całą koncepcję, tak? Narrację, to, co sobie opowiadamy w głowie, no to też opowiadamy innym i w drugą stronę. Ja po prostu myślę, że w którymś momencie odważyłam się sama sobie opowiadać tą historię. Opowiadać tą historię, że aha, dobra, okej, ja jednak to, co robię, to jestem liderem. Najpierw to było, że jestem liderem, że okej, dobra, że ja mam jakiś wpływ, czyli mogę zrobić coś swojego, ale ja też mam trochę, wydaje mi się, że z rodziny, bo moi rodzice akurat bardzo mocno, tak wydaje mi się, że wpajali gdzieś tam na bardzo takim podświadomym sposobie, że można robić rzeczy kreatywne, że można robić rzeczy, które nie są takie same jak po prostu niemasowe. I ja, wiesz, jak pamiętam, że my całe dzieciństwo z ojcem robiliśmy, wiesz, jakieś takie różne ćwieczonka, nie wiem, jakieś takie gry, zabawy na temat tego, jak coś wymyśleć. I ja myślę, że jakby ja tak na bardzo podświadomym poziomie miałam taką potrzebę, że ja muszę sobie coś wymyśleć, że to musi być moje i ja muszę mieć pewność, że to jest to, co ja chcę robić w życiu i że to musi być to jedno. Więc jeśli to nazywasz przedsiębiorczością, być może. Także to nie jest taki, wiesz, jeden moment. Teraz to jest już takie oczywiste, no bo dobra, jak tam się, wiesz, nazwało się co-founderem, założyło się firmę, jest się, no i właściwie już po prostu się już tam... Nie mam chyba. Jest się już po prostu, no rzeczywiście, no już się ma tą firmę i żyje się tylko z tej firmy, no faktycznie trudno powiedzieć, że jest się kimś innym, nie? Natomiast jakby cały ten proces, który doprowadzał mnie do tego, no to trochę trwał. I ja myślę, że on był bardziej w głowie. Jest szansa, że ludzie naokoło wiedzieli to znacznie wcześniej niż ja. Okej. Spoko. A co cię najbardziej kręci w byciu przedsiębiorcą? Mówiłaś o niezależności. Czy to jest to, czy coś zupełnie innego? No tak myślę, że to takie w mojej głowie to jest brak ograniczeń. W sensie ja naprawdę na takim wręcz energetycznym poziomie wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak naprawdę. Wiem, jak to brzmi, ale tak w to wierzę. Wolność. Ja myślę, że to jest taki stały rozwój. Znaczy super to brzmi. W sensie Tak? to Okej. nie brzmi No to źle. fajnie, dobrze. To nie jest skam. Ja myślę, że to jest stały rozwój, bo dla mnie to jest też, ja mam coś takiego w sobie, że dla mnie nie ma tej, wiesz, gry końcowej takiej, że jakby dla mnie, jak ja już coś w którymś etapie się rozwinę do czegoś, ja chcę więcej i mnie jara różnorodność, czyli jakby ja myślę, że ta analiza biznesowa, analiza strategiczna i dzisiaj to, że ja pracuję z różnymi firmami, mnie właśnie kręci to, że ja poznaję różne branże, potrafię te kropki połączyć, więc dla mnie to się jakby nigdy nie kończy. To jest taki jakby, jak sobie zobaczysz, ile jeszcze rzeczy tam jest przed tobą, i ile rzeczy, jakby im więcej zdobywasz tego doświadczenia, powiedzmy takiego przedsiębiorczego, tak bym to powiedziała, to coraz więcej zaczynasz widzieć powiązań w tym świecie, coraz więcej widzisz możliwości, coraz więcej widzisz, aha, dobra, okej, to może
taka firma, jeszcze taka, a tu spółka w Ameryce, a tu spółka taka, wiesz, jakby to jest bez końca i ale najlepsze jest to, że wiesz, jak to zrobić. Że to nie jest tylko na poziomie teorii, tylko po prostu wiesz, że to jest tylko kwestia twojej decyzji, podjęcia właśnie, napisania dobrej strategii, ustalenia co chcesz zweryfikować i wiesz, że to jest możliwe. I jakby ja myślę, że to jest taka sprawczość, taka bardzo wysoka sprawczość mnie kręci. Tak, no. Okej. Widzę. W sensie władza, tak? Nie. Nie. Wpływ. Polityk. Semantyka jest ważna, przepraszam Tak, pana. nie, no bardzo ważne. Zwłaszcza myślę, jak że- się do kogoś mówi, a nie do siebie. Dokładnie. Nie, ja myślę, że to nie jest kwestia władzy. I to jest właśnie ciekawe, Okej. a propos tych testów na przykład różnych, bo chyba przerobiłam wszelkie możliwe testy, czy działania, stylu myślenia, motywatorów. Robiłam też taki RISE Motivation Profile i on, nie wiem, czy robiłeś kiedyś, on Nie, bada... ja się nie profiluję właśnie w żadnym. Nie profilujesz się. Ja z ciekawości to zawsze robię, bo to jest taki fajny horoskop, nie? Wiesz, jakby sobie obejrzysz, Nie, powiesz, też o kurde, tym myślę, to jestem no. ja, nie? Tak. Super. No i tak przyjemnie ci jest, nie? Jest Ja to różnie, lubię, wiesz? nie? Nie wiem. Mnie to kręci tam, wiesz, trochę możesz sobie kropki połączyć, trochę zbajasować się, Tak. potwierdzić, trochę zracjonalizować rzeczy. Także w ramach właśnie racjonalizacji ja to bardzo lubię, że jakby nazywasz te rzeczy. W sensie jakby, dobra, już tam żarty na stronę. Mi to pomaga często nazwać rzeczy. Nazwać rzeczy nie dlatego, że nie znam słów, tylko dlatego, że po prostu jestem często ciekawa, no bo my jako ludzie lubimy, wiesz, wsadzać wszystko w boksiki, jakoś tam strukturyzować, Bardzo. więc jak coś nazwiemy, no to jest nam prościej. Więc to jest takie może upraszczanie, ale właśnie a propos tego RISE Motivation Profile i tego, co ty mówisz, że władza, to mi właśnie tam na jednym, bo tam jest tych 16 motywatorów i jeden z 16 motywatorów właśnie mówi mi o tym, że ja w ogóle mam bardzo niską władzę. Ale to jest ciekawe, bo jak na przykład zobaczysz mnie w akcji, na przykład przy takim, wiesz, zespole, jak ja to tam organizuję, układam, to możesz pomyśleć, kurde, ona lubi rządzić, nie? Ale u mnie to się włącza, włącza Hubert, tak? Chyba włącz. Nieważne. W każdym u mnie się to uruchamia na etapie, kiedy ja widzę, że coś nie działa, albo ja wiem, że jestem w stanie pomóc, albo że wiem, że po prostu coś jest nie do końca dobrze, więc ja automatycznie przejmuję inicjatywę do momentu, aż wiem, że ktoś to już ogarnia. I u mnie wtedy się automatycznie włącza takie coś innego, że ta osoba już to wie. Czyli to jest takie trochę naturalne praca, wiesz, w budowaniu autonomii tego człowieka w rozwoju. Ja po prostu mam to naturalnie zakorzeniowe. Ja nie muszę, jakby, jak tylko wiem, że na przykład ty ogarniasz ten wywiad, nie? Że jakby masz kontrolę, to ja nie włączam. Jakby na przykład zobaczyła, że ty jesteś, wiesz, zupełnie nieogarnięty, kawę nie możesz zrobić, wody mi nie możesz zrobić, nie wiem, czegoś mi nie wiesz. Bijesz, tak? Naprawdę do tego? Wiesz, o co mi chodzi, że w sensie jakbym zobaczyła, że na takim podświadomym, że to ja bym chciała po prostu to przejąć, ale ja to przejmę tylko do tego momentu, aż nauczysz się robić tą kawę. Że tak mam. Więc jakby ja mam zerowe potrzeby władzy, zerową potrzebę kontroli, ale mam tą potrzebę po prostu wspierania do momentu, aż to się zadzieje. Czyli ja tak lubię uruchamiać te mechanizmy, wiesz, tak triggerować. Czyli lubisz bawić się w Boga, tak? Ja pierdzielę. W ogóle... Patrząc, Co za głupoty. patrząc z poziomu makro, to bardzo trochę, makro, wiesz? to gdyby być Nie. W ogóle nie, absolutnie nie. Okej. Nie pasuje mi to, co mówisz. Nie, no to był pół żartem, pół serio, nie? Nie. Bo Ale ja się nie zgadzam w ogóle. jestem w stanie sobie wyobrazić taką Czy u wersję. ciebie tak wszyscy tu się zgadzają, jak robisz wywiady? Że tak płynnie sobie słodzicie? Tak. Różnie bywa, nie? Okej, to ja się nie zgadzam. Jestem w stanie sobie wyobrazić taką wersję Boga,
Widzę, że chcesz kawy jeszcze, tak? Bardzo. Tak, już zaraz ci zrobię. Jestem w stanie sobie wyobrazić taką wersję Boga, która sobie właśnie patrzy na szachownicę i jak coś nie działa, to sobie przestawi, a jak wszystko działa, to sobie po prostu ogląda, jak w zoo. Nie, w ogóle nie. Nie, bo to stawia ciebie w pewnej hierarchii, czego ja jakby Okej. być może w mojej Chciałem głowie... to zarysować, trochę się drażnię, Nie. ale żeby No, sprawdzić, rozumiem, tak. żeby sprawdzić Nie, trochę, to jak jakby myślisz, nie? powoduje to, że Mhm. automatycznie stawiasz się Mhm. wyżej. Mhm. Wiesz, a propos tego stawiania A ty się wyżej. integrujesz. Ja chcę po pierwsze się integrować, a po drugie właśnie być obok, Mhm. nie nad, tak? Bo to jest w sumie ciekawy wątek. Nawet nie wiem, czy wiesz, w coachingu, jak się robi coaching, to tam się bardzo mocno zwraca uwagę na słowo, nie? I na przykład Mhm. jak nawet użyjesz takiego sformułowania, powiedz mi proszę, to czujesz? To Mhm. ja automatycznie stawiam się w takiej pozycji trochę nauczycielskiej, nie? Mhm. Że już jestem lepsza, już coś wiem więcej, nie? Jakby to dla mnie jest tak Okej. ważne, żeby nawet w tej mowie ciała, w sposobie, w ogóle jakich słów używasz, Mhm. żeby nie używać tego, co cię automatycznie trochę stawia, wiesz, w hierarchii. Mhm. Zajebiste jest to, co mówisz. To mi przypomina trochę to, co mówił Szymon Negacz a propos tego, że oni starają się w procesie nie sprawić, żeby klient poczuł się głupi Mhm. i to pod różnymi kątami, Mhm. albo go nie striggerować i Mhm. tak dalej, żeby on się po prostu nie poczuł źle. To Mhm. jest zajebiste, a z Mhm. drugiej strony przypomina mi to z książki Extreme Ownership, Dokładnie tak. kombinowanie Dokładnie właśnie, tak. żeby się nie stawiać, Mhm. żeby To jest o tym. wykluczyć ego z równania. Tak, Nie? to jest Zajebiste. dokładnie o No. tym, bo Mhm. to nie chodzi o to, że my musimy zrobić koncert właśnie ego. Ja w Mhm. ogóle w sensie Szymona tak osobiście nie znam, Mhm. nie wiem, może 2 razy z nim zamieniłam cześć, cześć. Natomiast jak go słucham, no to wydaje mi się, w sensie bardzo lubię go słuchać i lubię go czytać, bo nigdy nie słyszałam właśnie w nim tej wyższości. W sensie, Mhm. dobra, nabija się, śmieje się, ale to jakby jest też sposób pewien wyrażania myśli, natomiast nigdy nie usłyszałam w nim właśnie tego wywyższania się, Mhm. nie? I bardzo, Tak. przez to też bardzo lubię go słuchać, bo po prostu wydaje się być dobrym człowiekiem. Wydaje mi się, że to jest jeden... Pozdrawiamy Szymona. Tak, pozdrawiamy Szymona. Teraz może pogadamy. Wydaje mi się, że to jest jedna z 3 rzeczy, która właśnie gwarantuje to, że jego content się tak niesie. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Masz jakąś taką jedną rzecz z okresu postprzedsiębiorczości twojej, która twoim zdaniem właśnie sprawiła, że jesteś tu, gdzie jesteś? Masz na myśli jakieś wydarzenia, myśli? Ja nie co masz wiem. na myśli? Ja tylko pytam, ty wypełnij lukę. Wiesz co, ja myślę, że to trochę tak.
A może to nie jest tylko jedno wydarzenie. W sensie dochodziłam trochę do tego. Mhm. Myślę, że wiele takich różnych technik, które się zaczęłam uczyć w kontekście poznawania siebie, refleksji nad sobą, rozumienie w ogóle kim jestem, czego potrzebuję, co mnie motywuje, dlaczego myślę tak, a nie inaczej, dlaczego czuję tak, a nie inaczej, rozpoznawanie emocji, czy jak po prostu zaczęłam pracować nad sobą, no to siłą rzeczy, wiesz, zaczęłam sobie zadawać różne pytania, wiesz, są takie różne ćwiczenia tam, jak byś chciała, żeby tam za 10 lat ktoś ci o tobie opowiedział, na przykład jak wychodzisz na scenę, nie? Takie, A, wiesz, myślałem, że na jakieś tam, pogrzebie. albo na pogrzebie, no tam Mhm. akurat ja jestem bardziej pozytywna osoba, więc jakby, wiesz, to mnie średnio motywuje, ale że Okej. rzeczywiście jak sobie tam, nie wiem, zaczęłam po prostu wyobrażać tak naprawdę o co mi chodzi trochę, tak naprawdę co ja właściwie, po co ja żyję, dlaczego ja żyję, czego ja potrzebuję, to ja myślę, że taka regularna refleksja, teraz to już to robię dość regularnie i w taki, wiesz, sposób uporządkowany. Kiedyś to bardziej testowałam, co czym jest, słuchając różne bardzo osoby. To ja myślę, że w pewnym momencie po prostu nazwałam to sobie i jak sobie to nazwałam, powiedziałam, dobra, okej, spróbuję, dlaczego nie? Nie, najpierw ja zaczęłam, nie wiem, czy tam pewnie w internecie jeszcze jakoś tam to wisi, bo ja pamiętam, że ja zaczęłam pisać takiego bloga, on się nazywał się Transform with Lena, czy właśnie taka, że wspieram zmianę, czy coś takiego, już nawet teraz tej nazwy nie pamiętam, bo bardzo chciałam właśnie po prostu wyrażać to, o czym myślę, to, co robię. I to myślę, że była po prostu taka próba, więc czy było jedno wydarzenie? Nie, ale ja myślę, że takich parę triggerów bardziej samorozwoju, Mhm. czyli wtedy, kiedy przestałam interesować się tylko IT, a zaczęłam się interesować trochę tą częścią człowieka. No, to myślę, że to. Mhm. A W ogóle nie wiem, czy odpowiedziałam ci na twoje pytanie nawet, ale okej. nie musisz. Okej. A dlaczego zaczęłaś właśnie grzebać tam w tym rozwoju, nie wiem, w myśleniu o sobie, człowieku, zmianie? Nie wiem o czym. Dlaczego to nie wiem, w sensie nie potrafię ci powiedzieć, Mhm. co było takim momentem. Ja myślę, że po prostu chociaż, jak teraz tak o tym mówisz, znalezienie się w odpowiednim towarzystwie, trochę poznanie ludzi, którzy to robią, a propos między innymi Mariusza, że wiesz, zaczęłam słuchać właśnie podcastów, patrzenie, o kurde, można inaczej, wiesz, trochę poznawanie innych ludzi z innym zupełnie mindsetem. Dlaczego? Dorosłam. Wiesz, w sensie oddałabym, myślę, dużo jakbym to, co zaczęłam poznawać w wieku 20 paru lat, jakby mnie nauczyli tego w szkole czy na studiach, jak dużo bym dała, bo myślę, że byłabym w zupełnie innym miejscu dzisiaj, ale nie mieliśmy tego. Mhm. W szkole były zupełnie inne rzeczy, inne priorytety, inne wartości. W domu też nikt nie rozmawiał o emocjach na pewno i w sensie nie, na pewno nie w ten sposób. Więc ja myślę, że to po prostu przyszedł taki moment, nie wiem, tej ewolucji, takiej ewolucji własnej. No ale jak już w to wejdziesz, to trudno jest z tego wyjść, ale też myślę, że no, to źródeł pewnie jest trochę. Jakbym tak miała wymieniać, to nie wiem, myślę, że tak co najmniej z 20 osób mogłabym ci wymienić, Mhm. które gdzieś tam spotykałam na swojej drodze i po prostu je właśnie słuchałam, patrzyłam, co oni robią i mnie inspirowały. I myślę w ogóle, że jestem tam, gdzie jestem dzięki temu, że po prostu spotkałam na swojej drodze naprawdę mnóstwo fajnych, inspirujących osób. I się odważyłam po prostu, to jest raz, a dwa, plus jeszcze zawsze, wiesz, od, nie wiem, samego dzieciaka zawsze mnie towarzyszył sport w życiu, więc ja też dużo rozmawiam, przybywam, ćwiczę razem ze sportowcami, więc ja myślę, że tam też może był taki moment, że po prostu właśnie zaczęły się gdzieś tam myślenie o tym, że no dobra, ciało ciałem, ale jednak głowa jest ważniejsza. No i tak to poszło.
Tak Ważniejsza jest głowa? Okej. Jest ważniejsza. To jest początkiem. Ja myślę, że od głowy się wszystko zaczyna. Mhm. To, co powiedziałaś, przypomina mi rozmowę z Michałem Kazimierczakiem. Zapraszam do tej rozmowy. Okej, Petarda. nie słuchałam jeszcze. W naszym świecie jej jeszcze nie ma. Jej nie ma, okej. O. Mówię do tych, co są w innej równoległej rzeczywistości. Okej. I on tam właśnie powiedział te dwie rzeczy, które ty powiedziałaś. Czyli to, że to powstało wszystko dzięki ludziom dookoła, tak na dobrą sprawę, którzy go stworzyli. To nie jest tak, że on sam siebie stworzył i też mówił o sporcie. I że też bardzo mocno zwraca uwagę i ktoś ma duży plus, żeby na przykład wejść do jego ekipy, jeśli gdzieś tam w sporcie miał jakiekolwiek sukcesy, no bo to trochę świadczy o człowieku, o jego mindsetie. To jest taki trochę filtr też często. Oczywiście on nie musi istnieć, ale działa. No, sport mocno buduje dyscyplinę, to na pewno. Ja myślę, że dużo czego my mamy, to co mamy w przedsiębiorczości, to w sporcie można właściwie w linii prostej spokojnie zmapować. Tak mi się też wydaje. Chciałem, żebyś powiedziała, czym się zajmujecie, ale jak ostatnio o tym mówiłaś, to nie potrafiłaś jednego zdania powiedzieć. Jakbyś ale spróbowałabyś skwantyfikować to właśnie w prostsze zdanie? No to zdania to ci powiedziałam, tak, że głównie to zajmujemy się tym, żeby rzeczywiście zarządzający potrafili albo podejmowali lepsze decyzje z większą świadomością, a tak sprowadzając to do zupełnie matematyki, techniki, mechaniki, to wchodzimy do organizacji, do zarządu. Zaczynamy od układania po co, dlaczego, czyli świat nazywa to wizją, misją. Układamy to w strategię, układamy to właśnie w pomysł, czyli znaczy w zależności od tego, gdzie jest, na jakim jest etapie organizacja, gdzie jest ta strategia, jak ona wygląda i tak dalej, co kto nazywa. Wiadomo, że słownikujemy to i sprowadzamy to do jakiegoś one-pagera, my to nazwaliśmy. W sensie wrzuciliśmy to po prostu w taką jedną stronę, która przedstawia organizację, opisuje organizację na jednej stronie, więc układamy, często albo ją tworzymy, albo układamy po prostu z tego, co jest, weryfikując przy okazji dziury, luki i czy wszystkie rzeczy są naokoło uwzględnione, czyli zewnętrzne, wewnętrzne, już tu nie będę wchodziła w szczegóły. Na podstawie tych celów strategicznych właściwie to piszemy najczęściej OKR-y, czyli to jest takie coś, co jest pomiędzy długoterminową strategią, nawet jeśli ona jest na 2 lata, mam na myśli to długoterminowe, a czymś, co robisz na co dzień, tak? Czyli tydzień w tydzień jako zespoły, więc piszemy te cele. Cele dla mnie równe się OKR-y, czyli pomagamy, uczymy, jak to zrobić, jak to sformułować, skąd wziąć tą wartość biznesową, skąd wziąć te dane, jak to pomierzyć. Budujemy zespoły naokoło tych celów i pracujemy z tymi zespołami, czyli po prostu wchodzimy do organizacji i pracujemy z tymi zespołami autentycznie tydzień w tydzień. Tak samo pracujemy tydzień w tydzień z zarządami, patrząc po prostu, czy ta praca, którą my sobie romantycznie założyliśmy na etapie budowania tych celów, czy ona faktycznie nam potwierdza te nasze hipotezy strategiczne. Czyli tak naprawdę trochę naszymi rękami pomagamy zrobić ten PDCA, ten trochę iterację strategii za pomocą właśnie OKR-ów. No to tak w dużo mechanicznym skrócie to robimy. Czyli ja to rozumiem jako takie rzeczywiste, codzienne wsparcie w operacjonalizacji strategii? Tak, takie w 100%. Czyli ja nie przychodzę, nie wymądrzam się, mówię zrób tak, tylko przychodzę, robię to z tobą i pomagam ci to zrobić od A do Z na dole i pomagam ci wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję najczęściej, co dalej. Bo może się tak okazać, że potrzebujesz zupełnie czegoś innego. Bo wydawało ci się, że potrzebujesz to, ale okazuje się, że potrzebujesz coś innego, albo na przykład ta w ogóle forma pracy nie jest dla ciebie. Tak też się czasem okazuje. Co masz na myśli mówiąc forma? Mam na myśli zarządzania poprzez cele, mam na myśli nie poprzez zadania, no bo mówiąc zarządzania poprzez cele, mam na myśli zarządzanie
na efektach, czyli praca na efektach, na rezultatach, a nie na zadaniach. Czyli no dobra, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest takie, wiesz, przychodzę do ciebie i mówię zrób to, ale nie mówię ci tak naprawdę ani kontekst, ani po co to jest, tylko chcę, żebyś zrobił tą robotę i koniec. Praca z celami to trochę jest coś innego. Ja mówię ci, po co ja to chcę, co ma z tego wynikać, czyli powoduje, że ty jak będziesz robił tą robotę, to najprawdopodobniej użyjesz nie tylko rąk, tylko mózgu i swoich różnego doświadczenia i będziesz w stanie nawet powiedzieć, no ale ty chcesz ten efekt i chcesz, żebym to zrobił, ale to nie ma sensu. To może ja lepiej zrobię coś innego, tak? Czyli jakby używamy twojego doświadczenia, twojego profesjonalizmu i twoich kompetencji do tego, żebyś pomógł dowieść rezultat, a nie żebyś po prostu zrobił robotę. Ale niestety często jest tak, że w firmach, mimo że teorię wszyscy znamy, to w efekcie często ci ludzie przestają używać tego najlepszego doświadczenia, to tak naprawdę to, za co im płacimy, a robią robotę, którą im każą po prostu zarządzający. Robotycznie. Robotycznie to jest smutne, bo nie osiągamy tych dobrych efektów. A mówię o tym, że to nie jest dla wszystkich i znów nie mówię to w takim postaci pejoratywnej, tylko mówię o tym, że to nie jest dla wszystkich, bo nie każdy branża, nie każdy produkt, nie każda usługa, nie każdy no nie wiem, dobra, nie każdy obszar w ogóle pozwala na takie zarządzanie albo, nie wiem, umożliwia, tak, nie wiem, przykładowo akurat w budowlance nie pracowałam, ale no tak sobie wyobrażam, że na przykład w budowlance, no to by się na przykład nie do końca udało, nie, bo tam masz, wiesz, po prostu masz zrobić koniec i nie masz tam o celach gadać, nie? Natomiast znam też style zarządzania, powiedzmy jakbyśmy popatrzyli tam, wiesz, trochę na ewolucję organizacji, takie bardziej czerwone, pomarańczowe. Ty chyba nawet z Mariuszem rozmawiałeś, tak, o tym, nie wiem, Lalu pisze o turkusowych, tak, natomiast jak my popatrzymy na te poprzednie dużo organizacji, takie powiedzmy z wąsem, no to jeszcze pracują w tym modelu czerwonym, hierarchicznym bardzo mocno, czy pomarańczowym, no to tam to w ogóle nie jest jeszcze często nawet moment na to, żeby pracować w ten sposób. Tam musisz w ogóle zacząć jeszcze gdzieś wyżej, żeby nauczyć ludzi pracować z tymi efektami. Tam często ludzie oczekują od ciebie, żebyś ty im powiedział, co oni mają zrobić. Oni się w ogóle gubią w takim, w tej autonomii, wiesz, bo do autonomii też trzeba dojść, nie? Jakby musisz zespół umieć doprowadzić do tej autonomii. To jest świetna praca, ale to jest długa praca, to jest ewolucja. Natomiast nie każdy zespół od razu jest gotowy na taką autonomię, więc często to, co my robimy, że nawet piszemy cele i mówimy, że chcemy pracować na tych efektach, ale zanim to realnie dojdzie do realizacji w zespole, musimy zrobić kilka rzeczy, żeby w ogóle ten zespół komfortowo się czuł w takim sposobie pracy. Bardzo często jest tak, że nie wszystkie zespoły w ogóle w to chcą wchodzić, no bo to dla niektórych wręcz narusza, wiesz, takie poczucie bezpieczeństwa. Bo nagle ja muszę mówić, co ja mam zrobić, a nie dostaję to z zewnątrz i mi jest, wiesz, wygodnie, Bo muszę wziąć swobodnie. odpowiedzialność. Albo muszę wziąć odpowiedzialność, tak, no dokładnie, bo wiesz, ze swobodą idzie wielka odpowiedzialność. Wejdziemy w to jeszcze głęboko. Nie wątpię, jak zdążymy. Jak zdążymy, pewnie nie. Kto jest dziś w twojej firmie oprócz ciebie? W ogóle jak to wygląda, cała wasza struktura? Jestem ja i Mateusz jako dwa główne obracające. Mamy 2 dziewczyny, które nam pomagają powiedzmy w takiej sprzedażowo-social mediowej pracy. Mam kilka firm, które po prostu zatrudniam outsourcingowo do wykonania takich prac, które nie chcę robić, czyli jakby nie mam modelu takiego, że zatrudniam, tylko po prostu zatrudniam firmy do wykonania tych prac. I jakby jak współpracujemy z klientami, to dokooptowujemy naszych partnerów biznesowych po prostu do określonego rodzaju zadań, czy tam efektów, czy zleceń, w zależności od klienta, nie? Czyli jakby mam trochę taką sieć, powiedzmy, partnerów biznesowych, z którymi współpracuję, które nie jesteśmy jedną firmą, ale pracujemy dla jednego klienta. Spoko, to Tak jest to wygląda. ciekawy model. Czyli No, zobaczymy, na razie testujemy, nie? Bo tak naprawdę my bardzo mocno teraz testujemy różne sposoby.
Myślę, że to nie na ten wywiad też. Mhm. Dużo mam takich, wiesz, różnych myśli, co lepiej, co gorzej, co Okej. działa, co nie działa, czy mi się chce. Okej. Trochę Czyli szukam jeszcze szukasz trochę modelu. takiego modelu, tak. Mhm. Na razie testujemy z różnymi partnerami, jak to nam zadziała. Okej, czyli to jakbyś miała określić nie wiem, dojrzałość tej waszej organizacji, to ona, nie wiem, no zakładam, że trakcję już ma klientów, Tak. przychody są. Pytanie, czy ten model czujesz, że właśnie w najbliższych latach będzie mocno ewoluował? Cały czas ewoluuje. Tak naprawdę to, co robiliśmy 4 lata temu, dzisiaj to jest zupełnie czymś innym. A Mhm. mam takich klientów, z którymi zaczynałam dalej. To też ciekawie w sumie patrzeć na to, że przechodzimy z nimi na zupełnie inne usługi, na zupełnie właśnie inną współpracę, mimo że zaczynaliśmy od czegoś innego. Bardziej z ich inicjatywy, czy z Z twojej? naszej. W sensie my to Okej. robimy w sposób przemyślany, bo my rzeczywiście sobie układamy jasny proces, jak pracujemy z klientem, go testujemy, patrzymy, czy nam działa. Jak zadziała, to testujemy u innego. Jak zadziała, to testujemy dalej. Jak nie, no to po prostu kończymy i szukamy czegoś innego. Więc akurat Mhm. to mamy dość w taki bardzo systemowy sposób przemyślane. Natomiast my jesteśmy na takim etapie ciągłego eksperymentowania, bym tak powiedziała, i wyobrażam sobie, że za 2-3 lata ta firma może wyglądać zupełnie inaczej niż teraz. W sensie jestem na to otwarta i nie mam czegoś takiego, że mam potrzebę zachowania statusu quo. Zupełnie nie. Okej, czyli bardziej poznajesz to, jak ta firma powinna się zmieniać, niż ty po prostu narzucasz tą zmianę? Dobrze to czytam? W sensie nie. Nie. Wiemy po co, wiemy dlaczego, wiemy mniej więcej jak chcemy to iść, ale właśnie to dochodzenie po prostu, ja dlatego mówię, że dla mnie taka praca, wiesz, jakby taki rozwój firmy to jest droga, tak? Czyli jak po prostu ja w sposób uważny obserwuję, co mi się dzieje, no bo to, tak jak mówisz, trakcję już mamy sporo klientów, wiesz, jakby no jestem w stanie wyciągać już wnioski z różnych współprac. Natomiast ja traktuję dalej to trochę nie, że jak zabawa, ale ja nie mam takiej presji, że ja muszę, wiesz, ja muszę mieć coś z tego, co będzie miało bardzo określony kształt, który ja sobie założyłam i teraz będę się jego trzymać. Okej. Bardziej wychodzimy z założenia, że możemy sobie eksperymentować, bo to jest nasze. Robimy sobie z tym chcemy. Wiesz, jak sobie, no ja niestety mam ten... Cześć Mateusz, pozdrawiam cię. Mateusz się zawsze śmieje, że jakby ilość pomysłów na minutę, które ja mam, które bym chciała zweryfikować, to jest naprawdę ogromna. Więc jak ja wpadam na jakiś super pomysł i jak już on rzeczywiście wydaje się być taki w miarę, wiesz, że ja mogę go tam włożyć, no to po prostu to robimy, więc niestety nie mogę zagwarantować, że jutro nie wymyślę coś zupełnie nowego i to będzie fajne i będziemy to robić. I nie zaczniecie produkować basenów, tak? Jest taka, w sensie basenów może nie, bo nie umiem pływać, ale bo się na tym nie znam, natomiast kto to wie. Ale jest kilka pomysłów, o których nie będę mówiła teraz. Jest kilka pomysłów takich właśnie bardziej spółek zagranicznych, które byśmy chcieli tam trochę poporobować różnych rzeczy. Okej. Ale nie w Polsce. Nie w Polsce. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, bo lubię pracować po angielsku. Okej. W sensie Tak? po prostu naprawdę lubię pracować po angielsku. Tak. Lepiej się faktury wystawia w innej walucie? To na bank. Oczywiste, tak. Okej. Czy jesteś w stanie się podzielić, jakiej wielkości to jest biznes? Jakie macie przychody roczne? Wiesz co, w tym roku myślę, że do 1 miliona dojdziemy. Okej. Dobra. Mam nadzieję. Czy jakimiś liczbami jeszcze byłabyś w stanie się podzielić, żeby zarysować w ogóle, nie wiem, czy liczbę klientów, czy jak to w ogóle jest? Czy ci klienci pracują z wami, wiesz, bardzo długo? Jasne. Jacy to są klienci? Nie mam problemu, w sensie nie ma żadnych tajemnic akurat w tym zakresie. Nie mam w ogóle żadnych tajemnic. Zapytałam nawet Mateusza przed wywiadem, czy mamy jakieś tajemnice. On mówi, nie. Okej, zanotowane.
Ale nie. Słuchaj, ja robię filtr, nie? Nie, ale Dobra. tak zupełnie poważnie, wiesz co, w tej chwili nawet mamy policzone, mamy ponad 25 chyba klientów, Okej. które przez nas przeszli, jeśli chodzi o takie wdrożenia. Ja nie liczę tych szkoleń, takich indywidualnych konsultacji, tylko takich faktycznie, z którymi po prostu dzień w dzień pracowaliśmy, to ich było tak z 25. Rozmiar tych firm jest, mocno się waha. Mam takie, co jest kilka tysięcy, 800, 500 i większość klientów to jest 200, 150, 300 osób. To jest taka mniej więcej skala, ale mam też sporo klientów mniejszych, takich, które na przykład, takie fajne firmy, które na przykład świadomie zaczynają rosnąć. I nawet wiesz, tam od 10-30 osób mówią, że chcą już w DNA, w organizacji wprowadzać ten sposób zarządzania, nawet gdzie niektóre rzeczy jeszcze się wydają mocno na wyrost, więc my często im na przykład konsultujemy albo strategię, albo pomagamy im tylko napisać cele, tam nie wchodzimy za daleko, chociaż to też różnie bywa, ale powiedzmy krócej współpracujemy albo współpracujemy tak bardziej z doskoku. To też mam takie małe firmy. Długość współpracy, najdłuższy klient dzisiaj ma 2 lata, ale i tak uważam, że to jest za długo, w sensie, bo oni chcą. Ja tak, no, optowałabym, że naprawdę ten taki rok to już jest taki maks, w sensie, że chciałabym, żeby rzeczywiście po roku już dochodzilibyśmy do takiego super idealnego stanu i żeby raczej dalej już była tylko, wiesz, taka konsultacja, ewentualnie gdzieś tam wsparcie, Taki wdrożenie. maintenance, tak? Tak, bo mi naprawdę zależy na tym, żeby ten mózg, tak jak ty na początku powiedziałeś, włożyć do tych organizacji, tak? Bo ostatnie to, co chciałabym robić, to ich uzależniać od siebie. To jest po prostu najgorsza ever rzecz, którą ja bym sobie wyobrażała od takiej współpracy, że oni są po prostu od nas uzależnieni. No, przychodowo fajnie, nie? Fajnie, ale jakby znów z mojej perspektywy to mi po prostu nie układa Jasne. się w to, co ja chcę robić, tak? Bo tak, oczywiście pieniądze są ważne i to jakby ostatecznie wystawiasz fakturę, wiadomo, natomiast u mnie musi za tym coś jeszcze iść, nie? Że jakby nie byłabym w stanie robić rzeczy, które nie przynoszą wartości. Trudno, może to jest idealistyczne, ale tak mam i po prostu wolałabym dostarczyć jakość i wolałabym nie móc, jakby nie musieć później, wiesz, ze wstydem patrzeć w oczy, jak, nie wiem, nawet na rynku. Kurde, my wszyscy rozmawiamy ze sobą, ten rynek jest mały, my się Tak. wszyscy znamy i nie chciałabym, żeby ktoś powiedział, kurde, Lena z Mateuszem taką fuszerkę odwalają na tych, że ładnie opowiadają na tych kawkach, co robią, a później, wiesz, przychodzą do klienta i odwalają fuszerkę. Wolałabym, żeby tak nie było, nie? Więc jakby z mojej perspektywy ta jakość jest zarąbiście ważna. I zgubiłam wątek. Jaki zysk jesteście w stanie wypracować? Jakie zyski? Zobaczymy. Poziom inwestycji w mojej głowie jest, wiesz, wysoki. Okej. Zobaczymy. Na razie A, zobaczymy. bo też chcecie reinwestować, tak? Ja bym bardzo chciała, tak. Mam różne myśli w głowie. Natomiast no, z długości, no to takie 2 lata, to jeszcze jakby wracając do liczb, już złapałam ten A wątek. LTV klienta, jesteś w stanie określić, ile tak średni klient z wami przez takie, nie wiem, rok transformację, przez cały czas współpracy wydaje u was? Lubię to pytanie. Klient też zawsze pyta o to, jak Tak. zaczynamy współpracować, Jaki ticket? więc opowiem tą historię, bo Dawaj. to jest trochę tak, że jak kogoś zapytasz, jak szybko, nie wiem, na przykład dzisiaj nie biegasz, a chcesz zacząć biegać, albo Tak. nie odżywiasz się zdrowo, a chcesz zacząć odżywiać się zdrowo, albo nie wiem, więc ja sobie zawsze zadaję takie pytanie. Kiedy ostatnio wprowadziliście jakąś zmianę, ile zajęła wprowadzenie tej zmiany? Dowolna zmiana. W organizacji, Dobra. u siebie, prywatnie, bo to jest wprowadzenie zmiany. To jest tak naprawdę umiejętność organizacji, to zależy, jak ona już jest przygotowana do tego, żeby tą zmianę wprowadzać, w rozumieniu, że ma taką cechę, że te zmiany im przychodzą łatwo, trudno. Wiesz, są organizacje takie na przykład machiny, takie mocne machiny, że taką zmianę można wprowadzać i 3 lata, a dalej efektu nie widać.
A są takie organizacje, mam takiego ulubionego jednego klienta, nie, mam dużo ulubionych klientów, ale jednego, gdzie oni po jednym kwartale po prostu ja siedziałam z tymi zespołami i oni robili sami te retrospektywy i wyciągali takie wnioski, że ja słuchałam na koniec kwartału i ja myślałam, że to jest takie, wiesz, że oni specjalnie mówią, żeby mi było miło. Ja miałam takie wrażenie, że tak jakby ktoś czytał z mojej książki, co oni, ja mówię, ale na pewno tak myślicie, ale że co, tak, że, Okej. bo tam akurat Czyli to oni było- postawili. Czyli to było dobre, tak? Dla mnie to było takie wręcz aż tak szybko, no, więc niektóre firmy są w stanie po kwartale naprawdę dokonać już mini zmiany i już pracować w ten sposób, ale to wymaga, dobra, teraz rzucę to ulubiony buzzword wszystkich, kultura organizacyjna, cokolwiek to znaczy dla każdego. Mhm. Natomiast to wymaga takiej kultury, więc jak mi pytasz, dobra, ale ty zapytałeś też o LTV, tak? To trochę o coś innego, natomiast to jest powiązane z tym, czyli jakby taka długość prowadzenia tej zmiany mocno zależy od tego, jak skostniała jest ta organizacja, jak zarządzamy i też po prostu jak umiemy w ogóle wprowadzać jakieś zmiany, bo wiesz, z zewnątrz zarząd może być super chętny do zmiany, w ogóle tak, lecimy wszyscy teraz w kosmos, idziemy, nie? A później masz middle management, nawet w takiej mniejszej organizacji wystarczy, że tam, nie wiem, większość ma, wiesz, te core teamy, czy tak zwanych dyrektorów, tam zależy jak zwał, tak zwał, headzi, VP-ki, różne firmy różnie to nazywają. No i tam na przykład masz beton. Taki beton w rozumieniu, że po prostu boję się zmian, nie lubię zmian, nie chcę zmian, boję się o swoją pozycję, właściwie to nie jestem do końca przekonany. No i możesz super chcieć tą zmianę. Mhm. I nawet na dole i na górze, ale jak masz middle management, który w ogóle nie jest przygotowany, nie ma kompetencji do tego, żeby ten zespół poprowadzić zmianie, no to jesteś wiadomo gdzie, nie? I wtedy potrzebujesz po prostu więcej czasu, więc trochę robię najpierw wywiad, jak ktoś pyta właśnie ile taka zmiana zajmie, jak to wygląda ogólnie dzisiaj. I No dobra. no. Powiedziałaś 2 lata to długo. Ile to jest krótko? No taki Ultra kwartał krótko? dla mnie to jest super. To jest super, tak? To jest w ogóle uważam, że Okej. Czyli możemy sobie szybko. powiedzieć, że rok. ja myślę, że rok to jest taka optymalna, no. No, da się odpowiedzieć, nie? Nie, super. Nie, no fajnie, tak. No. No. Ogólniajmy pewnie. Zróbmy jakąś statystykę. A co tam? Czyli ty uważasz, że ten główny faktor to jest już wypracowana zdolność do zmiany i pewna elastyczność wewnątrz organizacji, tak? Albo otwartość umysłu. Mhm. W sensie Okej. otwartość, taka elastyczność, Mhm. że mniej ego, więcej ciekawości. I Bo da jak się to mamy- zmierzyć. Oj tak. To wchodzisz do pokoju i tak tak wiesz. Trochę. Już wiesz. Okej. To widać. W sensie no. Okej. Ja jestem w stanie to stwierdzić na rozmowie ofertowej, ile to zajmie. Super. No Po- tylko później muszę po to ego wytłumaczyć. ownera. Nie? Okej, a to jest trudne. Muszę znaleźć argumenty, dlaczego tak. Rozumiem. W sensie, jak ja to widzę, rzadko mi się zdarzyło tak bardzo się pomylić. Wręcz wolę się pomylić i później zaskoczyć, Mhm. ale no to widać, wiesz, często tam no w takich różnych, dobra. Ale Pomijmy widać to po ownerze, tak? Po tym, tak, po prezesie tym i tak jak dalej. podpisujemy umowę, po tym jak szybko chcemy zacząć, jak właśnie w jakie detale wchodzimy, co okej. potrzebujemy, jakie pytania zadają. Mhm. To można naprawdę fajnie wyliczyć, w sensie i to znów. Ja nie chcę, żeby ktoś jakby pomyślał, że ja tu nie wiem, Boże, co ja tu gadam, w ogóle najmądrzejszy na świecie, wie, kurde, wszystko i po prostu potrafię przewidzieć, jak to działa. Nie, ale widziałaś to już tyle razy, to jest po że prostu jesteś w kwestia stanie naprawdę przewidzieć, tak? doświadczenia, tak? Że jak ktoś mnie pyta, ile nam to zajmie, no to jestem w stanie powiedzieć. To dużo zależy na przykład właśnie od struktury organizacyjnej, na jakim etapie jesteśmy. Dużo firm, wiesz, w których wchodzimy, oni są na przykład na etapie transformacji i często te transformacje są o wszystko, nie? Łącznie z na przykład, to jest ten mój ulubiony temat,
Dużo firm jest w trakcie transformacji, myślenia z output thinking na outcome thinking, nie? Czyli myślenia z feature'ozy na myślenie wartości biznesowej. No to zależy od tego, jak wiesz, masz fajnie poprowadzone, powiedzmy, tą transformację, takie myślenie o tym, znów zadaniami do myślenia o tym, wiesz, o kliencie, o jaką wartość dostarczasz, w jaki sposób ją dostarczasz, jak eksperymentujesz, jak w ogóle iteracyjnie pracujesz, czy no, to są takie mindsetowe rzeczy, które po prostu wymagają czasu. I znów zależy od tego, jak szybko chcemy to zrobić i jak albo jak rynek na nas też to wymusza, nie? Bo często jest tak, że rynek na nas mocno coś wymusza i nie mamy wyjścia. No to wtedy ja mam łatwiej, bo jak jest jakaś sytuacja taka kryzysowa, bym powiedziała, to ja mam łatwiej, bo rzeczywiście te zmiany najprawdopodobniej szybciej pójdą, bo jest jakiś trigger. Miałam kiedyś takiego klienta, w sensie mamy go cały czas i go tam raz na jakiś czas konsultujemy, strategicznie akurat. Mamy taki zespół tam strategiczny, który do nas raz na jakiś czas pisze i prosi, żebyśmy po prostu pozadawali trudne pytania właśnie na temat strategii i celów. Takie też rzeczy robię. To oni mają tak dobrze, oni są super na rynku, w sensie mają wszystko, wiesz, jakby nie ma żadnego tam argumentu na to, żeby rzeczywiście, więc tam nie jest często kwestia tego, że musisz coś koniecznie dokonać, jakiejś zmiany takiej, że ja nie wiem, zrestrukturyzować coś, tylko oni czasem potrzebują po prostu odbić myśli, nie? Czy w dobrą stronę idą, czy, ale to są normalne firmy, które odnoszą naprawdę ogromny sukces na rynku, czy polskim, czy międzynarodowym, nie? I oni nie mają takiego, wiesz, jak to się mówi, takiego tam triggera, można powiedzieć, czy tam kopa, żeby, nie wiem, teraz coś w tej chwili koniecznie zmieniać na gwałt, ale będą robić rzeczy, które nie wiem, może im tam coś usprawnią, Będą się diagnozować. nie muszą, tak, ale no, będą robić naprawdę to wolnie, bo wtedy motywacja jest też, wiesz, inna. No jak, wiesz, miliony kapią, no to tam nie masz zazwyczaj wielkiej motywacji do tego, żeby się szybko zmieniać, nie? Tak. Bo jest argument. W sensie no bo ja nie jakby wiem, po bo co? jeszcze nie kapało do mnie Nie miliony. kapało. No ale, to firmy, które jakby ale tak. często pracuję z Czyli jak jest dobrze, dużym, to się nie zmienia. jak jest dobrze, tylko to jest też niebezpiecznie, nie? Bo jakby dobrze może być dzisiaj, a akurat już mamy kilka przykładów i miałam firmę, wiesz, gdzie było super dobrze, przyszedł COVID, musisz zmienić zupełnie swoją strategię. Wojna, musisz znów zmienić, odwrócić zupełnie. Teraz tak, jeśli masz te mechanizmy w organizacji fajne, które działają, że już nie musisz być takim, wiesz, wielkim tym, który wolno zmienia się, a po prostu masz to, no to taka, wiesz, zmiana na rynku, zmiana strategii i szybko ją zaaplikowania w całą organizację. Jak masz to przygotowane wcześniej, to po prostu mniej ci boli. Jest tańsze. I wtedy nawet jeśli jest dobrze, a jutro będzie niedobrze, to jesteś po prostu przygotowany. My znów wracamy, zobacz, do tej rezyliencji, do tej tak naprawdę umiejętności dostosowania się do zmian, nie? Jak cię pięknie zamknęłam wątek. Bardzo ładnie. Patrz. Bardzo ciekawe. A mimo, że tak popłynęłam. Tak. Ty działasz w swojej firmie jako konsultant też, wdrażasz te zmiany operacyjnie. Przemek Jóźwiakowski ostatnio, zapraszam do rozmowy drugiej petarda. A jest w tej czasoprzestrzeni? Jeszcze nie. On definiuje biznes, mówiąc między innymi, że to jest coś, co możemy sobie wziąć i sprzedać bez siebie. Coś, co jest odrębne od ciebie. I teraz pytanie, czy ty też to podobnie definiujesz i czy dałoby się, czy twój biznes będzie kiedyś w takim etapie, patrząc na to, że ty siedzisz operacyjnie i masz tą wiedzę, czy będziesz chciała, nie wiem, wykształcić kogoś, kto cię zastąpi w tych transformacjach? Jak to widzisz? Trochę dotykasz tego skalowania, o którym mówiłeś, nie? Już tam poruszaliśmy parę pytań temu. Myślę, jak myślisz o Wiesz biznesie, co, chciałam tak w dowiedzieć. sumie odnieść się trochę do tego, bo Paweł Korycki chyba o tym często mówi, ze Sprzedaj Firmę. O tym, że wiesz, możesz budować firmę w różnych
kategoriach, tak? Są firmy rodzinne, są firmy lifestyle'owe, które po prostu są sposobem na życie, są firmy, które są sposobem na to, żeby po prostu mieć relacje, z kimś pracować, są firmy takie, które budujesz na sprzedaż właśnie takiej niezależnej. To nie jest tak, że zawsze jest, wiesz, ten jeden. U mnie na dzień dzisiejszy to jest raczej lifestyle'owa firma, nie? To nie jest firma, którą bierzesz, jesteś w stanie sprzedać, bo ona opiera się dzisiaj o moją wiedzę, o wiedzę Mateusza i ona nie jest w żaden sposób, w łatwy sposób skalowalna na ten moment, nie? A Tak w będziesz, skrócie. będziesz pracować nad tym, żeby No to to, co ci zmienić? powiedziałam, nie? Że tak naprawdę to jest kwestia znalezienia tego modelu, natomiast na ten moment w tym modelu, który jest, ja nie widzę jeszcze tego super sposobu, w sensie może inaczej. Wiem, że są takie modele, wiem, jak to robią chłopaki tutaj z naszego najbliższego otoczenia, natomiast ja jeszcze nie mam takiej super pewności, że ja tak chcę. Nie? Że jakby... Właśnie o to miałem pytać, czy tak, chcesz w że ogóle w tę stronę iść? na ten moment to jest okej, tylko no ja muszę po prostu, wiesz, poodrzucać te wszystkie rzeczy, które nie chcę robić, nie? Bo jednak tam z tych operacji to nie jest też takie znów czarno-białe, bo z tych operacji możesz po prostu parę rzeczy poodrzucać i my to właśnie robimy takim outsourcem po prostu do różnych innych osób. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że będę robiła tylko część z tych rzeczy, które robię dzisiaj, a część oddawać właśnie komuś innym konsultantom, tak? Czyli właśnie, nie wiem, działać trochę na zasadzie takiego modelu właśnie współprac, nie? No bo są takie podobne różne modele. Natomiast my na razie jeszcze szukamy i my trochę to szukamy przez te partnerstwa biznesowe, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Musimy przetestować, wiesz, trochę na tym mechanizmie, który my mamy, bo my też robimy trochę specyficzną rzecz. Od samego początku o tym rozmawiamy i testuję. Na razie testuję i patrzę, nie? Ja tak trochę jestem, że ja jestem raczej w drodze, w sensie wiem, że uczę ludzi pisać cele i też pracuję na celach, natomiast dla mnie droga jest ważniejsza. Okej, dobra, W czuję sensie jestem w stanie w połowie drogi stwierdzić jednak, że chcę coś innego. Dobra, czy to, że właśnie firma jest w pewien sposób uzależniona od ciebie, czy to sprawia, że tak czy siak możesz, nie wiem, wyjechać na miesięczne wakacje? I to będzie działać? Tak. Tak? Tak, dzisiaj właściwie ja myślę, że ja odzyskałam to, czego potrzebowałam, totalną wolność i to jest dzisiaj moja decyzja, tak? Czy ja pracuję z domu, z jakiegoś innego kraju, czy ja robię sobie 2 dni wakacji, czy tydzień wakacji, czy 2 tygodnie wakacji. No, sam zapytałeś, tak? Ja też nie pracuję sama, więc mogę sobie na to dzisiaj pozwolić. To nie związuje mi, nie wiem, zupełnie rąk. No wiadomo, że są takie okresy jak dzisiaj, tak? W tej naszej czasoprzestrzeni, gdzie jest tego więcej, bo jest sezon, bo zamykania kwartału, otwierania roku. Tego jest wiadomo więcej i no, ale no tak jak w każdej pracy. Ja myślę, że jakby wiesz, samo dążenie do tej jakby doskonałości, do tego tam, gdzie powiedzmy chcemy być, ale nie wiem, z parę miesięcy temu ja już byłam w takim momencie, gdzie właściwie mogę powiedzieć, że kurde, ja jestem tam, gdzie chciałabym być. No ale mnie znów za mało, więc znów rozwój, więc znów jakieś nowe usługi, znów jakieś nowe eksperymentowania, no i po prostu, więc wiadomo, że znów wpadasz w ten taki kołowrotek, że musisz to zsetapować, musisz zrobić system, musisz go przetestować, musisz go zweryfikować, zobaczyć, czy działa więc to jest tak trochę samo napędzający się mechanizm. Znaczy z mojej głowy. Okej. Sam się nie napędza. Tak. Mówiłaś o tym właśnie i drugi raz o tym wspomniałaś, że przedsiębiorcy właśnie trochę tak mają, że próbują bardzo dużo rzeczy dotknąć, cały czas ten mechanizm komplikować, powiększać, zmieniać, rozszerzać właśnie horyzontalnie też o tym myślę. Czy to jest coś, czy swoich klientów też uczysz takiego myślenia, czy odwrotnie, żeby się skupiali na tym, w czym są dobrzy i jak to jest u ciebie? Ktoś kiedyś powiedział, mam bardzo słabą pamięć do nazwisk i czegokolwiek, co ma, wiesz, Ja ramy. to samo wiem. Tak. Musiałabym to zapytać, ale ktoś powiedział, że coś, co jest dobre dla innych, niekoniecznie jest dobre dla ciebie.
I to dotyczy tego skupiania. Osobiście uważam, że skupianie jest dobre i to, czego uczę innych i zachęcam innych do tego, żeby skupiać się na rzeczach, które są właściwe i przynoszą najwięcej rezultatu i umiejętnie mówić nie na rzeczy, które się wydają atrakcyjne, ale nie przyniosą w ogóle tej wajchy i nie przyłożą cię wcale, ale jarasz się, że to robisz. Tylko to znów nie ma czarno-białej, moim zdaniem czarno-białej odpowiedzi. Bo są osoby o pewnym stylu myślenia, działania, dla których to rozproszenie nie szkodzi osiąganiu efektów. Czy jakby dopóki to nie szkodzi, to dla Okej. mnie to jest okej. Tylko jak to wykryć, tak? Nie? Jak w ogóle to zidentyfikować? Nie wiem. W sensie nie wiem. Super, że pytasz, bo o to mnie... Tak myślałam, widziałam to w oczach, że o to zapytasz. Nie mam pojęcia, w sensie mogę tylko bardziej, tak wiesz, weryfikując, czy to faktycznie działa, natomiast mimo wszystko w znakomitej większości organizacji skupienie jest lepsze niż rozproszenie. Mhm. Szczególnie jak organizacja jest większa, jak rośniemy i pojawia nam się, w jednej firmie usłyszałam w ogóle, wiesz, taki tekst, że no wszystko jest ważne. I to jest okej, dopóki to nie sprawia tego, że ludzie na dole, które pracują w zespołach, nie wiedzą, co wybrać. Albo nie wiedzą, jak podjąć decyzję, albo nie mają żadnych kryteriów decyzyjnych, albo są tak zaorani robotą, że nie wiedzą, w co łapy włożyć i to też nie przynosi efektów, więc jakby no mówię, znów brak generalizacji, ale uważam, że skupienie jest dobre. U mnie prywatnie różnie to bywa. W sensie ja lubię próbować rzeczy, rzeczywiście lubię uruchamiać nowe, ale myślę, że akurat przez ostatnie lata nigdy nie byłam bardziej skupiona niż teraz na jednej Okej. rzeczy. I to jest przyjemne. Mateusz też ci pomaga w tym, Oj, żebyś... bardzo. Tak? Tak, Mateusz myślę, że jest... Z Mateuszem mamy właśnie taką fajną synergię, że tak, no, to jest takie dwie przeciwności. Jesteśmy zupełnie na dwóch różnych biegunach, bym powiedziała, czy jest stylów myślenia, działania, ale tak, dzięki Mateuszowi dużo też potrafię się skupiać. I fajnie przegadujemy rzeczy i jakby wiesz, je sortujemy jeszcze zanim ten pomysł gdzieś tam u mnie już ucieknie w realizację, bo to u mnie to wiesz, tylko kwestia, wystarczy powiedzieć, dobra, lecimy, nie? Ja nie mam w ogóle ograniczeń, żeby zacząć coś kolejnego robić, a jeszcze mam najgorsze w głowie, że ja jeszcze muszę to skończyć, więc ja nie jest tak, że wiesz, jak większość ludzi też, że zaczyna i nie kończy, ja mam tak w głowie to zakorzenione, że jak już coś zaczęłam, to ja muszę dokończyć. I to jest dopiero zabawa. I jak się pojawi 10 takich rzeczy, to... No to wtedy cierpie rodzina i wszyscy, wiesz, naokoło, wiadomo. Ktoś zawsze cierpi, nie? No, tak. Rozumiem to. Ktoś musi. Rozumiem W to. sensie, no, mam nadzieję, że nie, ale tak. Co to jest strategia? Ty patrz, tendencyjne pytania się zaczęły. No dobra, skończyły się. Strategia, tak w dużym skrócie, dla mnie to jest bardzo dobry pomysł. To jest dobry pomysł, jak pójść do przodu i przyłożyć wajchę i żeby wygrać. Taka inna definicja trochę. Dla mnie to jest pomysł w oparciu o wiedzę, o dobrą wiedzę tego, jak działa rynek, dla kogo ja coś robię, co chcę monetyzować i za pomocą jakiego modelu biznesowego chcę robić. To jest rozumienie trendów, ale też grube rozumienie tego, jak działa moja organizacja, jakie ma ograniczenia i jakie ma możliwości. I strategia dla mnie to jest dobry pomysł. Przede wszystkim dobry pomysł. Mhm. Da się stworzyć dobrą strategię na początku tworzenia biznesu? Nie. Dobra, to który moment jest dobry i jaka powinna być pierwsza strategia w takim razie?
Wiesz, mówiłaś o tendencyjnych pytaniach, zaraz... No, trochę tak już pojechałeś, więc Zaraz. niestety skończyła się ta, wiesz, przestałeś mnie zaskakiwać. Dobra. Gdzieś ostatnio mieliśmy tą dyskusję na Foundersach. Brałam udział w panelu dyskusyjnym, Mhm. gdzie właśnie rozmawialiśmy o tej strategii. Pewnie znajdę zaraz, w sensie od tego momentu pewnie zaraz połowa przestanie nas oglądać. Bo są różne zdania, różne myśli, praktyki, różne doświadczenia po prostu na ten temat. Ktoś może powiedzieć, dobra, dobrą strategię możesz napisać od samego początku. No dobra, ale jak nie masz product market fitu, jeszcze nie wiesz co, gdzie, dopiero eksperymentujesz, to jakieś założenia pewnie możesz poczynić. No od czegoś zaczynasz i coś testujesz, więc możesz nazwać to strategią, ale to nie będzie strategia na rok, tylko może nawet na 3 miesiące, na 6 miesięcy, tak? No musisz najpierw to ogarnąć. W którym momencie? Myślę, że właśnie w takim momencie, kiedy jesteś w stanie przewidywać chociaż trochę przyszłości, w sensie patrzeć na to przyszłościowo i znów dla mnie strategia to nie jest jak w dużych często organizacjach postrzegane, że wiesz, jakiś wielki dokument, który piszemy raz na 5 lat i kładziemy do szuflady i zapominamy, tylko strategia żyje. Dla mnie strategia to jest coś, co żyje i w coś, co zaglądam co najmniej raz na miesiąc, weryfikując, czy założenia, które tam poczyniłem, mają ręce i nogi. Więc jakby z tej perspektywy możesz powiedzieć, że to możesz mieć od samego początku, ale nie każda firma ma strategię. Nie każda firma może inaczej. Jak nie ma strategii, to nie znaczy, że nie wiem, nie będzie żyła. No, wiele firm działa na bieżączce, na business as usual, utrzymując klientów, dopóki rynek jest, dopóki wiesz, wszystko działa, nie chcę jakby jakoś tak bardzo kierunkowo rozwijać, rosnąć, po prostu działa, to też jest okej, nie? Więc nie mam dobrej odpowiedzi dla ciebie. Niestety. No właśnie to też Michał Kazimierczak powiedział, że Kurde, muszę gościa poznać. tak, bardzo Dobrze. dobry człowiek. Powiedział, Pozdrawiamy. że jak działasz na jakimś rynku rok, to nie możesz mieć dobrych przemyśleń na ten temat. No bo nie masz, ale tak a propos, No. z drugiej strony, mam też takiego klienta, który ma 10 lat doświadczenia. Właśnie do tego chciałem dążyć. I ma teoretycznie dane i teoretycznie ma rynek i jakby ma doświadczenie, wie z czego się uczy, a też im jest trudno czasem napisać strategię, bo na przykład nie mają właśnie tego nawyku, wiesz, wyciągania wniosków, patrzenia na właściwe dane i to często powoduje to, że w ogóle trudno im napisać strategię. Na przykład takie firmy często mają taką strategię, chcemy dobrze obsługiwać klientów, chcemy dobrze, żeby nasi pracownicy się czuli dobrze, chcemy utrzymywać revenue na poziomie takim i 4. obszar, chcemy, żeby nasze procesy były optymalne, czyli ten balance scorecard, nie? Czyli 4 obszary, ma być po prostu dobrze. No to jest continuous improvement, tak? Czyli to jest takie po prostu zwykłe usprawnianie, to nie jest strategia, To nie jest strategia, to nie jest strategia, tak? A dużo firm ma taką strategię, nazywa ją strategią, tylko po czym to możesz poznać? No jak, wiesz, na dole podejmując decyzję o tym, czy wchodzimy w tą inicjatywę, czy inwestujemy w to, czy to i tak naprawdę nie masz żadnych kryteriów decyzyjnych, tylko ktoś, kto głośniej krzyczy albo, nie wiem, akurat ma lepszą pozycję, czyli tak zwane Polityka. HIPO, tak? Czyli znasz tą zasadę, nie? Że tam najbardziej opłacalna osoba, najwyżej opłacalna osoba może podjąć decyzję, czy to jest ta właśnie metoda, no to jakby jak dochodzimy do takiego momentu, no to nie jest strategia, to nie jest dobrze, nie? Więc znów to nie chodzi o... No dobra. Czyli... No to spróbujmy to rozkodować. Dobra. No dobra. Mamy tak. Mamy z jednej strony coś, co jest, co mówi to będziemy robić dobrze, to będziemy robić dobrze, to będziemy robić dobrze. Dlaczego to nie jest strategią? To nie jest żaden pomysł, bo nie wie, jakby, Dobra. bo to nie jest żaden pomysł, który ci pozwoli po pierwsze powiedzieć, jak będę robił to będę zawsze osiągał sukces. To jest po prostu, jak będę robił to będę
na tym mniej więcej poziomie, ale dalej nie wiem, nie mam 100% pewności, bo jak ktoś, nie wiem, strzeli z rynku, no to może być bardzo różnie, nie? I tak naprawdę, czyli ty nie ustawiasz organizację po to, żeby rzeczywiście ona skupiała się, bo pod te 4 obszary możesz wszystko podrzucić, nie? I teraz, nie wiem, jak będziesz się zastanawiał, czy sfinansować jedno, drugie, czy nie wiem, taki produkt, czy wypuścić taki produkt, no to tak naprawdę trochę możesz wszystko, jakby, jak to banalnie, Alicja w Krainie Czarów, nie? Czyli jeśli nie wiesz, gdzie chcesz iść, to wszystko jedno, jak pójdziesz. Mhm. Więc to tak trochę mniej Okej. więcej w Czyli tą po stronę. co jest strategia? Żeby się skupiać. W jakimś kierunku, tak? Tak. Mhm. Dobra. I żeby umieć A po co się skupiać? podejmować decyzje. A po co się skupiać? Okej, grubo, no dobra. Po co się skupiać? Wiesz co, wróć, bo prowadzisz w sensie jakby, wiem, że odpowiadając w ten sposób na pytania, zaraz dojdziemy do jakiegoś takiego momentu, w którym tak naprawdę nie odpowiemy sobie na pytanie, Tak. tylko po prostu idziemy jakby dalej, wiesz, w tym nurcie. Dla mnie to trochę jest pytanie, po co istniejemy jako organizacja, czego potrzebujemy i gdzie siebie widzimy. Więc dla mnie strategia to jest krok w kierunku wizji. Tak? Czyli jeśli ja mam jakąś wizję jako właściciel, owner, zarządzający, to dla mnie to jest krok, co ja mogę zrobić, żeby do tej wizji dojść. Instrukcja. Sposób, pomysł. Dobra. Dalej wracamy do tego. Czyli i tak zaczynamy od tej wizji, nie? Mhm. Dobra, czy jeżeli miałbym 15 lat doświadczenia, albo ktoś inny, nie ja akurat, ktoś z dużo większym mózgiem. Nie znam. Niż ty, oczywiście. Żarcik. Podobno nie chodzi o wielkość. Miało ci się miło zrobić. Tak, okej. Czy jeżeli ktoś ma 15 lat doświadczenia w branży, naprawdę ją znam bardzo głęboko, jest, nie wiem, zniszowany i w tej niszy widzi, że coś się dzieje, to czy taka osoba jest w stanie już na samym początku, na fazie pomysłu, stworzyć dobrą strategię Może. dla firmy? Może. Ale to dalej będzie jest musiała to zgadywanie. weryfikować. To jest dalej pomysł, który musisz przeiterować, tak? No dobra, powiem ten banał. Dobra. Nie wiem, może tego oczekujesz. Nie, że, nie wiem, ja nic nie oczekuję. dobra tylko pytam. strategia bez egzekucji to jest, wiesz, tylko halucynacja. Dalej musisz to zweryfikować i przeiterować. No możesz sobie powiedzieć, dobra, to jest super pomysł, ale ja muszę go zweryfikować i muszę upewnić się, że te działania, które będę robić, faktycznie mnie sprowadzą do tego, że ja to zrealizuję, więc jakby jeszcze na to musisz nałożyć działania. Dobra, a jakbyś miała... Dobre działania. Okej, a jakbyś miała wymienić klocki, z których jest zrobiona dobra strategia, to jakie klocki musiałaby mieć w środku? Dobra. Ostatnio chyba u Alka nawet o tym gadaliśmy. W sensie tak mam w głowie, że bardzo podobne pytania zadał i tak po kolei opowiadałam o tym, co jest czym. Okay. No bo teraz tak, jedno to jest to, jak widzisz tą strategię, czyli jakby efekt, tak? I to jest jedno, a druga, bo tam jakby jest 2 warstwy, czyli jedna jest warstwa najpierw, co musisz wiedzieć i co musisz przeanalizować, żeby tą strategię napisać, a później to jest jakby czym jest fizycznie staje się ta strategia. No i teraz jak zaczniemy od tej warstwy takiej zewnętrznej, czyli tej kurteczki powiedzmy, czyli ubranka, no to strategia ma po pierwsze element wyżej, czyli wizja, tak? W ogóle gdzie idziemy, ale to nie jest strategia, tylko ten punkt wyjściowy. Jakie dzisiaj w ogóle mamy albo wyzwania, albo problemy, czyli tak naprawdę co chcemy zaadresować, czyli trochę gdzie jesteśmy, co jest takim naszym, po angielsku to jest lepsze słowo, policies, czyli takie trochę bety, decyzje strategiczne, które podejmujemy w oparciu o te wyzwania i też po czym poznamy, że w ogóle te wyzwania zaadresowaliśmy, czyli ta mechaniczna część, cele strategiczne, które zawierają po pierwsze cel, miernik, wartość bazową, wartość docelową, kto mierzy, gdzie mierzy, owner, tak, chociażby tej metryki, ale idąc jakby pod spód, czyli
jak sobie popatrzysz, co musi się wydarzyć, żeby to w ogóle się pojawiło, no to tutaj jest o wiele szerzej, musisz rozumieć taki stan w ogóle, gdzie jesteś, tak? Czyli musisz zrozumieć, na jakim rynku działasz, musisz zrozumieć, gdzie w ogóle gdzie jest ten rynek, tak? Jakie są trendy na rynku. Musisz zrozumieć, nie wiem, tam zależy oczywiście, nie wiem, chociażby jakąś tam sytuację polityczną, makroekonomiczną, gdzie w ogóle się poruszasz. Musisz zrozumieć klienta, dla jakiego segmentu klienta działasz. Musisz zrozumieć, czy tam sobie ustalić w ogóle, czym ty chcesz monetyzować, co ty chcesz robić, tak? Czyli jakie produkty, usługi, w jaki sposób, za pomocą jakiego modelu biznesowego chcesz to robić, kim. I to jest jakby jedna część, ale do tego musisz zrozumieć, jakie masz te tak zwane, to się nazywa organizational capabilities, tak? Czyli możliwości organizacyjne na dziś i też gdzie chcesz dojść. No bo możesz mieć, nie wiem, dzisiaj 2 zespoły, które przykładowo, nie wiem, jak działasz na rynku europejskim, to jest jedno, ale jak chcesz wyjść na rynek amerykański, no to tych capabilities nie masz, tak? Czyli musisz tak naprawdę sobie je zbudować. Więc jakby to jest taka szeroka wiedza o tym, co masz, gdzie byś chciał dojść, jakie masz wyzwania, jaką masz wizję, jak chcesz to rozrysować i jakie są cele. No, ja wiem, że to nie brzmi jak super ułożony teraz... Nie, brzmi jak niezła tak? instrukcja. Okej. Tak. Dobra, W sensie- znaczy ja nie mam, wiesz, tego, mam to w one-pagerze, w sensie mam to narysowane, Okej. więc ja ci tak trochę czytam z głowy, co tam jest, wiesz, w tym one-pagerze, natomiast proces dojścia do tego, no to on nie jest liniowy i teraz w zależności od tego znów, wiesz, ile masz czasu, właśnie ile masz wiedzy, bo to jest to, co ty mówisz, pytasz, czy firma, która dopiero zaczyna, może to zrobić. No czasem nie masz tej wiedzy, więc musisz to wszystko zbadać. I możesz to zbadać, wiesz, na różne sposoby. Czasem nie masz produktu. Jak nie masz produktu, no to dopiero badasz, tak? Więc jakby zanim... To jest trochę takie, jakbym miała opowiedzieć dla mnie przynajmniej, jak ja sobie to tak wyobrażam i mam taki obrazek, trochę robię sobie takie mapowanie, równanie, jak się tworzy, wiesz, w IT produkty, nie? Że jak masz fazy discovery, delivery, nie? No to dla mnie to jest trochę tak z organizacją, że to jest takie właśnie iterowanie po prostu, czyli masz fazę discovery, masz fazę delivery, ale to jakby robisz cały czas w kółko i tak tylko robisz to nie na poziomie produktu, tylko robisz to na całym poziomie całej organizacji, nie? To sobie tak, w sensie dla uproszczenia tak sobie to tak trochę nazywam, żeby powiedzieć, czym dla mnie to jest to iterowanie strategii. Dla mnie to jest takie właśnie iterowanie tych pomysłów po prostu na trochę wyższym poziomie. Czyli jakbyśmy mieli zabrać z tych wszystkich elementów, które narysowałaś, najmniej istotną taką, żeby to dalej jeszcze była strategia, to co byś stamtąd zabrała? Matko. Czy da się to ogolić, nie? Szukam. Wszystko się da ogolić. No, że jakby... Twoje zdrowie. Wiesz, to jak jest zarządzanie projektami, nie? Zakres, czas i budżet. Zawsze wszystko możesz okroić, tylko pytania, co z tego wyjdzie, nie? Jakby Tak, właśnie, jakie żeby, potworek, żeby to dalej jeszcze była, może już nie, wiesz, najbardziej strategia, nie idźmy w to, bo jak zaraz to wytną, powiedzą, że Lena to powiedziała z OKR Poland i zaraz będą, wiesz, zajęcia na jakimś tam uniwersytecie i będą mówili, słuchaj, tam od tego podcastu oni mówią, że tak trzeba robić, nie? Nie idźmy w to. Dobra. Nie, to jak tutaj stawiasz blokadę, dla mnie to jest 100% okej, nie? No bo to zawsze mi się przypomina w takich momentach właśnie Paweł Sieczkiewicz, który mówi, że jeżeli bez kontekstu coś tłumaczysz, no to możesz zrobić komuś krzywdę, nie? No tak, jakby trochę, że w sensie nie powtarzajcie tego w domu, tak, nie? Że... Tak, bo to są pewne eksperymenty, ten podcast, nie? Trochę też. tak, umysłowe, tak. Ale pamiętaj, że teraz jak na TikToka ktoś cię obetnie, to już wyjdzie z tego jakiś materiał 8-sekundowy i... No wiem, tak. No, I źle. Jak się skraca 6 godzin do 8 sekund, to mogą wyjść naprawdę dziwne rzeczy, nie? Widzę to. Będzie wszystko się dało golić, nie? O strategiach. Matko, nie oglądajcie tego. Nie oglądajcie tego po prostu.
Wyłączcie to. Dobra, czy da się zrobić jakieś takich kilka zabiegów, żeby rozpoznać, że nie wiem, ta strategia ma duże prawdopodobieństwo na to, że się uda, a ta nie? Tak. Jak? Przez kwartał przeiterować, zobaczyć jakie wnioski, czy to faktycznie wychodzi w prawo, w lewo, czy Okej, dobrze czyli ci idzie. doświadczalnie na małej skali. Tak, doświadczanie. To Mhm. jest dokładnie Dobra. eksperymentowanie. I dla mnie właśnie o tym są te OKR-y. Okej. Jeśli już tak mogę wtrącić w końcu swoją firmę w to. Jakby się przydało. To podcast o OKR-ach. Więc... Dokładnie, jakby jest o OKR-ach. Tak, dojdziemy, spokojnie. Ciekawy. To OKR-y właśnie są o tym, żeby szybko przeiterować, żeby wiesz, nie stawiać sobie takie roczne cele i przez rok czekać, coś tam zaimplementować i zobaczyć, zadziałało, nie zadziałało, tylko rzeczywiście, żeby na tym kwartalnym, miesięcznym, tam w zależności od tego, jaki cykl wybierzemy sobie tego celu, to żeby przeiterować, czy ten pomysł w ogóle ma sens, nie? Oczywiście używając, jakby robiąc to dobrze, czyli używając odpowiednich kompetencji, umiejętności do tego, żeby pracować nad tym celem, nie? Tak. Czy widzisz taką opcję, żeby strategia w samej swojej konstrukcji była nieprawidłowo złożona, ale dalej była dobrą strategią? Fajne pytanie. Dzięki. Jedno. Pierwsze. 2 godziny później udało się. Wiesz co? Mam taką romantyczną myśl w swojej głowie. I to kiedyś z Mateuszem sobie nawet powiedzieliśmy. I to powiedzieliśmy, to jest ciekawe, sobie powiedzieliśmy to 4 lata temu, że nam by zależało na tym, bo trochę odnoszę wrażenie, albo może inaczej, bardziej słuchając różnych ludzi, że z tej strategii robimy takiego potworka, takie coś, co jest takie trudne i no to jest trudne, okej, fajnie, ale że naprawdę chciałabym, nie wiem jeszcze jak, mam nadzieję, że do tego kiedyś dojdę, żeby ta strategia była w prosty sposób, łatwo wytłumaczalna każdemu, żeby każdy mógł sobie ją napisać w elementarny sposób, czyli żeby ta wiedza nie była jakaś tajemna i żebyśmy nie sprzedawali tego za 10 000, nie wiadomo co, tylko żeby bardziej rozmawiać właśnie o tym, jak przeiterować, jak szybciej zweryfikować, żebyśmy rozmawiali o tych pomysłach, a nie robili z tego czegoś, co jest, ja nie wiem, jakimś takim, co tylko wybrani mogą to robić. Chciałabym, żeby kiedyś tak było. Wiadomo, że to jest ileś tam pewnie iteracji musimy przejść, żeby taki standard sobie wymyśleć. One pager jest poniekąd trochę takim punktem startowym do tego, jeszcze daleko do tego, co bym chciała. I dlaczego o tym wspominam? Bo jakby właśnie pytasz, czy strategia musi wyglądać zawsze tak samo, właśnie czy jakkolwiek ona jest napisana. Dla mnie to chodzi o jasność i taką jasność, transparentność, czyli tutaj wracamy trochę do opowiadania tych historii, bo dla mnie taka dobra strategia to jest dobra historia. To jest też dobra historia, wiesz, z dobrym kontekstem, z dobrym uzasadnieniem, czyli ja jako owner, ten wizjoner, tak? Bo często ludzie, którzy to robią, to są też wizjonerzy, że ja umiem opowiedzieć o tym tak, że po pierwsze zapalić ludzi do tego, zainspirować, zmotywować, ale też pokazać kierunek, ale też dać pewną wolność do tego, że teraz ja użyję tej waszej unikalnych umiejętności, teraz znów ci klamrę do tego początkowych pytań zrobię, żeby można było właśnie testować i eksperymentować na tym, żeby tą wizję zrealizować. Więc z mojej perspektywy, jakkolwiek ona wygląda, jeśli ona jest jasna i klarowna i wiemy, co robić, czyli mamy jasność działań, to ona może wyglądać, no i wiesz, ile jest szablonów strategii w świecie? No to pewnie jakbyśmy z tobą zaczęli teraz wypisywać, ja nie mam notatnika, ale trochę jest frameworków, tak, które próbują na różne sposoby opisać strategię. Zaczynając od bardzo takich, nie wiem, uniwersyteckich, jakieś tam one-pagery strategiczne w Scaling Upie,
one-pagery, tam nie wiem. Właściwie myślę, że każda szanująca się metoda kusi się o to, żeby opisać tą strategię w jakiś taki czytelny sposób, nie? Tylko no każdy ma coś innego, każdy trochę innych elementów używa, co akurat mu się sprawdziło w jakiejś organizacji. Więc mi się tak po prostu marzę, żeby to było takie proste, ale takie maksymalnie. To jest, nawiązując do tego, co mnie zapytałeś, że to jest taka jeden z moich umiejętności. Chciałabym tą umiejętność użyć do tego, żeby po prostu ta strategia była naprawdę zrozumiała przede wszystkim. Żeby nie trzeba było 15 ludzi, którzy, wiesz, 150 slajdów czytają, zanim zrozumieją tą strategię. To ma być proste. Dobra, a dlaczego tak bardzo mocno, bo ja też w to wierzę, nie? Żeby była jasność. Dlaczego tak bardzo dążysz do tego, żeby ona była taka jasna i prosta? Żeby ją realizować i iterować. No bo jeśli ja czegoś nie rozumiem, coś dla mnie jest blurry, czyli niewyraźne, to najprawdopodobniej nie będę jakby celować we właściwe rzeczy. Tak? Czyli będę naokoło cały czas trochę po omacku. Jak tylko to jest we mgle, no to tak jak ze wszystkim, tak? Im jaśniej postawisz cel, im jaśniej powiesz, po czym ja poznam, że go zrealizuję, tym mam większą szansę na realizację. Dla mnie to też przyłoży się poniekąd na szybkość realizacji tego. Więc dla mnie jasność jest, jakby ona jest konieczna wszędzie, no nie tylko, wiesz, w budowaniu firm jest konieczna, nie? Czyli zgodzisz się z tym, nie wiem, pytam, że zła strategia to jest taka, która jest trudna do zrozumienia i skomplikowana? Niejasna albo jest pobożnym życzeniem, nie ma pomysłu. Moje ulubione przykłady. Chcemy zarobić 500 milionów euro w następnych 2 latach. Taka fajna strategia. Ale super strategia. Ale czym wy chcecie to zarobić? Dupogodzinami? Sprzedażą nowego produktu? Sprzedażą spółki? Czy może wejściem na nowy rynek? Jaki jest pomysł na to? I jak masz taką strategię, gdzie właśnie masz tylko albo jakąś wizję, chcemy być najlepsi, tam numer 1 zawsze wszyscy, nie? Okej, ale jak? Co spowoduje, że w ogóle, że tam chcesz być? Albo co w ogóle powoduje, że tam chcesz być, nie? Czym? Więc dla mnie tak, im bardziej blurry, im ona jest dłuższa, większa, bo to jest też, wydaje mi się, że to jest mylące, bo zobacz, często wielkie firmy, tak, piszą te strategie, one je piszą, jakby one wyglądają na duże, dlatego, że tam jest dużo uzasadnienia, dużo tej analizy i ona nie jest zła sama w sobie, dopóki jakby Ma podsumowanie najczęściej jakieś. brakuje esencji i podsumowania, tak, jakby to jest banalna rzecz, ale czasem po prostu tam brakuje normalnie esencji. Można tam wyczytać bardzo dużo ciekawych rzeczy, tylko nie zawsze potrafimy tą esencję wyciągnąć. Okej, czyli rozumiem, że twierdzisz, że większość tych takich opasłych strategii, to tam jest po prostu analiza, która nie jest jakby To jest analiza to jest strategiczna, dokładnie, czyli dokładnie to, co robiłam, bo tam jest dużo tych kroków. Wiesz, jak kurde, masz pieniądze, czas, no to analizę strategiczną możesz robić i ona jest super, jakby w sensie ja uważam, że te No tak, metody fajnie są... jest uzasadnić, nie? One są potrzebne i oni dają bardzo dużo informacji. Jak to wiesz, robisz sensownie, no to po prostu zrobisz to. Natomiast często po prostu nie wiemy, bo nic z tego nie wynika. Że jakby tam nie ma tego, no dobra, teraz przeanalizujmy. Mam nadzieję, może firmy zaczną właśnie wrzucać to do, wiesz, jakichś czatów GPT czy coś, żeby robić z tego jakieś fajne esencje. Czy właśnie myślisz, że jednym ze sposobów robienia dobrej strategii byłoby na przykład, nie wiem, pokazanie klientowi 100 dobrych strategii, które są zawarte w jednym zdaniu i rozmawianie właśnie na przykładach? Tak, my często tak w gruncie rzeczy to robimy. W sensie 100 może nie pokazuje, ale jak No wiesz, okej, zadajesz różne pytania na temat dlaczego teraz, dlaczego akurat to jest dla ciebie ważne i jakby wiesz, rozmawiamy o tym, jak można by było rozwiązać ten problem, no to gdzieś pokazujesz, tak? Dobra, w tej branży to robimy to. Jakby im więcej modeli biznesowych znasz, im więcej znasz branż, im więcej znasz jakichś tam sposobów na to,
to po prostu łatwiej jest ci zadać pytania samemu sobie, nie? Więc Mhm. jakby to jest kwestia naprawdę tylko i wyłącznie doświadczenia i wiedzy, no bo tu, nie wiem, przynajmniej, dobra, może inaczej, na ten moment wiedzy nie wydaje mi się, że coś innego można by było zrobić, więc być może rzeczywiście, wiesz, jakbyś miał taką fajną bazę wiedzy, takich strategii podobnych z jednego obszaru, to super. Można Mhm. sobie zawsze się zainspirować, ale znów, trochę kontekst jest, no może inaczej, bardzo kontekst jest ważny. Mhm. Dlatego, że to, co zadziała, nawet jakbyśmy prowadzili taką samą firmę, na takim samym rynku, z takim samym produktem, dla podobnego klienta, to my dalej jesteśmy dwie różne osoby i robimy to najprawdopodobniej trochę różnie i to może zadziałać dla ciebie, a niekoniecznie zadziała dla mnie. Okej. Fair Więc enough. tak myślę. Dobra. Czyli tą samą strategię można zrealizować z sukcesem i ją spieprzyć? Tak, Okej. oczywiście. Mhm. Dlatego, wiesz, to są takie różne często dyskusje, tak? Czy tam strategie, czy powinna być jawna, nie? Dużo firm dalej ma obawy, żeby swoim pracownikom pokazywać strategię. W Mhm. obawie o to, że nie wiem co, skopiują, przeniosą, założą konkurencję. Tylko to jest błędne myślenie, bo Mhm. nie da się skopiować strategii, nawet jakby się ją znało. Też mi się tak wydaje, ale da się do niej przygotowywać, chyba że jeżeli ktoś... Dobra. To mi właśnie się znowu Przemek przypomina. On Kurde. kombinuje tak, żeby wszyscy wygrali na mapie. Mhm. W momencie, w którym prowadzisz wojnę, to rzeczywiście chcesz te plany zachować dla siebie. No bo Tak. jednak strategia wychodzi Oczywiście. z działań militarnych, tak? No, Pierwsze tak. strategie, które Mhm. powstawały, raczej służyły zabijaniu ludzi. I idąc dalej, w momencie, w którym czy to jest właśnie tak, że jeżeli ty grasz przeciwko konkurencji, a nie biorąc ich pod uwagę jako punkty odniesienia, to wtedy bronisz tej strategii, żeby ona nie wyszła na jaw? Czy jak to Wiesz co, widzisz? tylko mówimy o różnych rzeczach, No. bo ja mówię o strategii, która jest jasna i czytelna dla twoich zespołów, No. a nie mówię o tym, że strategię masz wywiesić na stronie i powiedzieć, że tak działasz. Mhm. To nie. To uważam, że To nie. strategię nie. Okej. Nie, Dobra. jakby no Super. nie mówimy przeciwnikowi, że proszę bardzo, to jest moja strategia, ja w ten styl tak działam. To nie, ja mówię tylko o tym, że a propos tych żołnierzy, tak, Mhm. jak już wprowadzasz tą tematykę wojenną, no to dla mnie, jeśli ci ludzie, którzy mają walczyć, nie znają twojej strategii, no to jakby jest trochę słabo, nie? Tak. To o to mi chodzi. Mi nie chodzi o... Okej, z drugiej strony ciężko no. w organizacji, która ma 2000 osób, w momencie, w którym wszyscy pracownicy znają tą strategię bardzo dobrze, trzymać ją, w sensie nie pokazywać jej przeciwnikowi, jak go nazwałaś? No, okej. Trochę tak, trochę nie. No dobra, akurat na to istnieje milion sposobów. Możesz Okej. się zabezpieczyć, tak? No to bez przesady. W sensie No, pytam tylko. trochę, nie? wiesz, rozmawiamy teoretycznie, Dobra. nie? Jakby mogłabym pociągnąć ten wątek, ale jakoś tak w Ale sensie może nie nie czuję, ma że on sensu. będzie Dobra, wartościowy, dobra, takie jasne. Masz rację. dla naszych słuchaczy. Dobra, spróbujmy pomyśleć, jakie cechy musiałaby spełniać strategia, żeby była dobra i równocześnie była rozpisana na przykład na 10 lat. Czy w Najpierw pewnych... uczepię się tego Mhm. 10 lat. No. Tak, znam firmy całkiem dobrze prosperujące, które mają strategię na 10 lat dalej. Znam takie osobiście. Okej. Pracuję z nimi nawet. Kiedy to jest okej? Wiesz co, w takiej branży może, która nie jest za bardzo pod wpływem, nie wiem, regulacji, zewnętrznych czynników, że rzeczywiście kreuje trochę rynek, ma rynek na wyłączność. Dlatego mówię, że znam takie organizacje i powiedzmy, nie przeszkadza im to. Natomiast ta strategia i tak na pewną odległość, ona nie jest strategią, to jest bardziej wizja.
Mhm. I oni tak, mając tą strategię na 10 lat, i tak budują tą warstwę, która jest bardziej skonkretyzowana na rok czy na 2 lata, więc Okej. nawet nazywając to powiedzmy strategią, no bo różnie bywa, i tak jest ta warstwa pośrednia, więc Okej, czyli może to się nie nazywać strategią do no końca na wiadomo, 10 lat. mówię, że jakby No, często to jest chyba, po że prostu myślimy wizja, nie? o podróży na Marsa, No no chyba, bo że myślimy o podróży na to Marsa, musi tak? trwać, nie? To musi trwać, dokładnie. Natomiast to dalej jest, wiesz, jakaś tam wizja, nie? I on cały czas różne rzeczy próbuje, mimo Mhm. wszystko. W jakim horyzoncie czasowym ty myślisz biznesowo? O sobie? O sobie? O firmach? Bo Mhm. ja mam wrażenie, że im większe doświadczenie mają ludzie, tym ten horyzont się wydłuża. I Mhm. teraz pytanie, czy ty też tak to widzisz i czy ty patrzysz w dłuższym horyzoncie na, nie wiem, planowanie w stosunku i do swojej firmy, i do firm Mhm. klientów, no bo to też jest powiązane, nie? Wiesz co? Dobra, takie powiedzmy optymalne, bo znów mogę powiedzieć, to zależy, ale to jakby nic nie wniesie, Mhm. mówiąc to. Takie myślę, że 2 lata to jest fajna perspektywa, która już jest wystarczająco daleka, trudna do przewidzenia często, Mhm. ale przynajmniej daje ci jakieś, wiesz, wszystko co dalej to tak trochę dla mnie mówię, to jest wizyjne. Więc takie powiedzmy 2 lata to jest takie optimum i powiem szczerze, że tak trochę eksperymentujemy z różnymi firmami, no to takie mówię, zawsze jest trochę coś dłużej niż ten rok, bo właśnie tak jak mówię, że jak jest już trochę doświadczenie i ten produkt czy usługa jest w miarę dojrzała, no to możesz sobie patrzeć po prostu dalej niż rok, nie? Że Mhm. ten rok nadal już wydaje się być jakimś takim małym, natomiast cele i tak piszemy i roczne, i kwartalne, i niższe. Ja myślę, że ja też tak mniej więcej w tej perspektywie myślę. Zawsze oczywiście biorąc poprawkę na to, że się tak bardzo dużo rzeczy może zmieniać, nie? Że to jest wydaje mi się, że w obecnych warunkach rynkowych bardzo szybko się wszystko zmienia, więc te 2 lata wydają się być takie, Ostatnia, nie? kurde, Tak. 2 lata? No żeście, A to za daleko, nie? myślisz, że to się uspokoi, bo mieliśmy właśnie dosyć ostry czas i No wiesz, statystycznie rzecz biorąc to powinniśmy mieć. niewłaściwe osoby pytasz. No, Jakby my okej. pewnie już trochę, wiesz, już gadamy którąś godzinę, to nie wydaje mi się, że jestem właściwą osobą do tego, żeby Mhm. o tym mówić, bo nie mam wystarczającej wiedzy, więc mogę tylko, wiesz, gut feeling, no No rozumiem. nie wiem, starszy człowiek się robi, tym mu się w ogóle wszystko przyspiesza, więc nie wiem, czy to jest kwestia, Okej. możemy, wiesz, zwalić to na wiek, ale z drugiej strony no nie da się ukryć, że to, co było aktualne 2 tygodnie temu, już nie jest aktualne, więc nie powiem ci. Dobra, Nie będę ci budowała statystyk, których nie dobra, znam, nie? No dobra, jakby, rozumiem. To jest fair, to jest mogę bardzo, to mogę jest mieć mądre, nie? opinię, nie? Możesz mieć, no Ale ja bardziej cały pytałem o czas wracam opinię, do nie? tego, No. że zapytałeś mnie na samym Mhm. początku, z czym byś chciał, żeby ci ludzie, którzy spędzają jednak którąś godzinę już na słuchaniu tego bełkotu, to żeby jednak coś wynieśli, nie? Mhm. Więc jakby dla mnie, jeśli informacja, którą daję, nie jest wartościowa, nikomu nic nie wnosi, tylko jest po prostu jakimś takim moim nie czuję w tym wartości i nic z tym człowiek nie Okej. zrobi, to jakby ja wolę to pomijać. Dlatego tak pewnie odpowiadam na te pytania Spoko. w pewnym momencie. To jest, Tak dalej, następny poproszę. Nie? tak mamy mało czasu, no. Tak, właśnie, Ale no, to jest, dokładnie. to jest mądre. O, dziękuję. W sensie nie każdy to ma. No, ciekawe. Mm, Dobra. Zaczerwieniłabym się, ale pewnie tak to wykasujesz. W sensie, wyczyścicie to na tym obrazie, nie? Tak, oczywiście. Wykasujesz to, VFX-y, prawda? tak. Kto twoim zdaniem przeważnie robi lepszą strategię? Czy zarządy ogromnych spółek, czy właśnie małe startupy? Hmm. Nie układałabym je w tych kategoriach. A w jakich? Em, to jest fajne pytanie, dobra. Drugie.
To jest w sumie ciekawe. Teraz będę głośno myślała, bo nie Dawaj. mam jakby takiej jakiejś sprecyzowanej opinii na ten temat. Tak bardziej z doświadczenia, że im bardziej właściciel czy zarządzający ma zajawkę i wiedzę o tym, co robi, tak po prostu w tym jest wkręcony w to, co robi i ma taki ownership, to wydaje mi się, że tym lepsze są te strategie i bardziej porywają w ogóle ludzie. Mam teraz w głowie kilka przykładów, gdzie to po prostu wychodzi w ogóle z serca i z takiego, z takiej właśnie jasności umysłu, obym tak powiedziała. Bo znów wracamy, że strategia to jest dalej pomysł, nie? Czyli jakby jak nie boję się sam przed sobą pogadać, trochę zreflektować o tym, co robię, jak wyglądają moje produkty, jak bym chciał, czyli taka śmiałość i to niezależnie od rozmiaru w ogóle. Czyli W sensie rozmiar nie ma znaczenia. Rozmiar nie ma znaczenia. To naprawdę zależy od tego sposobu myślenia i działania, tego wizjonera, który umie to przełożyć na ten pomysł. A z tych takich gorszych przykładów, albo trudniejszych przykładów, dlatego mówię, że nie ma znaczenia, bo ja znam prezesów, które zarządzają wielkimi korporacjami, a mają taki mózg, że potrafią to tak poukładać sobie i wyciągnąć tą wiedzę i mają takie właśnie łączenia to kropek i po prostu świetnie im to wychodzi. I znam i dużych, i małych, i średnich. Jakbyś mnie teraz, wiesz, bez nagrywania zapytał o nazwiska, to bym ci co najmniej 10 wymieniła z ludzi, z którymi pracuję, bo znam takich ludzi. Może dlatego, że nie wiem, przyciągam po prostu takie osoby, które mają taką fajną zajawkę. Natomiast najgorzej to jest dla ludzi pisania tych strategii, którzy nie mają wiedzy, takiej właśnie werwy, wizji, trochę płyną właśnie z tym, że co tam nam wszyscy powiedzą, to zrobimy, które nie potrafią podejmować decyzji często. Takie są konformistami, bym powiedziała bardziej, czyli właśnie mimo wszystko to konformistyczne podejście, ono nie wspiera w budowaniu strategii. Boże, nie wiem, w sumie to takie odkrycie teraz powiedziałam. Ale to jest zajebiste, co Ciekawe, mówisz, no? Że ono jest, że jednak mimo wszystko to rebeliantstwo, to taka radość z tego, że taka twardość umysłowa, ale taka twardość w rozumieniu, że kurde, mam pomysł i... Tak, znaleźliśmy lukę. lukę. Dalej mimo wszystko mówię to jakby takie chęć tego znalezienia. To jakby po prostu takie płynięcie z prądem, to nie widziałam takich fajnych strategii, bo wtedy rzeczywiście tacy często prezesi potrzebują właśnie albo kogoś, kto jest niżej, albo ktoś im właśnie dostarczy tych pomysłów, albo to jest wtedy, nie wiem, często generowane są to takie strategie na zasadzie trochę o wszystkim, trochę o niczym, nie ma to kierunku. Czyli nie są wyraziste, tak? Tak, że to musi być smaczne, to musi być takie, kurde, nawet jak to nie ma w ogóle racji, ale to dalej jest po prostu pomysłem jakimś fajnym. Tak, myślę, że takie wyrazistość osobowości, to chyba o osobowości chodzi, wiesz? Bo no mówię, znam i startupowców, i firm dużych. Kurde, znam naprawdę takich super ludzi, którzy generują tak fajne pomysły i oni są tak różni w swojej istocie, że ja nie układałabym ich w żadnego boksa. Czyli to może właśnie jest boks. Może być. Nie wiem. Da się zdominować twoim zdaniem swoją niszę bez takiej strategii? Tylko na czuja? Szczęście? Czyli w sensie możesz nie mieć tej strategii, ale on tak naprawdę tam będzie, nie? No tam pod jest, spodem, wiem. Więc jakby... Tak, głupie pytanie. W sensie możesz nawet nie... O! Jak to się nazywa? Introspekcja następuje.
To jest dobry znak. Słuchaj, po 3 godzinach rozmowy, No jak da. następuje, to ma sens. Ja powiem ci otwarcie, wiem o tym, w sensie mam tą świadomość, okej. że 95% moich pytań jest głupie, Nie, absolutnie ale nie. grzebiemy Nie, tu. są super. Ja tak Grzebiemy tu. zacząłeś naprawdę z grubej rury, więc fajnie, że jak, wiesz, ja już się wkręciłam w tą rozmowę i tak rzeczywiście powiem, płynę miejscami. Nie wiem, jak to będzie odebrane, ale miejscami płynę, ale myślę, że no, dobra. To jest pewien Jeśli eksperyment i tak. poszukiwanie. Taki Jest, każdy odcinek. jest. Dlatego, Okej. dlatego zadaję dużo tych Okej. pytań. Fajne są. Mm, Lubię je. Cieszę się. Dziękuję. Czy lepiej zrobić strategię samemu, czy z zewnętrznym konsultantem? Ale odpowiedz, nie promując swojej firmy. Wiesz co? No, tak niezależnie, jakbyś miała zgadnąć, wręcz co będzie właśnie lepsze. nawet nie miałam tego zamiaru, Mhm. bo tak jak powiedziałam, w sumie to nawiązując trochę do poprzedniego pytania, tak? No skoro razem stwierdziliśmy, że Mhm. potrzebny jest pomysł, potrzebna jest zajawka, to ten zewnętrzny konsultant, on ci pomoże to ułożyć, on ci pomoże to Ale ułożyć. systematyzować, Mhm. on ci pomoże, on będzie lustrem, on zada ci trudne pytania, on będzie dobrym partnerem do rozmowy, ale nie oznacza, że on napisze z tobą tą najlepszą strategię, więc nie uważam, że to jest konieczne, ale uważam, że to jest potrzebne do tego, żeby zderzać myśli, zanim w ogóle pójdziemy na przykład niżej, nie? Więc to jest taka trochę, wiesz, odpowiedź, jak ty to mówisz, pół na pół, Mhm. bo fajnie jest mieć sparring partnera w momencie, kiedy coś generujesz, który ci zweryfikuje, bo to jest takie walidowanie na papierze. Wiele rzeczy, tak naprawdę bardzo wiele rzeczy my możemy zwalidować, zanim w ogóle zainwestujemy w to jakąkolwiek kasę, nie? Mhm. I tak naprawdę dla mnie taki zewnętrzny konsultant jest walidatorem, tylko znów ja nie mówię o sobie, bo ja mówię ja nie jestem w ogóle konsultantem. Ja jestem osobą, która jest w stanie to fizycznie zrobić, napisać, poukładać, ale ja się nie będę wymądrzeć. Jakby jestem bardzo daleko od tego, żeby przyjść, powiedzieć, jak ma być i że to jest najlepsze rozwiązanie i wyjść i właściwie i tylko kibicować tam, wiesz, gdzieś z tyłu. To trochę nie jest mój styl działania. Czyli jeżeli tego czegoś nie ma właśnie w właścicielu firmy, to żaden konsultant tu nie pomoże? Dobrze czytam? Nie, pomoże. Właśnie czasem jak tego czegoś nie ma, no to moim zdaniem no jakby nie ma innego wyjścia. W sensie no skądś to musisz pozyskać, nie? Okej. Ktoś ci musi ten pomysł przynieść albo bo zobacz, tak naprawdę mając odpowiednie dane i wiedzę, no to nie wiem, kurde, wrzucasz to nawet, wiesz, do jakiegoś obrabiacza danych i po prostu jakieś tam pomysły, no bo to jest znów, wiesz, kreatywność, wizjonerstwo, o matko, już nie będę wchodziła w te wątki, bo zaraz będziemy odbiegać zupełnie, nie? Ale moim zdaniem możesz to zrobić zewnętrznym, tylko no znów pytanie, na kogo trafisz, kto ci to, na ile on zna twoją branżę, na ile dobrze cię to zanalizuje. No ja mówię, jakby wiedziałam różne firmy i te największe, które robiły te strategie, które super naprawdę analizowały te dane i można z tobą było ciągnąć, ale znów przychodzisz z tymi tabelkami, z danymi, tak znów musisz z kimś to zderzyć. Nie jesteś w stanie na samych tabelkach powiedzieć, dobra, to jest przynajmniej, dobra, ja nie znam takiego sposobu, żeby wygenerować tabelki dane i powiedzieć, to jest mój pomysł. Znaczy pewnie znam osoby, które by to zrobiły osobiście, więc jestem też z tym Okej, okej. Jak rozumiem. dla nich to działa, w sensie dla mnie to nie działa, po prostu. No. Czyli żeby zrobić jakąś taką ostrą, dobrą strategię jednozdaniową, myślisz, że trzeba mieć ogromną ekspertyzę właśnie w swojej niszy i wtedy ją zarysować? No, ekspertyza by się przydała tam, czy ogromna, czy strategia będzie zdaniowa, to też bym tak daleko nie szła, nie? Aż tam w to upraszczanie. Badam granice. Nie? Fajnie ci idzie, ale wydaje mi się, że jednak w takie zupełnie jednozdaniowe to nie. To wizja może ci być jednozdaniowa, strategia raczej nie będzie jednozdaniowa. Dobra, jakbyś miała skrócić całą opowieść o OKR-ach do 3 minut, to co byś powiedziała? Spryciarz. Najpierw przez 6 godzin mnie wypytała o strategię, teraz powiedz mi o OKR.
oczywiście. Ułatwię ci zadanie. Jak to jest tak? Przerzucić zadania na tego innego. Wiesz co, trochę już o czym mówiłam. Dla mnie OKR-y to jest metoda na zarządzanie organizacją poprzez efekty, rezultaty, czyli cele, nie zadania. I to jest metoda na iterację strategii, czyli na weryfikację pomysłów. Więc jakbym miała powiedzieć, że to jest, OKR to jest po pierwsze Objective Measured by Key Result, tak? Czyli cele mierzone za pomocą kluczowych rezultatów, czyli stawiamy cele, dokładnie określamy, po czym poznamy, że ten cel został zrealizowany i to jest jednoznaczne, nie jak część firm mówi, że chciałbym to, a wy powiecie mi, jak wy to pomierzycie, no to nie, bo to jakby właśnie jest przekazywanie tej dokładnie wizji, rozumienia, co ja chcę osiągnąć jako zarządzający. I dla mnie OKR-y to jest też cały system, czyli OKR-y to nie jest tylko cel, ale OKR-y to jest system, czyli ja rozumiem, z czego wynikają te OKR-y, ja rozumiem kontekst i definiuję, w jaki sposób ja chcę ten cel zrealizować i jak będę wyciągać wnioski. Czyli to jest taki cały system, zbiór nawyków, czyli w uproszczeniu zebranie zespołu, kontraktowanie zespołu, planowanie prac, monitorowanie prac i wyciąganie wniosków na podstawie właśnie tej pracy, tego zespołu zbudowanego naokoło tego celu. No i to nawet byłoby krócej niż 3 minuty. Bo to jest system. Dla mnie OKR to jest po prostu system. Okej. Dlaczego, skoro jest tak dużo różnych metod, ty zatrzymałaś się na OKR-ach i jeszcze umieściła się w ogóle w nazwie firmy? Chcesz mądrą odpowiedź? Czy prawdziwą? Prawdziwą, tylko prawdziwą. Wiesz co, na tamten moment po prostu się to wydawało sexy. Jest hype na OKR-y, jest bardzo dużo firm, które, wiesz, poszukując sposobu na to, jak zarządzać, czy usprawniania swojej zwinności, tam gdzie na przykład, nie wiem, Scrumy nie działały, czy inne takie, czy tam, dobra, nie działały. Po prostu, gdzie coś nie działa, często natrafiają na OKR, bo OKR zostały spopularyzowane w pewnym momencie, więc jakby bardziej rynkowo, marketingowo to się wydawało być po prostu jakaś nośna nazwa, która się czymś wydzieli. Natomiast na dziś ja, wiesz, średnio raz na miesiąc żałuję, że jest taka nazwa firmy, więc to nie jest tak, że to jest moja ulubiona nazwa, bo uważam, że ona w 100% nie odzwierciedla tego, co robimy. Między innymi dlatego mamy często problem, żeby opowiedzieć o tym, co robimy, no bo tak naprawdę zaczynaliśmy od OKR-ów, a dzisiaj zajmujemy się strategią, operacjami i tak naprawdę tą doskonałością operacyjną organizacji. OKR-y są pewnym elementem tego, ale znów, ja się nie zatrzymałam na tych OKR-ach wbrew pozorom, bo dla mnie OKR-y znów, ja często wdrażam OKR-y, nie mówiąc, że ja wdrażam OKR-y w organizacji, to jest dość częsty przypadek, że w ogóle nie nazywamy OKR-ów OKR-ami, no bo naokoło wdrażamy właśnie metodyki zwinne, zarządzanie projektami, różne inne rzeczy. Więc trochę bym powiedziała, że to jest przypadek i może tak być, chociaż no jest to po prostu trudno tak brandowo, marketingowo z tego się teraz wycofać, nie? Bo jednak zrobiliśmy x działań i no, ludzie kojarzą już mimo wszystko, że OKR-y to my. To trudno jest po prostu się na ten moment z tego wycofać, ale kto wie, może zrobimy coś obok. Okej. Doceniam, że szczerze. Znaczy, mogłabym ci opowiadać, wiesz, jakąś wielką historię na temat tego, że nie wiem, była jakaś piękna historia naokoło tego. Nie, to było właśnie w ramach eksperymentowania, ale no to tak jest, jak człowiek eksperymentuje, coś mu wychodzi, no to po prostu niektóre rzeczy zostają. Czyli taki bym powiedziała dług technologiczny. Tak bym to nazwała. To jest ciekawe, bo w sumie jak Szymona się pytałem o nazwę Sellwise, to też powiedział, no taka była wolna domena. Nie ma tu żadnej historii. No nie ma, no. Fajne. Już wiem, jak to zrobię z tymi OKR-ami, po prostu je ominę. I tyle.
I Wiesz może co, zrobimy oddzielny odcinek, wiesz co, ja myślę, że... bo ja bym chciał wniknąć Okej. bardzo głęboko w Dobra, te OKR-y. jestem za, Mhm. a zadajesz fajne pytania, tak jeśli chodzi w ogóle o OKR-y, no to my, wiesz, my też nagrywamy mnóstwo tych materiałów na temat OKR-ów, więc Mhm. w sumie fajnie by było, jakby rzeczywiście to zebrał, ale podejrzewam, że w pół godziny się nie da. No, nie da się. Ym. Ja trochę, jednak jeszcze kilka rzeczy tam wyłuskam, które chciałbym zahaczyć. Ja trochę, jak ciebie słucham o OKR-ach, to mam wrażenie, że to jest bardzo podobny framework do tego, co też mówił Przemek Jóźwekowski, a propos tego, jaki to jest dobry programista. I ciekawe jest to, że ty masz ten background właśnie techniczny, technologiczny i zastanawiam się, czy to jest w ogóle powiązane trochę z tym, bo Przemek mówi o dobrym programiście, że to jest ktoś, kto projektuje w taki sposób system, żeby zaprojektować pewne obszary, w których pojawią się błędy. I to te błędy pokazują nam pewne odnośniki i dzięki temu pojawia nam się mapa tego, jak wygląda rzeczywiście, nie wiem, rzeczywistość tej, nie wiem, organizacji biznesu i tak Okej. dalej. I mam wrażenie, że ty podchodzisz do tego podobnie, bo kilka zdań, które powiedziałaś o OKR-ach, które gdzieś kiedyś słuchałem, trochę mnie naprowadziły na tą myśl. Okej, tu widzę jakąś pewną analogię. Czy Okej. tak jest? Czujesz to? Wiesz co, nie wiem, co mówił No, Przemek, więc ciężko mi się w ogóle zupełnie odnieść do tego. Nie wiem, czy ktokolwiek wie ciebie oprócz ciebie, no Przemek wie. e, pewnie usłyszymy to w jakimś odcinku. Tak. Może tak być, bo ja jestem fanem myślenia systemowego, lateralnego. Mam jakby, wiesz, w głowie tak wyglądają moje myśli, że układam sobie tak systemowo, abstrakcyjnie, często w jakieś takie logiczne ciągi, różne rzeczy i lubię sobie tak podróżować myślami od jakby wysokopoziomowego obrazka do bardzo detalicznego i z powrotem, czyli sobie potrafię tak w głowie to poukładać, więc może tak być. Natomiast, no mówię, zupełnie nie umiem się odnieść do tej definicji, którą powiedziałeś, Mhm. bo musiałabym trochę głębiej wejść, o co tam tak naprawdę chodzi, nie? Co tam Pytanie, miał na czy... myśli. Dobra, to spróbuję sprecyzować to pytanie. Pytanie, czy ty w OKR-ach dostrzegasz to, że są swego rodzaju narzędziem do tego, żeby znajdować błędy po to, żeby się lepiej właśnie uczyć o organizacji i o biznesie? Teraz powiem coś, co Mateusz bardzo lubi mówić. Okej. W sensie to tak obrazowo opisuje. Ja tak bardzo nie lubię, bo ja mam tak obrazowe myślenie, że ja od razu to widzę. On zazwyczaj to nazywa, mówi, że jak tam wdrażamy te OKR-y, to tak jakby szambo wybijało. Że tak od razu zaczyna to śmierdzieć. Ja to nazywam, że wdrażając OKR-y od razu zaczynasz zauważać wszystkie dysfunkcje organizacji. Jakby tak ładnie to nazwałam. Dlatego, że po prostu widzisz od razu, co nie działa na różnym poziomie. No bo jakby mając ten system, tak, czyli wdrażając OKR-y, no to już powtórzę się, ale żeby tak ułożyć to w taki sposób bardzo systemowy, czyli wiemy po co, mamy wizję, mamy strategię, mamy te cele, wiemy kto pracuje nad tymi celami, no i włączamy ten PDCA, tak, czyli cały ten tak naprawdę cykl. No i teraz, czyli na każdym poziomie organizacji zaczynasz pracować, na każdym poziomie organizacji zaczynasz obserwować właśnie ten cykl właściwie, PDCA, tak bym to nazwała, bo w uproszczeniu to jest to, no to automatycznie widzisz, tak? Albo komunikacja nie działa, albo rzeczywiście brakuje tego celu, albo nie ma danych na przykład, żeby dobrze pomierzyć, albo dane są, ale nie ma odpowiedzialności, albo brakuje nam jakiejś kompetencji, albo brakuje nam systematyki, dyscypliny, albo brakuje nam umiejętności planowania, brakuje nam narzędzi do planowania, brakuje nam konsekwencji w ogóle w weryfikacji, brakuje nam umiejętności wyciągania wniosków, brakuje nam, prostej umiejętności robienia spotkań, brakuje nam kompetencji menedżerskich, brakuje nam
kompetencji facylitacyjnych, kontraktowania zespołu, czasem nie potrafimy ze sobą rozmawiać, mamy jakieś tam no, różne inne dysfunkcje, nie wiem, nie potrafimy na przykład wchodzić w konflikty, nie wiem, nie ufamy sobie nawzajem, no, różne inne rzeczy, nie? Albo na przykład mamy ludzi niedopasowanych zupełnie do siebie. I to nazywam, że w ramach takiej pracy nad OKR-em nagle ci zaczynają wychodzić rzeczy, które musisz naprawić, musisz je zaadresować i jakby już nie ma opcji, żeby to zamiatać pod dywan, nie? Już nie da się opowiadać przez najbliższe 2 lata, jak na przykład przez ostatnie 2 lata gadaliście, że no tutaj nie mamy kompetencji sprzedażowych na przykład. No nie ma tych kompetencji sprzedażowych, więc musimy je zbudować, tak? Więc musimy ułożyć proces sprzedaży, musimy ułożyć narzędzie, musimy ułożyć dokładnie kto za co odpowiada, odpowiedzialności i tak dalej, procesy zweryfikować. To wszystko musimy zrobić, więc czasem to jest tak, że jak zaczynamy niby pracować nawet na strategię, to nam wychodzą jakieś problemy operacyjne, takie i musimy się nimi zająć. Więc to, co ty mówisz, że to pokazuje te problemy, to po prostu tak jawnie, ale jakby no, wiesz, z perspektywy mnie jako takiej osoby, mi jest łatwiej wtedy identyfikować wszystko, tak? No bo jakby ja wchodzę, ja to widzę, po prostu układamy to w tabelkę, piszemy, że to jest do zrobienia, to jest do zrobienia, jest jasne instrukcje, więc w gruncie rzeczy dla mnie jakby z punktu widzenia takiego zarządzania to jest super, bo ja mam jasny plan, ja wiem, co mam zrobić. Ja już się nie zastanawiam, czy to ze mną jest problem w zarządzaniu, czy ja mam ludzi jednak nie do końca kompetentnych, czy ja mam coś inaczej ułożone, no bo często jak na przykład właśnie zarząd do mnie przychodzi, oni właśnie mówią, że często Lena, my w sumie nie wiemy, tak, czy to kurde coś z tymi kompetencjami jest nie tak, ale no, zawsze wszystko można tam zracjonalizować, zagadać, natomiast to jakby widzisz czarno na białym, to po prostu ci tak wyłazi, nie? Więc tak. Spoko. Czułem, że tak jest. No. O, ciekawe. Wiesz co, my dość często o tym w sumie mówimy, może nie mówimy o tym w internecie, ale jak się gdzieś tam spotykamy, czy na jakichś konferencjach, czy na szkoleniach, to rzeczywiście my o tym mówimy dość często, że to jest trochę taki skutek uboczny, więc jak ktoś mnie na przykład czasem pyta, czy warto wdrażać OKR, czy nie warto. No, z jednej strony mogę powiedzieć, że często odradzam, ale z drugiej strony, jak wiesz, myślimy o tym aspekcie, że to jednak nam pokaże wiele rzeczy, to ja tak zaczynamy, kurde, może jednak chociaż trochę warto nawet gdzieś pilocika zrobić, bo fajnie to po prostu pokaże, co w organizacji nie działa i łatwiej jest też wtedy naocznie, nie tylko na teorii, tylko po prostu na rzeczywiście realnych wnioskach z tygodnia na tydzień, popatrzeć i sobie po prostu zobaczyć, co jest ważne do naprawienia, co jest nie, no bo my też mamy często taką tendencję w organizacji, że my chcemy wszystko naprawiać, wszystko naraz, ale nie musimy wszystkiego naprawiać. My tak naprawdę musimy się skupiać na takich rzeczach, które nas blokują przed realizacją celów. My nie musimy upodabniać się do wszystkich i koniecznie naprawiać wszystkie dysfunkcje, które nam, nie wiem, tam wyjdą. Nie? No, uważam, że nie trzeba. Albo nie od razu. Dobra, zamykając ten temat, jeszcze zapytam, czy zgodzisz się z tym, że w dużej organizacji warto zrobić to właśnie w małej skali, bo robienie tego w dużej skali może obnażyć za dużo patologii, żeby nad nimi pracować równolegle? Znaczy, moim zdaniem to wręcz może wywrócić bardzo mocno organizację do góry nogami, że to jest, odradzałabym takie rzeczy, bo to powoduje też, słowa mi brakuje, że jak po prostu tak, wiesz, grunt pod nogami nam czasem ucieka, że my nie możemy wywracać do góry nogami od razu całą organizację, bo my jeszcze musimy jakby funkcjonować i żyć. Oprócz tego, co z tego, że my sobie tak ładnie realizujemy tę strategię, ale my mamy jeszcze tę bieżączkę, tak? Mamy utrzymanie klientów, bieżące, nie wiem, bugi, jakieś tam customer support i tak dalej. No mamy to wszystko, musimy to utrzymać, więc to najfajniej jest próbować na małym kawałku organizacji, na jakimś jednym celu, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest dla nas. No ale znów, ambicjonalnie część organizacji nie chce tak robić. Albo z kolei są takie organizacje, które mają kulturę taką organizacyjną, że oni lubią wszystko razem ustalać i że jakby nie może tak być, że część organizacji coś zacznie robić nowego, bo ta inna część będzie zazdrościć, że oni nie są, wiesz, w procesie zmiany, w ogóle, no wiadomo. No i wtedy oni podejmują decyzję często, że wszyscy w to wchodzą,
tylko to dla mnie, no to jest po prostu po pierwsze inwestycja czasowa, no bo musi znaleźć na to czas. To dłużej trwa, no bo nie wiem, wdrożenia jakiejś zmiany dla, nie wiem, 30 osób, a wdrożenie zmiany dla 300 osób, no to jest po prostu inny czas, bo ten alignment, czy wiedzowy, komunikacyjny, słownikowy nawet, umiejętności, no to po prostu dłużej trwa, nie? Więc robimy to czasem z niektórymi klientami, którzy się bardzo upierają na tym, że oni chcą wszystko na raz, tylko no, fakt jest taki, że po paru warsztatach i tak się okazuje, że jednak czasem zrobić krok w tył. I czasem robimy ten krok w tył, o ile ten krok w tył jest możliwy do zrobienia, bo jakby wiesz, zacząć fal start można tylko raz. I czasem nie ma opcji, żeby w ogóle zawrócić, nie? Ale najfajniejsze, to tak innym wątkiem, nie odpowiadając na twoje pytanie, ale może to tobie jakoś tam powiąże z tą historią, że właśnie fajne jest to, że często jak organizacje nawet zaczynają wdrażać OKR-y i stwierdzają, że dobra, to jest trochę nie dla nich, albo na przykład ich, nie wiem, zmiana przerasta, to ciekawe, że nie ma powrotu od tego myślenia, bo to zmienia ci się mindset. Bo zmienia ci się mindset tak, że i tak szukasz jakiegoś fokusu, i tak szukasz jakiegoś celu, i tak szukasz jakiegoś miernika, i tak zaczynasz myśleć o tym, żeby pracować. Więc tak naprawdę, teoretycznie niektóre organizacje, które twierdzą, że już przestają pracować z OKR-ami, i tak w jakiś sposób pracują później z tymi OKR-ami, bo u nich to zostaje po prostu tak nawykowo. To jest tak jak wiesz, nie wiem, jak sobie wdrożysz nawyk uprawiania sportu regularnie, no to jak tak masz to, wiesz, wsadzone po prostu w to DNA, to któregoś ranka jak wstajesz i nie możesz iść, no to po prostu ci się aż chce iść, bo wiesz, bo twoje Czujesz się ciało jest źle. przyzwyczajone, tak? Tak samo jest dla mnie z tym ciałem organizacyjnym. Jest tak, że po prostu jeśli wdrożymy jakiś nawyk, no to on po prostu cały czas będzie, nie? I to jest w ogóle nieprawdopodobne, bo to bardzo fajnie jest obserwować, bo mam takich kilka organizacji, które teoretycznie nie pracują z OKR-ami, a tak naprawdę pracują z OKR-ami, tylko nie nazywają tego OKR-em, co też jest okej. Bo jakby znów Michał o tym mówił, Michał? że przestali Michał Kaźmierczak z Okej. FUS Agency, przestali korzystać z OKR-ów i rok temu i mówi, że tego bardzo żałuje. Ale powiedział, co ciekawe, powiedział dlatego, bo był kryzys i mieli ważniejsze rzeczy i tak dalej, ale Tak. mówił o tym właśnie, że do tego wróci. O, Więc jest coś takiego, ciekawe. jest w tym coś takiego, co mówisz. Rzeczywiście potwierdza to też Kilka osób. z zewnątrz. E, Spoko. A propos tej bieżączki, tego kryzysu, no to jest akurat, bo przy tych OKR-ach nie wchodzimy, rozumiem, nie wchodzimy za głęboko, natomiast przy OKR-ach, tak, czyli przy tych metrykach właściwie strategicznych, to i tak definiujesz tak zwane health metryki, czyli jakby obok tego całego konceptu OKR-ów jest jeszcze cały koncept, który ma inną nazwę, no bo normalnie to się nazywa w organizacjach KPI-e, ale znów pewnego rodzaju KPI-e. Jakby w tym całym koncepcie OKR-ów mówimy o tak zwanych health metrykach, czyli coś, co ci określa, co nie może się zepsać, jak się rozwijasz. Tak? Czyli to jest ten przykład Castro akurat, takiego guru powiedzmy od OKR-ów amerykańskiego, który mówi, że jak on podaje taki przykład, on jest dość znany, że jak nie wiem, wyznaczasz sobie taki cel, dojechać do Warszawy przykładowo, to jest ten cel. Natomiast no i tak musisz, wiesz, weryfikować poziom paliwa w samochodzie, poziom powietrza w oponach, poziom, nie wiem, tam oleju i czy tam płynu w chłodnicy, temperatury płynu chłodniczego. Więc i to ci definiuje właśnie te health metryki, więc my i tak przy definiowaniu tych strategicznych metryk i tak zawsze definiujemy sobie to zdrowie organizacji, a wracam to do tego kryzysu, o którym ty mówisz, bo to działa, ten mechanizm działa tak, że jak sobie przeglądasz tą, jakby gdzie jesteś z tą strategią, gdzie jesteś z tymi celami, no to i tak sobie zadajesz pytanie, wiesz, czy jest pożar, no bo jeśli na przykład, nie wiem, jacyś klienci ci zaczęli odchodzić, coś tam, nie wiem, się dzieje w aplikacji, w usługach, w produkcie, gdziekolwiek, no to wiadomo, że jak masz pożar,
no to się nie zajmujesz rozwojem teraz, wiesz, tam nie wiem, malowaniem ściany, tylko po prostu no, gasisz pożar, więc to jest ten taki moment, kiedy rzeczywiście organizacje mówią, dobra, na ten moment musimy przystopować trochę pracę nad strategią, a zająć się tą bieżączką. Tylko dla mnie jakby plus tego takiego, że ja podejmuję świadomie i jasno decyzje, czyli ja mam jasne kryteria decyzyjne, które mi mówią, dlaczego ja to robię. Nie wiem, bo mi się tak wydaje, tylko ja po prostu w bardzo świadomy sposób zarządzam organizacją, więc jakby dla mnie to jest fajne, tak? Powiedzmy, w tym systemie pracy z celami, że ja zaczynam świadomie rozdzielać bieżączkę od strategii. I nawet samo to rozdzielenie, to akurat mam, to chyba Paweł mówił właśnie z takiej agencji marketingowej, dla której też robiliśmy OKR-y, to on mówił, że dla niego to w ogóle była zmiana taka w ogóle totalnie myślenia, że on nagle był w stanie w sposób bardzo łatwy nazwać sobie w ogóle, jakie on w związku z czym jest ta inicjatywa, nie? Że jak sobie jesteś w stanie powiązać ten projekt na przykład z bieżączką, no to mówisz, że to jest bieżączka. Okej, to jest strategia. Nawet wiesz, można sobie... To jest fajne w ogóle na tych dashboardach, to można w ogóle wszystko, wiesz, oczywiście zautomatyzować. Ja tam widzę, wiesz, już cały system, że nawet możesz sobie, wiesz, obejrzeć, ile rzeczy robisz tak naprawdę bieżączki, ile robisz strategii. Można, wiesz, tym bardzo fajnie zarządzać. W takich już dojrzałych systemach pracy z celami, organizacje normalnie tak zarządczo jesteś w stanie patrzeć, kurde, jak twoja organizacja pracuje, nie? Znaczy ja już oczywiście mówię o takich zaawansowanych wdrożeniach i zaawansowanych analizach, powiedzmy, jak można jako zarządzający, tak wiesz, patrzeć na te dashboardy tak z góry, nie? Tam jest duży wątek, który chciałbym poruszyć, ale on jest trochę za duży na ten moment. Dobra. Jakiej umiejętności, którą da się twoim zdaniem przetransferować na drugą osobę, nauczyłaś się podczas swojej dotychczasowej kariery, która jest twoim zdaniem najbardziej wartościowa i możesz jakiekolwiek kryterium przyjąć Ale tej wartości. przetransferować w sensie szukam, potrzebuję pogłębienia. Okej. Wydaje mi się, że nie ma u ciebie tej bariery, więc to słowo możemy wyrzucić, bo wydaje mi się, że czujesz, że każdą umiejętność da się przerzucić na drugą osobę. Raczej, Okej, tak. to usuńmy to słowo. Okej. Dobra, to czego mam szukać? Czegoś, co umiejętności, którą ty się nauczyłaś, która jest dla ciebie najbardziej wartościowa, no, którą da się przekazać drugiej osobie, ale skoro ty nie wierzysz, że istnieją takie, której się nie da, to czy jakąś mogłabyś wyróżnić? Wiesz co, taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, ale ja nie wiem, czy ona jest najbardziej wartościowa, tylko może akurat w kontekście czy pracy z zespołami, czy z celami, czy po prostu ta, która mi pomaga dobrze robić moją pracę, albo może nawet dwie. To taka pierwsza to jest facylitacja jako taka, w sensie taką umiejętność, którą totalnie jesteś w stanie się nauczyć bez żadnego problemu. Facylitacja w rozumieniu ułatwiania, nie? Ułatwiania pracy grupy, spowodowania to, że wiesz, grupa osiąga cel, że w ogóle jesteś w stanie zakontraktować, przygotować, ustalić to dlaczego, intencja i tak dalej. I wydaje mi się, że takie umiejętności facylitacyjne to bardzo pomagają w ogóle no bo to jest takie przykrajowe, w sensie, bo to jest takie, wiesz, słowo, które obejmuje wiele rzeczy, tam jest ileś tam etapów, są różne rodzaje facylitacji. I no, z mojej perspektywy to mi bardzo pomaga we wszystkim, zarówno w komunikacji, w ustalaniu, w jasności, wiesz, w kontraktowaniu nawet z klientem, no bo jakby ja po prostu czysto mechanicznie zawsze myślę o tym, po co to robimy, na co się umawiamy, jaki jest konkretny cel, czy faktycznie mierzenie tego, ustalenie jasności, kto w ogóle ma brać udział w tych pracach, nie? Czyli takie właśnie budowania listy interesariuszy, z kim pracujesz, ustalania takich scenariuszy, co, dlaczego, badania też grupy, co tam się dzieje, na przykład, wiesz, pod spodem w grupie, tam dużo jest oczywiście takich elementów, rozumienie, jak działa twoje myślenie, jak działają, wiesz, te powiązania w grupie, tam jest dużo takich wątków i mi się wydaje, że to jest taka jedna
gruba umiejętność, która jest w ogóle potrzebna do tego, żeby pracować z celami i ona jest przykrojowa moim zdaniem od zarządu po liderów, po wszystkich ownerów celu i to po prostu dla mnie to jest taki must have leadershipowy. A druga to myślę, że to jest takie znów jakby organizowanie, układania rzeczy, czyli że potrafimy systemowo przedstawić jakąś trudną, złożoną rzecz, ale potrafimy to w sposób po prostu narysować, czy jakieś, nie wiem, może to jest kwestia Boże, słowa mi brakuje, bo trochę mi słów już zaczyna brakować. Czyli takie układanie, prezentacja rzeczy, czyli umiejętność znów organizowania rzeczy, ale też umiejętność przedstawienia tego tak, żeby to nie było skomplikowane, żeby w sensie odwrotność tego, co kiedyś w Polsce się uważano za, że jak ktoś jest mądry profesor, to im trudniej mówi, tym gorzej go zrozumiesz, Tym w lepiej. sensie im trudniej on mówi, tym gorzej go zrozumiesz, nie? No to jakby ja jestem na zupełnie drugiej stronie, że ja uważam, że im łatwiej potrafisz pewne rzeczy wytłumaczyć, tym lepiej rozumiesz, tym wtedy masz partnera po drugiej stronie i mi się wydaje, że taka umiejętność zarówno, ja to obserwuję na przykład w zarządach, że to jest ciekawe, jak na przykład właśnie robimy te one-pagery, już tam ustalamy te strategie, wizje, cele i wszystko, no to później prosimy często zarządy, żeby nawet w ogóle jeszcze zanim pójdą do zespołu i zrobili tam ten hands meeting, czy nawet wdrożenie swoich liderów, to żeby poćwiczyli z nami opowiadanie tych historii, to często jest to w ogóle blokada, żeby ładnie opowiadać, o tym, o czym jest twoja firma. I to jest też taka umiejętność właśnie trochę prezentacyjna, ale też trochę układania w głowie tego całego obrazka i pokazania tego człowiekowi, tak, że zobacz, mój obrazek, ten świat, który ja widzę, on wygląda tak, pogadajmy o tym, nie? I to jest dla mnie taka chyba druga, więc ja tak trochę w tej drugiej zawarłam, myślę, że co najmniej 3 rzeczy, czyli to jest takie organizowanie, prezentowanie, ale też umiejętność opowiadania, nie? Układania myśli. Czy czujesz, że jest jakaś umiejętność, którą mogłabyś wyekstrahować w swojej głowie, której brak sprawiłby, że nie potrafiłabyś robić tego, co robisz, albo nie doszłabyś do tego momentu, w którym jesteś dzisiaj? Ciekawe. Nie wiem. Pozytywne myślenie, odwaga, ignorancja przeszkód. O, zajebiste. Może. No, Nie dobre, wiem. dobre. Ignorancja. Rozumiem. W sensie, śmieję się. Ja myślę, że to jest zbiór takich rzeczy. No, wracając do tego, że myślę, że każdy to jest jakieś tam unikalny, każda osoba to jest jakiś unikalny set umiejętności. No ja mam jakiś tam też unikalny set umiejętności plus unikalny set doświadczeń, który mi daje, że potrafię i cieszę się, że robię to, co robię. W sensie jakby dopóki mam fan z tego, to będę to robiła. Czego mi miałoby zabraknąć? No właśnie może takiej, w sensie jakbym nie miała z tego fanu, radości, w ogóle wiedzenia, że to nie ma sensu, to myślę, że bym się po prostu męczyła. Nie jestem osobą, która robi dla robienia. Okej. Ostatnia jestem osoba, która będzie robiła tylko dlatego, że to trzeba robić. Zawsze szukam sensu faktycznie. No może to poszukiwanie sensu. Takie właściwego, w sensie odpowiadania na pytania, znaczy w uproszczonej formie to może być odpowiadanie na pytanie why, dlaczego, tylko znów w języku polskim to dlaczego często jest atakujące i ludzie nie lubią tego pytania. Tak. Więc Zauważyłem. tak, więc jakby zapytałabym to, w bardziej miękki sposób, tak? Czyli na przykład z czego to wynika, albo co powoduje, że jest to ważne, co w danym jakby nie wiem, z czego wynika, że akurat teraz, tak? Czy jakby takie bardziej poszukiwania tej przyczyny. I myślę, że to jest chyba taka, ale to jest ta umiejętność, którą ja sobie wykształciłam, będąc analitykiem biznesowym, bo tam rzeczywiście, jak budujesz, a propos programistów też, tak? No jak budujesz rozwiązanie, jak budujesz produkt, no musisz rozumieć, jaki problem w ogóle rozwiązujesz i jaką wartość dostarczasz, tak? Czyli tam no jakby to myślenie wartościami jest przede wszystkim, bo w innym przypadku po prostu robisz to źle. Znaczy w moim rozumieniu, z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia. Więc może to,
Czyli takie znów ciekawość trochę tego, skąd to wynika Mhm. i myślę, że nie traktowanie rzeczy takimi, jakimi są, czyli takie trochę challenge'owanie tego statusu quo regularnie, bo fajnie, ale można inaczej, wiesz. Czuję. W sensie próbowanie, trochę szukanie innego i nie wiem, wiesz, no można sobie tam, możemy powymyślać, nie? Ale to jest takie trochę gdybanie. Tak. To No jak sobie możemy pogdybać, nie? To ich Oczywiście. czas. Zgadujemy. Brak czego sprawiłby, że doszłabyś do tego, gdzie jesteś szybciej? Lęku. Mhm. I myślę, że nie wiem, czy to było związane, wiesz, znów z wiekiem, z doświadczeniem, ale taki brak świadomości, że jednak mogę, że nic mi nie przeszkadza. W sensie, mimo wszystko mam imposter syndrom czasem, wątpliwości, jak każdy normalny, zdrowy, myślę, że myślący człowiek. Więc myślę, że szybciej, albo też jakbym miała znów gdybać, choć uważam, że i tak mam zarąbiste życie i ta cała moja droga, na nic bym jej nie zamieniła. W ogóle nigdy i naprawdę uważam, że niezależnie od doświadczenia jestem tam, gdzie jestem, tylko dlatego, że po prostu ta droga była i ona jest fajna. Możesz, no właśnie, szybciej po prostu pytanie innych o to, jak to zrobili, odwołanie się do większego doświadczenia, bo ja myślę, że to takie inwestowanie, wiesz, właśnie w te mentoringi, ja tego mam mnóstwo, ja płacę mnóstwo kasy za coachingi, mentoringi, praca ze sobą, z trenerami, no ja mam tego naprawdę dużo, kursy, to jakbym może wcześniej, ale z drugiej strony wcześniej też nie miałam pieniędzy na to, więc jakby ktoś by musiał mnie to finansować. Nie za bardzo, znaczy nie wiem, nie wyobrażam, żeby ktoś to robił, więc tak miał być, tak jest po prostu. W szkole mogłoby być więcej rzeczy. O, jakbym miała narzekać, chociaż to jest w ogóle nie moje to myślę, że w szkole mogłoby nas więcej przygotować do tak naprawdę życia, a nie do jakichś rzeczy, które no są zupełnie nieprzydatne. To Trochę prawda. praca z emocjami, praca z No. emocjami, praca ze sobą, rozumienie siebie, wgłębianie się w siebie. Kurde, jakbym ja to wszystko wiedziała 20 lat temu. A to nie jest wcale takie znowu prawdopodobnie obszerne. Mamy dużo tematów w szkole, które są obszerniejsze, a uczymy się ich bez sensu. No na przykład, zgaduję. gdzie jest rzeka, coś tam, albo gdzie jest kanion, wielki kanion. No fajnie. Na mapie to sobie sprawdzę. No ja wiem, że wiesz, w moich czasach nie było Google Maps, więc musiałam patrzeć na te papierowe mapy, ale w sensie jakby tak sobie przypominam, że musiałam zakuwać na pamięć nazwy rzek. Wszystkie stolice w Afryce, ja Jakby pamiętam. dokładnie, do tej albo pory. Europa, albo Azja. No fajnie, dobrze, jestem w stanie sobie szybko sprawdzić, nie? Tak, no. ale Chociaż to jest pewnie wielu by się też nie zgodziło, że... Tak. mm, Chciałam że powiedzieć, że powinna ten być ta wydźwięk wiedza. mnie tak, wiesz, znów ja jestem z tych, że jak, wiesz, przechodzimy na ten tryb takie narzekania, gdyby było, on dla mnie jest nieproduktywny. W Okej. sensie jakby dla mnie mimo wszystko produktywnie myśleć jest o tym, dobra, co ja jestem teraz, co mogę zrobić, fajnie wyciągnąć wnioski, niż takie, co by gdyby było, straciliśmy coś tam, no nic nie straciliśmy, bo jakby to, gdzie jesteśmy jest super. Nie ma alternatywnej No nie ma rzeczywistości. alternatywy, jakby nie chyba. Z tobą to nigdy nie wiadomo nic. Różne tematy tu Tak, poruszaliśmy. Istnieją pewnie. Lena, to jest takie miejsce dla ciebie? Taka przestrzeń właśnie dla gościa? Możesz zrobić reklamę na przykład swojej firmy, albo zostawić kogoś z jakąś myślą, To ja albo... 4 godzin to robię. Albo Ale wiesz, to nie jest chamska reklama, No nie? nie. Tak Ja nie lubię tak, reklamy, w sensie... wykorzystaj ten czas jak chcesz, żeby coś ludziom przekazać, ale takiego właśnie, co ty chcesz, nie co ja chcę. Okej, dobra, nie byłam przygotowana na to.
Co ja chcę przekazać? Tak patrząc zupełnie od strony zarządzania organizacjami i zakładam, że słucha nas wiele zarządów i Oby. mam nadzieję, tak. To ja myślę, że nie wiem, z takie zachęcenia, ale po prostu zadałabym takie pytania, żebym zrobiła po prostu, w sensie ja to lubię, żeby ktoś miał refleksję jakąś, czyli jakby, nie wiem, jak nas słuchacie i jest to ciekawe i jest to fajne, to może warto sobie zadać takie pytania. Jak zarządzam organizacją? Czy zarządzam efektami? Czy zarządzam zadaniami? Czy mam jasny kierunek? Czy ludzie, którzy ze mną pracują, faktycznie rozumieją, gdzie idę? Czy czuję się wąskim gardłem? To tak bym się przypatrzyła. Po prostu szczerze zachęciłabym naprawdę do weryfikacji, czy praca z celami pomogłaby mojej organizacji, nawet w ramach eksperymentu. A tobie podziękowałabym, bo powiem, że pytania są super i naprawdę taka miejscami płynęłam, ale czuję, że niezła rozkmina. Super, bardzo mnie to cieszy. Dobra, dzięki w takim razie za tą rozmowę. Bardzo ci dziękuję za twoją otwartość i szczerość w wielu miejscach, której brakuje moim zdaniem Dziękuję. dzisiaj i za tak szeroką ekspertyzę. Jak jeszcze jesteśmy na wizji, to oczywiście chciałbym zrobić właśnie drugi pełny odcinek. Teraz się możesz zobowiązać i później to będzie na wizji i już nie Dobrze, będziesz ale mogła się będziemy rozmawiać o wycofać. OKR-ach Tak, wtedy. też. Okej. Od nich zaczniemy. Słuchajcie, jeśli będziemy rozmawiać o OKR-ach, nie, dobra, nie jestem fanką OKR-ów, w sensie tego nie możesz pójść. Zrobimy Chodzi z mi tego o to, shorta. że OKR to nie jest święty graal, o może tak. Ja nie sprzedaję OKR-ów w ogóle i nie będę tego nigdy robiła. Ja sprzedaję coś, co one dają. To na pewno. Ale chętnie o tym pogadam. W sensie myślę, że można jeszcze więcej z tego trochę wycisnąć, jeśli chodzi w ogóle o pracę z celami, w sensie tak głębiej wejść w to, jak faktycznie z tymi OKR-ami można pracować i co każdy bez, nie wiem, czytania miliona książek, jakieś konsultacje po prostu jest w stanie zrobić u siebie, bo wydaje mi się, że kilka rzeczy są po prostu, jak to mówią czasem moje znajomi, którzy są spoza zupełnie bańki mojej, tej bańki, z którymi pracuję, OKR-y? Ale przecież jest takie oczywiste, że tak trzeba pracować, nie? Że tak, no teoretycznie tak, ale dalej nie pracujemy tak, nie? I znów można to nie nazywać OKR-ami, tylko dla mnie w ogóle praca, która ma sens i ma kierunek i praca na rezultatach, efektach, kurde, jest fajna, po prostu. Tak, chciałam powiedzieć sentymentalnie, ale to nie ma nic wspólnego z Tym miłym sentymentami. akcentem dziękujemy za uwagę. Dzięki, Lena. Dziękuję ci bardzo. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz
do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.